26 lat, aktywa na poziomie pół bańki. Podobno młodym ludziom się nie chce. Jak to jest, że tobie się chce aż tak? Posiada potężny edukacyjny kanał na YouTube, traktujący o finansach i biznesie, skierowany do młodych ludzi. Ty byś dzisiaj siebie określił, kim ty jesteś. Co było takiego, w co ty, jak zakładałeś swój kanał, wierzyłeś, że tak jest? Albo tak rzeczywiście było w rzeczywistości, a dzisiaj już jest totalnie nieaktualne. Ile ty pracujesz w ogóle? Pracujesz w weekendy? Ile godzin dziennie pracujesz? Ty masz jakąś taką strategię kontentową, że byłbyś w stanie wymienić tytuł, nie wiem, odcinka na twoim kanale, bądź, nie wiem, jakiejś tematyki, którą odrzuciłbyś i dlaczego? Dzięki, że tu jesteś. Dziś, jak zwykle, ktoś wyjątkowy na fotelu. Wyjątkowy, bo to chyba najmłodszy gość w naszych intymnych dyskusjach o strategiach. To człowiek, który mimo swojego wieku osiągnął już wiele i wiele już oddał innym młodym ludziom. Posiada potężny edukacyjny kanał na YouTube, traktujący o finansach i biznesie, skierowany do młodych ludzi. Stąd nie boję się nazwać go edukatorem właśnie. Nie mam również wątpliwości, że posiada growth mindset i to w takiej postaci ekstremalnej, bo postanowił uczyć innych, ucząc siebie jednocześnie, czyli wystawianie się na porażki jest u niego codziennością, ale przede wszystkim wyborem, co jest unikalne i bardzo to szanuję. Robił to jednocześnie, robiąc inżyniera z automatyki i robotyki, potem magistra z informatyki stosowanej, więc to nie jest jedna z historii pod tytułem wyrzucili go ze szkoły, więc założył firmę i zarabia miliony, a raczej robi wszystko, co robią inni i jeszcze więcej. Tak jak był kilkoma osobami naraz. Dziś postaram się dowiedzieć jak. Nasz gość deklaruje, że nie ma bogatych rodziców, już na studiach zarabiał 20 000 złotych miesięcznie, a jego obecny majątek to ponad 500 000 złotych. Dziś spróbujemy zgadnąć, jak tego dokonał i czy da się wyseparować te informacje w taki sposób, żebyśmy mogli to powtórzyć. Osobiście liczę na to, że powie mi jak, ale tak naprawdę robi się YouTube'a, bo posiada 66 razy większy kanał na YouTube oczywiście, licząc w wyświetleniach i 21 razy większy, jeśli weźmiemy pod uwagę subskrypcję. Oddaję Ci mojego gościa i zapraszam Cię na wyprawę po umyśle kogoś, kto głęboko wierzy, stanie się w przyszłości multimilionerem. Przed Tobą założyciel, właściciel kanału Pan Kracy, na którym próbuje ocalić młodych Polaków przed niepewnymi czasami, współzałożyciel agencji Branddive, zwiększającej sprzedaż za pomocą YouTube nastawionej na zagranicznych klientów, prywatnie człowiek przecinak, który mam wrażenie, że mimo swojego wieku jest dojrzalszy od niejednego starego wygi. Gdyby wszyscy młodzi ludzie w Polsce byli tak ambitni i konsekwentni jak on, to najprawdopodobniej Europa za jakiś czas musiałaby przyjąć złotówkę za swoją urzędową walutę. Przed Tobą Hubert Świerczewski. Cześć Hubert. Bardzo miło mi tutaj być i dziękuję za takie piękne przywitanie. Prawie wszystko się zgodziło. Mam tylko jedną drobną uwagę. Nie jestem współzałożycielem Branddive, jestem współwłaścicielem, natomiast założycielem jest mój partner Grzegorz, ja doszedłem do niego w trakcie. Ale to taka super. Jest drobna różnica. O, to widzisz. Ale piękne przedstawienie, no, aż się zastanawiam, kurczę, o kim mowa, chciałbym poznać tę osobę. Cieszę się, że ci siadło. No widzisz, czyli research nie zawsze jest tak ostry, jak myślę, ale po to rozmawiamy. Myślę, że to jest też subtelna różnica i tak jak twoja publika pewnie od razu czuje różnicę, to myślę, że nawet jak to sprostowałem, a ktoś przychodzi, kto jakby nie siedzi w biznesowym świecie, to może w ogóle za bardzo nie wiedzieć, po co było to poprawienie, bo nie widzi dużej różnicy. Tak, różnica jest i na pewno to jest różnica. No, zobaczymy jeszcze w czym, bo mam pewne podejrzenia, jak to wszystko się odbywało. Ciekawe, czy prawdziwe. Powiedz mi, Hubert, na starcie, ile ty masz lat? 26. 26 lat. Jeszcze nie skończone, ale zaraz kończę. Okej. Dobra, no to 26 lat, aktywa na poziomie pół bańki. Zarobiłeś w tym roku odpowiednio styczeń, luty, marzec na AdSense 6,5, 8,200, 10,5. W kwietniu 35 000 sumarycznie z AdSense plus zysków z waszej agencji. Chociaż AdSense pewnie był większy, bo to była połowa miesiąca. Podobno młodym ludziom się nie chce. Jak to jest, że tobie się chce aż tak? Ja nie zgodziłbym się z tym, że
młodym ludziom się nie chce. Wydaje mi się, że są takie skrajności, przynajmniej w tym, no, nazwijmy to pokoleniu Z, że mamy osoby, które właśnie w jakiś sposób faktycznie zostały z tyłu, za bardzo się nie starają i mają problem z tym, żeby znaleźć jakby swoją drogę, ale są też takie skrajnie ambitne osoby i no ja wiem o tym, bo mam z nimi styczność i są osoby, które mają dużo większe sukcesy, jeśli chodzi o tę sferę finansową ode mnie, mimo nawet młodszego wieku, więc myślę, że to jest takie spektrum. Czy kiedyś też tak było w pokoleniu milenialsów, we wcześniejszych pokoleniach? Nie wiem, nie przyglądałem się temu, natomiast na pewno widzę to w tym pokoleniu, którego jestem częścią. Ty właśnie wierzysz w to, że to pokolenie jest inne, tak jak wszyscy mówią, że jest takie zupełnie inne niż wszystkie poprzednie, że kieruje się bardziej właśnie wartościami, a nie po prostu nie wiem, no to są jedne z takich głównych zarzutów, że młody człowiek z pokolenia Z prawdopodobnie nie pójdzie do pracy, w którą nie wierzy, tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. Szczerze mówiąc nie wiem i też nie do końca lubię w ogóle takie uogólnienia. Myślę, że to może być po prostu trochę zbyt szerokie. Na pewno to pokolenie jest trochę inne z tego względu, że wychowało się już z internetem, więc to jest ogromna różnica w porównaniu do wszystkich, którzy przyszli przed nimi. Natomiast czy to w jakiś sposób aż tak wpływa i sprawia, że oni są inni, czy oni kierują się tylko i wyłącznie tymi wartościami? Nie jestem w stanie powiedzieć. Ja też jestem taką trochę dziwną zetką, bo jak się wpisze te różne rubryczki, od kiedy się zaczynają zetki, to jeśli się nie mylę, to ja jestem pierwszym rokiem. Okay. Więc ja jestem taki trochę pomiędzy, to znaczy jak są jakieś memy i historie o milenialsach takie stereotypowe, no to ja nie do końca się z nimi utożsamiam i jak są historie i memy o zetkach, to ja też nie do końca się utożsamiam. Ale wiesz, do czego służy kaseta magnetofonowa? Widziałeś ją kiedyś? Tak. Okay. Próbuję to złapać. Nie no, oczywiście, że musiałeś. Używałeś w ogóle Walkmana? Nie używałem, nie. Ale to właśnie jest ta różnica, że już nie. Tak, więc to jest takie trochę pomiędzy. Ja tak naprawdę dopóki nie miałem takiego wystąpienia o zetkach, to nawet nie wiedziałem, że ja jestem zetką, bo nie utożsamiam się tak bardzo. Nawet te osoby, które są kilka lat młodsze ode mnie, raptem tam, nie wiem, 3-4, to ja czuję, że to jest troszkę inaczej, ale znowu te osoby, które są starsze, te 4-5 lat, które bardziej są powiedzmy takimi milenialsami, no to też jest troszkę inaczej. Tak jak jestem pomiędzy. Okay. Czyli nie utożsamiasz się tak, z żadną grupą. Okay. Jak myślisz, jak to jest? Powiedziałeś o tym, że w waszym pokoleniu są takie skrajności, że albo ludziom się nie chce w ogóle, albo chce się bardzo. Jak myślisz, dlaczego tak jest, że ta część, że pojawia się tak duża część, nie wiem, czy ona była tak też mniejsza przy wcześniejszych pokoleniach, czy nie, którym się nie chce, ale mam wrażenie, że możliwe, że teraz jest większa, nie wiem, to jest taki strzał, nie? Jesteśmy w swoich bańkach, więc może ty opowiedz o swojej bańce, jaką ty widzisz. Tak, dokładnie, ja chciałem trochę zaznaczyć, że właśnie ja działam w takiej bańce bardziej ludzi ambitnych i to nawet nie z tego powodu, że ja się otaczam jakimiś takimi osobami, tylko te osoby przychodzą na mój kanał. Jeżeli ktoś ogląda w wieku tam 18, 20, 25 lat materiały o finansach, o inwestowaniu, o oszczędzaniu na emeryturę, no to widać, że on musi mieć jakieś takie długoterminowe myślenie i gdzieś tą sytuację finansową swoją ma z tyłu głowy przynajmniej, być może nawet nie z tyłu, tylko z przodu. Więc ja mam więcej styczności z tymi osobami, które w jakiś sposób podchodzą odpowiedzialnie przynajmniej do tej sfery finansowej, więc nie widzę tak dużo tych zetek, które są jakby mniej ambitne i są do tyłu. Mhm. No dobra, ale nie zawsze miałeś swój kanał i czy wtedy też się obracałeś wśród takich ludzi, czy nie? Myślę, że obracałem się wśród takich normalnych ludzi. Nie powiedziałbym, żeby były bardzo ambitne albo żeby były jakoś mało ambitne. To jest taki miks, powiedzmy, i tak naprawdę ja się nadal z tymi samymi osobami
trzymam i obracam z nimi. W tym roku mieliśmy taki wyjazd nad jezioro, gdzie mieliśmy takie get together i to jest ciekawe, bo tam dosłownie były osoby, z którymi ja się znam od przedszkola, od podstawówki, gimnazjum. Dosłownie, tam nas jest 9, jeśli się nie mylę, w takiej naszej grupce, no to myślę, że ze 3 osoby są spokojnie, z którymi chodziłem do przedszkola, podstawówki, gimnazjum i tak dalej, więc... Wow, to gruba znajomość. Tak, już naprawdę dużo lat. Robiliśmy sobie takie zdjęcie, odwzorowywaliśmy po prostu zdjęcie, które zrobiliśmy wcześniej, no i się okazało, że tamto już byliśmy jakoś no, takie późne liceum technikum i się okazało, że to było 8 lat temu. Zrobiliśmy takie oczy szerokie. No ale mniejsza. Te osoby, myślę, że to jest taki przekrój po prostu i nie powiedziałbym, żeby to były osoby, które w jakiś sposób są mega nastawione na to, żeby tylko odnosić jakieś sukcesy biznesowe czy coś takiego. Z drugiej strony, no, tak powiedziałbym, że normalni ludzie. Pracują, studiują, jedni studiowali, jedni nie poszli na studia. No taki naprawdę przekrój. Czy wśród tych ludzi są też bardzo podobni do ciebie, którzy też mają takie, no powiedzmy otwarcie, dosyć ultra efekty, patrząc na twój wiek? Myślę, że takich jak ja może nie, może to jest nieskromne, co powiedziałem, ale z drugiej strony ja też obrałem taką ścieżkę, która dała szansę na przynajmniej takie finansowe rezultaty w miarę szybko. A niektóre ścieżki płacą równie dobrze albo lepiej, ale dopiero później, więc nie skreślałbym tutaj nikogo. To był świadomy wybór twój, żeby skupić się na czymś, co da efekty szybko, zaraz dojdziemy do tego, jak to było szybko. W pewnym stopniu. W pewnym stopniu, to znaczy w którymś momencie się zorientowałem, że to, co robię aktualnie, czyli bardziej nastawienie na oceny, studia, dobrą uczelnię, szkołę, że to może da efekty być może w ogóle, ale jeśli już, to naprawdę późno. I to może by mi nie przeszkadzało, gdyby nie było tego może. To znaczy, gdybym był pewny, tak trochę jak na przykład wygląda to u lekarza. Jak się skończymy studia, no to praktycznie ciężko, żeby coś się wydarzyło takiego, że my nie znajdziemy pracy albo nie będziemy dobrze zarabiać. Po prostu tak się nie dzieje. Oczywiście to zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, ale jeśli już jesteśmy tym lekarzem, pewnie jak skończymy jeszcze dodatkowo jakąś specjalizację, no to już w zasadzie taka nasza sytuacja materialna raczej jest bezpieczna, no chyba, żebyśmy chcieli nie pracować już w tym zawodzie, bo byśmy mieli dosyć tego, czy coś w tym stylu. Natomiast ja nie widziałem tej pewności, a jednocześnie trzeba było za to dużo czasu na to poświęcić i wysiłku, więc pomyślałem, kurczę, może jest coś innego. 78 000 subskrypcji, 13,5 miliona wyświetleń filmów na YouTube. Interesowałby mnie watch time, ale raczej na wykresie niż liczba, chociaż wiem, że nie pokażesz tego teraz, ale wiesz, masz w głowie, jakiego rzędu to jest wynik, jeżeli chodzi o watch time? Nie. Musiałbym sprawdzić, ale telefon został gdzieś tam, więc teraz nie zerknę, ale no jest to dużo, dużo. Nawet ostatnio, jak wgrałem jakiś film właśnie, to spojrzałem sobie dosyć krótko po jego wgraniu, że tam było 40 000 godzin. Zapamiętałem te na jednym filmie, tak? Tak, na jednym filmie. Okej, to potężnie. Tak, i zapamiętałem tą liczbę, bo pamiętam, że jak chciałem zmonetyzować kanał kiedyś, dawno temu, 4 lata temu, no to był taki próg, do którego trzeba było dążyć. Takie były wymagania od YouTube'a, że trzeba było mieć 1000 subskrypcji i 4000 godzin oglądania. Nie wiem, czy przed chwilą nie powiedziałem. Powiedziałeś 40. Okej, dobra, 4. Dobra, tak. Dobra. To... No, rząd wielkości się zmienił, więc jest to dużo mniejsza liczba, ale jest ale dalej to tak czy duża. siak 4000 godzin na twoich treściach, które nie są tak długie, to jest kolosalny wynik. No? Tak. No więc dużo czasu ludzie spędzają ze mną tak naprawdę, oglądając moje treści, co oczywiście jest bardzo, bardzo miłe. Jak się z tym czujesz, że to jest tak duża liczba i czy ty w ogóle sobie uświadamiasz to? Czy był taki moment, w którym sobie to uświadomiłeś? Kurde, to są żywi ludzie, to nie są tylko liczby. Nie, ja jakby od początku myślę, że bardziej myślałem o tym jak o ludziach. I może tak być głównie z tego powodu, że szczególnie na początku
teraz w zasadzie też. Czytałem komentarze, więc ci ludzie gdzieś tam się pojawiali i najfajniej było widzieć, szczególnie na początku, takie twarze, które powracały i co film gdzieś tam komentowały, a były to osoby, których ja nie znałem nigdy osobiście, po prostu byli to ludzie, którzy znaleźli mnie w internecie jako mały kanał, więc to było miłe bardzo, jak oni się pojawiali. Niestety jest kilka takich osób, które pamiętam, że właśnie pojawiały się na kanale wtedy, już ich nie widzę, ale może tak być, że to jest naturalny jakiś taki tok życia kanału, troszeczkę się on też zmienia i tak dalej. Może też już wszystko, co mogły się ode mnie nauczyć, to się nauczyły. Więc szkoda, że już ich nie ma, ale bardzo doceniam ten czas, który razem mogliśmy spędzić, czy one spędziły ze mną. No tak, kanał jest swego rodzaju produktem, który też się zmienia, dojrzewa, ludzie też się zmieniają, przychodzą, odchodzą. Tak się mówi, że w momencie, w którym produkt złapie trakcję, to musi wymienić tych pierwszych klientów na trochę szerszy target i to jest normalne, tak? Tak jest. No tak, tylko że komentarze to jest pewien promil tego, ile ludzi to ogląda. Pytam dlatego, bo ja miałem kiedyś taki moment, niedawno, taki moment, w którym sobie uświadomiłem, kurde, naprawdę jest impact w tym, co robimy i w tym, co nagrywamy. Ludzie to kojarzą i jest ich więcej, no bo te komentarze to jest, mówię, promila. Większość osób nie komentuje. Większość osób nie komentuje, nawet to... Ja dopóki nie byłem twórcą, to też nigdy nie komentowałem, więc ja to w pełni rozumiem. Dopiero tak naprawdę zacząłem komentować filmy innych twórców. Jak ja byłem twórcą, to czułem, że jakiś tam fajny komentarz jest naprawdę fajną rzeczą, także zachęcam tutaj słuchaczy i widzów, żeby zostawić sympatyczny komentarz, bo naprawdę to jest fajne. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że ile by tych dobrych komentarzy nie było, to i tak się zapamiętuje najbardziej te, które są mniej dobre. Raczej tak nawet bym powiedział, te najgorsze zostają w głowie. Przynajmniej u mnie. Tak, zgadzam się z tym. Ja myślałem, że to nie jest w ogóle problem. Ja myślałem, że na przykład mnie to w ogóle nie dotyczy i to jest w ogóle ciekawe. To w ogóle wydaje mi się, że ta dyskusja o takim trochę, nie wiem, możemy to nazwać hejtem. Nie zawsze to jest hejt, ale też mam wrażenie, że u niektórych ta definicja jest płynna. Czy masz na to jakiś w ogóle sposób? No bo tak jak mówiłeś, ty czytasz komentarze. Ja widziałem, że odpowiadasz prawie na każdy komentarz. Zastanawiałem się nad tym, czy nie myślisz sobie... Ja też tak robiłem i zastanawiałem się, czy nie myślisz sobie, że kurczę, może to wyglądać jak, nie wiem, jakbyś się za bardzo starał, albo coś w tym stylu, albo właśnie wpływa to w jakiś sposób negatywnie. Bo te negatywne komentarze, tak jak powiedziałeś, one się przyklejają do człowieka. Nie wiadomo jak. Ja miałem tutaj bardzo podobnie jak ty, to znaczy nie rozumiałem, że to jest problem i nawet jak ludzie w jakichś wywiadach o tym rozmawiali tak jak my teraz, to ja się dziwię, po co oni w ogóle o tym gadają. No ja nawet już zacząłem udostępniać jakieś filmy, nie mam tego problemu, nie wiem o co chodzi. Więc to jest tak, że na początku po prostu nikt tego nie ogląda, nikogo to nie obchodzi, więc nie ma negatywnych komentarzy, przynajmniej tak było u mnie pierwsze, nie wiem, pół roku, rok, no tam wiadomo, że jakiś może jeden gdzieś się prześlizgnie, ale tak ogólnie po prostu nikogo nie obchodzisz i nikt nie będzie tego komentował. A jeżeli już, to raczej pozytywnie, bo mu się spodoba. Więc to jest takie w zasadzie fajne i optymistyczne, szczególnie dla nowych twórców, bo przynajmniej ja żadnego problemu z hejtem na początku nie miałem. Później im większy jest kanał, tym przyciąga więcej osób. Część z nich będzie tymi osobami, które pisze komentarze i pisze negatywne komentarze. Ja myślę, że to jest jakaś taka grupa ludzi, którzy po prostu robią to zawodowo. Zawsze i wszędzie. Tak, dokładnie. W jakiś sposób wyładowują swoje emocje. I tutaj też rozgraniczę, no bo są osoby, które faktycznie oglądają kanał, jakiś film im się nie spodoba z jakiegoś powodu, napiszą merytorycznie, że słuchaj, nie do końca mi to siedzi, nie zgadzam się z tym. To jest wszystko okej. Ale są też... I to jest nawet super, tak? No tak, bez tego nie ma rozwoju. Tak zdecydowanie. Natomiast są też takie komentarze, u mnie bardzo dużo osób nie podoba im się wygląd moich zębów.
I oni piszą, że ja mam żółte zęby po prostu. No jak świetni. Gdyby nie ma to nic, żadnego związku z moim contentem, z moim tematem. Więc... U mnie piszą o śmiechu, ale to jest, wiesz, taki standard, nie? Tak. I ja to poruszam, no bo to nie jest tak, że to jedna osoba gdzieś zauważyła. To nie jest tak, że dwie. To jest po prostu ja dostaję non-stop. W każdym tygodniu, nie powiem, że codziennie, bo to było za dużo, ale w każdym tygodniu dostaję jakiś komentarz odnośnie moich zębów. Niektóre są zabawne, więc z niektórych ja się śmieję. Tam ktoś kiedyś napisał, że Cheetosów się najadłem przed nagrywaniem. No to mówię, kurczę, no tutaj ma gościu finezję, to nawet mnie rozbawiło. Więc do tych ja się nie przywiązuję, no ale są też różne inne ataki. Najbardziej nie lubię takich, gdzie ktoś jak gdyby twierdzi, że kłamie, że nie było tak, jak powiedziałem. I też trochę rozumiem, w niektóre rzeczy ciężko jest uwierzyć, a natomiast one tak najbardziej bolą. Bo szczególnie jak ktoś włoży w coś wysiłek, to... Okej, mówisz na przykład o tym, że nie wiem, że dzielisz się otwarcie swoimi finansami, a ktoś ci zarzuca, że wcale tak nie jest, tak? Tak, na przykład, przykład z wczoraj, jeśli się nie mylę. Mam takiego shorta, gdzie mówię mniej więcej, on się nazywa zdradzam cały swój majątek i mówię, że tu mam tyle w obligacjach, tu w akcjach, tu w czymś tam. I ktoś tam pisze, że te zrzuty ekranu to jest ściema, pokaż PIT-a. No i ja piszę, że słuchaj, bo tu na akcjach to jak nie sprzedajesz, to nie ma żadnego PIT-a, po prostu nie masz zysków, nie wykazujesz zysku, to po prostu jest papierowe na koncie i nie mam co ci pokazać, bo ja nic nie sprzedaję. Ja tam mam 2 ETF-y, ale człowiek tam, wiesz, atakuje, nie, coś tam. No już takie dziwne historie, że to w PIT-cie gdzieś powinno być i powinienem tego PIT-a pokazać. No więc te rzeczy najbardziej są takie dotkliwe, natomiast też jakby nie przejmuję się tym jakoś bardzo. Myślę, że ludzie mają dużo gorsze podejście ode mnie do jakiegoś tam hejtu i po mnie raczej to spływa. Ale też gdzieś tam się to zapamiętuje. Masz jakiś taki framework na to? My u nas wewnętrznie myśleliśmy o tym, że w momencie, w którym obsługiwalibyśmy klientów, no to fajnym frameworkiem byłoby prawdopodobnie to, żeby komentarze moderował ktoś, kto nie jest w ogóle emocjonalnie przyklejony do kanału. Czyli na przykład ktoś, kto w ogóle nie występuje na tym kanale, no bo on nie ma tego ładunku emocjonalnego, jest w stanie to zmoderować i po prostu przepuścić te komentarze, które są merytoryczne, zaznaczyć je, żebyś ty mógł na nie odpowiedzieć i tak dalej. I to mogłoby być niezłe. Widziałem, że na kanale Uwaga Naukowy Bełkot to jest potężny kanał i tam nawet jeden odcinek widziałem. Był nagrany a propos tego hejtu, ale no tam potężny kanał i potężnie ludzie potrafią hejtować. Nie? I to jest ciekawe, bo kanał dotyczący typowo naukowy i jakby co tutaj hejtować w takim sensie, to jest aż dziwne. To znaczy ja rozumiem nawet to, że ludzie mogą hejtować jakichś tam, wiesz, celebrytów, gwiazdy internetu i tak dalej, bo to jest takie często polaryzujące i tak dalej, ale kurczę, no hejtować kanał naukowy, no nie wiem, to jest po prostu dziwne, ale no faktycznie tak jest, więc widać, że to dotyczy wszystkich i ja nie mam na to jakiegoś frameworku, sam po prostu staram się to zlewać i też mam taką osobowość i taki po prostu jestem, że mi to raczej przychodzi łatwo. Natomiast na kanałach naszych klientów, których obsługujemy, też za bardzo tego nie robimy, ale to wynika też trochę z charakteru tych kanałów, bo one są zazwyczaj dosyć małe, są bardzo zniszowane do konkretnej jakiejś tam grupy. Jeżeli to jest kanał poświęcony na przykład Facebook Adsom, to on jest stricte do Facebook Adsów i też okazuje się, że w takiej grupie osób jest mniej jakichś takich dziwnych hejterów, więc nie ma po prostu do tego potrzeby. Często te kanały, tak jak wspomniałem, są też bardzo małe, gdzieś tam do 10 000 na przykład subskrypcji, więc tam ten problem w zasadzie nie występuje. Wiadomo, tak jak wspomniałem na początku, u mnie zawsze jakiś tam komentarz się prześlizgnie, ale to jest marginalna sprawa. Jasne. O tym jeszcze pogadamy, o tych kanałach waszych klientów. Chciałbym zahaczyć o czas, bo te statystyki, które przed chwilą przywołałem, no to nie było takie overnight sukcesy, jak to się mówi, tylko zajęło ci to do dziś tylko 51 miesięcy,
1545 dni w czasie tego nagrania, czyli 4 lata. Czyli dosyć długo. Spodziewałeś się, w sensie plan od samego początku był tak długoterminowy? W jakim horyzoncie czasu ty myślisz? To jest ciekawe, bo nie myślę o żadnym horyzoncie. Czyli Super. Tutaj to nie jest tak, że do czegoś dojdę i przestanę, albo nagram ileś i przestanę, tylko po prostu to robię. I już. Ekstra. Dlaczego w ten sposób myślisz? Czy to też jest przemyślane, w jaki sposób myślisz? Nie. To jest już taki nawyk po prostu. To znaczy ja myślę, że jestem osobą dosyć konsekwentną. Jak coś zacznę robić, to dosyć łatwo przychodzi mi kontynuowanie i trzymanie się planu. Plan był taki, żeby publikować 1 film w tygodniu. No i od kiedy zacząłem 19 czerwca 2020 roku, to w każdy piątek o godzinie 17 zdarzały się jakieś obsuwy, ale maksymalnie chyba 3 godziny, to było najwięcej. W każdy piątek pojawia się film. No i wiadomo, że pojawia się życie, wyjazdy, choroby, różne rzeczy. Ja też nigdy nie miałem tak, że miałem zapas jakichś dużych filmów, ale w każdy piątek po prostu musiał się pojawić film i już. I tutaj nie ma żadnego horyzontu. Ja też nie miałem żadnych celów, jeśli chodzi o to, ile ma być wyświetleń, subskrypcji. To nie jest kanał, który był stworzony stricte zarobkowo czy biznesowo. On urodził się jako po prostu taka zajawka, która potencjalnie być może by się mogła przerodzić w jakieś coś, co się opłaci. Natomiast to nie był taki cel w sam sobie. Więc celem było po prostu publikować filmy. Nie miałem żadnego celu, jeśli chodzi o rezultat końcowy, o wynik, tylko o mój input. Input był taki, że miał się pojawić 1 film w tygodniu. Dobra, to brzmi łatwo, tak jak mówisz. Dlaczego w takim razie ty jesteś tak konsekwentny, a inni ludzie nie? Próbuję tam doszukać czegoś, bo ja przypominam sobie siebie z czasów, nie wiem, myślę, że między 20 a 25 rokiem życia. Miałem podobnie, że jak coś zadeklarowałem, to po prostu robiłem. I to jednak się skończyło w pewnym momencie i trzeba było zacząć używać pewnych frameworków, trzeba było zacząć myśleć o trochę większym sensie. Czy to jest tak, że masz wyznaczony właśnie jakiś azymut w którąś stronę? Mówisz, że nie masz celów liczbowych, co bardzo popieram, bo też do tego dochodzę, że cele liczbowe uniemożliwiają raczej ich realizację niż pomagają. I wierzę w to, że warto wyznaczyć sobie kierunek, właśnie horyzont. Czy jest coś takiego, do czego dążysz, no, oprócz tego, że zadeklarowałeś, że będziesz wrzucał co tydzień film? Bo to się wydaje trudne, nie? Jeżeli nie masz tam czegoś innego, wewnętrznego. Ja tak naprawdę w tym roku po raz pierwszy określiłem sobie taki cel liczbowy i chciałem dobić do tych 100 000 subskrypcji do końca tego roku. I na początku przez pierwsze, myślę, 4 miesiące szło to całkiem dobrze. Byłem na dobrej drodze, natomiast później przyszły wakacje, troszkę spadły wyświetlenia. Oczywiście ja wprowadziłem pewien plan naprawczy, tak żeby je podnieść jak najszybciej. Natomiast wydaje się, że ten cel może nie być spełniony, więc pierwszy raz wyznaczyłem taki cel, powiedzmy, liczbowy, jeśli chodzi o rezultat końcowy, no i prawdopodobnie się nie uda. Oczywiście dalej próbuję i nie poddaję się, natomiast liczę się z tym, że może to będzie chwilę później. Natomiast w tym momencie kanał, jego najważniejszą rolą myślę, że jest to, że buduje mój autorytet, jeśli chodzi o osobę, która zna się na YouTubie, no bo to jest firma, którą się zajmujemy. Prowadzimy kanały na YouTube dla przedsiębiorców, więc dobrze, jeśli można to poprzeć faktycznym kanałem i też ja po prostu jestem lepszy w tym, co robię zawodowo, jeśli sam też prowadzę swój kanał i różne rzeczy testuję, sprawdzam. Jestem wtedy na bieżąco. To w pewien sposób wymusza ode mnie to, żeby być na bieżąco. A z drugiej strony on pełni taką rolę czegoś dobrego, mam nadzieję. To znaczy przynajmniej ja tak to widzę, że to jest jakaś misja, która ma sens i pomaga ludziom w jakiś sposób lepiej zadbać o swoje finanse, po prostu mieć
w jakimś wąskim wycinku lepsze życie, bo jednak te aspekty finansowe mocno na to wpływają. I może to brzmi trochę górnolotnie, ale tak jest, więc ja bardzo się cieszę, że mogę robić coś takiego, co komuś pomaga i że ktoś to ogląda i faktycznie mu się przydaje. Mhm. Od początku mam wrażenie, że deklarujesz, że jesteś przygotowany na maraton. Mówiłeś, że nie masz jakiegoś takiego zamka, kiedy przestaniesz. Myślałem o tym na samym początku tak naprawdę, czyli jak tylko zacząłem kanał, to tam było naprawdę bardzo dużo pracy. Z tego powodu, że ja nie umiałem nagrywać filmów. Ja nawet, kurczę, nie nagrywałem głosówek nikomu, ani takich krótkich filmów jakichś do znajomych. Ja tego nigdy nie robiłem, więc nie miałem żadnego doświadczenia z występowaniem przed kamerą. Nie miałem żadnego doświadczenia z kamerą, ze światłem, z montażem, z niczym, więc tam było naprawdę bardzo dużo roboty. Te pierwsze filmy, które nagrywałem, no to trwało dosłownie 5 godzin, żeby nagrać 10-minutowy film. Ja pisałem sobie skrypt, uczyłem się go na pamięć, robiłem milion powtórek, bo oczywiście nie byłem w stanie powiedzieć tego tak jak trzeba, więc ogólnie bardzo żmudna i ciężka to była praca. Bardzo mi pomagała wtedy moja dziewczyna, dzisiaj narzeczona. I też tak, pożyczała mi swój telefon, bo on miał trochę lepszą jakość niż mój, więc no, takie różne były kombinacje na początku. Bardzo, bardzo dużo pracy. No i zastanawiałem się, czy to w ogóle ma sens, no bo na początku wiadomo, nikt tego za bardzo nie ogląda, wymaga to dużo pracy. Ja też pracowałem zawodowo, miałem studia, więc zastanawiałem się, na ile po prostu to ma sens. Ale bardzo się cieszę, że nie odpuściłem, bo z kanałem na YouTube jest tak, że on najwięcej płaci i zwraca w długim terminie, czyli na początku lepiej w ogóle nie zajmować się tym, czy są z tego jakieś ogromne rezultaty, czy nie, a dopiero one przyjdą po kilku latach dla większości osób. Oczywiście są jakieś wyjątki, szczególnie jeśli ktoś ma już jakiś background, ma doświadczenie, umiejętności, może ma znajomości, może coś innego, jakąś przewagę, która pozwoli mu rosnąć szybciej, to oczywiście da się. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi z zerem, no to trzeba poczekać. Fajnie. Gdybyś wiedział, że to będzie że to będzie takie trudne, tak jak powiedziałeś, że będziesz musiał tak wielu rzeczy się nauczyć i zgaduję, że też wiele rzeczy w sobie wygrać, to zrobiłbyś to jeszcze raz? Bez zawahania. Okej. Bez zawahania. To była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłem, również finansowo. Nie dlatego, że kanał tyle zarabia, bo tak jak mówię, no ja nie skupiałem się nigdy na jego monetyzacji. Tak jak wspomniałeś na samym początku, on tam jakieś pieniądze generuje z reklam, które nie są na pewno pomijalne, natomiast to nie był jakiś cel nigdy i pewnie się to zmieni, pewnie go kiedyś zmonetyzuję, natomiast no tak jak wspomniałeś, 4 lata już to robię i jakoś jeszcze się za to nie zabrałem. Natomiast poznałem swojego wspólnika właśnie dzięki kanałowi, więc gdyby nie mój kanał, to my byśmy się nie poznali i no nie mogę powiedzieć, że nie byłoby tej firmy, która jest teraz, ale ja bym nie był jej częścią, więc może też by jej nie było, ale albo byłaby w jakiejś innej formie. Czyli czujesz, że biznesowo zupełnie inaczej by się to wszystko, w sensie nie ułożyłoby się. Nie miałoby prawa się ułożyć. Nie miałoby prawa się ułożyć. Okej. Dobra, skąd w tobie przekonanie, że dasz radę? W momencie, w którym rzeczywiście, tak jak mówisz, na początku nikt tego nie oglądał, musiałeś nauczyć się wielu umiejętności. Skąd przekonanie, że dobra, zrobię to? To nie jest takie oczywiste. Tak, ja myślę, że to poświęcenie szkole, nauce, ocenom nie dało mi jakoś bardzo wielu rzeczy. Natomiast dało mi to poczucie, że jestem w stanie wygrywać, powiedzmy, bo tak jak wspomniałem, ja dużo czasu na to poświęcałem. Moja najwyższa średnia w szkole to było 5,40, z czego jestem do dzisiaj dumny, bo też wymagało to dużo pracy. Oczywiście to akurat się przełożyło na zupełnie i kompletnie nic, ale był to jakiś wysiłek, było to jakieś osiągnięcie.
Więc wiedziałem, że jeżeli skupię się na czymś, poświęcę pracę, włożę w to wysiłek, to że to może dać takie rezultaty. Bo miałem takie sytuacje, że byłem właśnie uczniem z najwyższą średnią w szkole, jednej, później drugiej, więc no po prostu dało mi to taką pewność, że jestem w stanie wygrywać. Czy to znaczy, że potrafię wygrywać wszędzie? Nie wiem. Na przykład jak grałem w piłkę, 6 lat grałem w drużynie piłkarskiej, no to tam z kolei jakby ta umiejętność wygrywania się nie przełożyła. To znaczy ja nadal wkładałem w to dużo wysiłku, nie opuszczałem treningów, dawałem z siebie wszystko, ale w jakiś sposób nie potrafiłem wygrywać. Więc nie powiem, że to jest tak, że to mnie nauczyło wygrywać zawsze i wszędzie, ale dało mi taką, no może nie pewność, ale przekonanie, że jeśli włożę wysiłek, zrobię to najlepiej jak potrafię, to jest szansa, że to się uda. I ja jakby wierzyłem, że ma to prawo zadziałać. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Dobra, mówiłeś, że nie da się tego zrobić szybko poza pewnymi wyjątkami. To jest pierwsza rzecz. Czy jak teraz byś się cofnął, to jednak nie czujesz, że powtórzyłbyś to samo, ale nie w 4, tylko w 2 lata ze swoją dzisiejszą wiedzą? Pewnie, że tak. Ja nie miałem żadnej wiedzy, więc nawet myślę, że szybciej. Myślę, że nawet szybciej. Okej, to ile szacujesz, że musiałbyś zrobić, nie wiem, materiałów, nie wiem, czy liczyć to w nagraniach, czy liczyć to w czasie, no bo to jedno ze sobą gra, nie? Wiemy. Ciężko powiedzieć, jak to liczyć, bo no, jeżeli mówimy z taką moją dzisiejszą wiedzą w pełni, no to ja wiem, które filmy moje poradziły sobie najlepiej i wiem, dlaczego sobie poradziły najlepiej. No tak, ale bez twojego kanału, tak? Okay. Wymaszmy kanał, tylko weźmy twoją wiedzę, załóżmy, że zapomniałeś o tych rzeczach w kanale, tak. albo po prostu ktoś ci go zablokował i nie możesz już do niego sięgnąć, nie? Tak, gdybym nie pamiętał właśnie, które te filmy najlepiej sobie poradziły, no to wtedy myślę, że koło tych 2 lat, bo też musiałbym to wykombinować i to też jest taki proces, który no, można bardzo przyspieszyć, ale pewne rzeczy też po prostu trzeba znaleźć eksperymentalnie. Tutaj w rozwoju kanału, mojego kanału, utrudniał też fakt, to o czym powiedziałeś na początku, że ja nie byłem na samym starcie jakimś ogromnym ekspertem. Ja zaczynałem z pozycji 2 kroki dalej niż przeciętna osoba i mówiłem po prostu do osób, które są w moim wieku i młodsze, więc nie wszystkie tematy byłem w stanie w ogóle. Wiedziałem, że niektóre tematy są dobre i chwytliwe, ale ja nie byłem właściwą osobą, żeby o tym mówić. Czyli na przykład materiał o tym, jak zostać milionerem. No ja dzisiaj czuję się komfortowo z tym, żeby o tym nagrać materiał, mimo że jeszcze nie jestem milionerem, no ale powiedzmy, że jak w wieku 26 lat jestem w połowie drogi, no to jakby to daje takie przeświadczenie, że pewnie do 1 000 000 majątku uda się dojść prędzej czy później, że to jest raczej kwestia czasu, a nie jest to pytanie, czy to się wydarzy. Więc no, mam takie przeczucie, przekonanie w zasadzie, że mogę w tym temacie coś powiedzieć, szczególnie jeśli mówię do młodszych osób, które są teraz w takiej sytuacji, w której ja byłem kilka lat temu. Ale na samym początku, kiedy zakładałem kanał, no to nie miałem tej wiedzy i nie byłem w stanie nagrać takiego materiału. Po prostu bym go nie nagrał. No tak. Bardziej ewentualnie z takiego teoretycznego punktu widzenia, jak zostać milionerem, na przykład inwestując i pokazać wyliczenia, że no słuchaj, tyle będziesz inwestować miesięcznie, to jak będziesz miał 65 lat, to będziesz milionerem. Tylko też nie zawsze o to chodzi odbiorcy, tak? To może zadziałać,
ale jeśli chodzi o takie bardziej wymierne, żeby tym milionem trochę się pocieszyć, to no to nie byłem w stanie czegoś takiego nagrać, bo po prostu jeszcze nie byłem na tym poziomie samemu. No tak, czyli czuję, że ty czujesz i że posiadanie twardych dowodów na to, że umie się coś zrobić, jest bardzo istotne w tym, żeby przekazać to ludziom, bo zupełnie inaczej brzmi zrób to i tamto, żeby zostać milionerem, niż ja zrobiłem to i tamto i dzięki temu zarobiłem bańkę. Nie? Zgadza się. Więc to daje fajne możliwości nagrywania takiego kontentu, który jest trochę moim zdaniem lepszy. Z drugiej strony widzę, że Polska może jeszcze nie jest na to do końca gotowa, bo bardzo często spotykam się z tym, że ja mówię po prostu ile mam pieniędzy na przykład, albo ile mam pieniędzy w tym, ile w tamtym, zależnie od filmu. I ludzie piszą, no większość osób pisze fajnie, gratulacje, super, ale część osób pisze przestań się chwalić, po co się chwalisz tym? I ja próbuję im wytłumaczyć, że to nie do końca o to chodzi, bo nawet w niektórych materiałach ja pokazuję, że w porównaniu na przykład do moich klientów, z którymi pracujemy z zagranicy, którzy są w moim wieku albo młodsi i są po prostu 10 razy bogatsi, 20, 50, no po prostu na zupełnie innym operujemy rzędzie wielkości w ogóle. To, że tak naprawdę nie ma się aż tak bardzo czym chwalić, że to jest dobry wynik, ale nie jakiś, no właśnie nie jest się czym chwalić. Natomiast ja mówię o tych pieniądzach po to, żeby te osoby mogły ocenić, czy w ogóle chcą mnie słuchać, bo są też osoby takie, które nas słuchają pewnie teraz, które jak słyszą o 500 000 majątku, no to jakby wzruszają ramionami, bo to nie jest nie wiadomo co i czego ja mogę się dowiedzieć od tej osoby. Więc jeżeli ja o tym mówię, to taka osoba może ocenić, czy ja w ogóle chcę tego człowieka słuchać, czy nie. Jak ktoś ma 10 milionów i ma 26 lat, no to może ja powinienem jego słuchać, a nie on mnie. I dzięki temu na przykład oni są w stanie ocenić, czy to jest w ogóle coś, czego powinni sami słuchać. I to jest jeden z takich powodów, dla których ja lubię o tym mówić i lubię być taki transparentny. I myślę, że to jest ważne, ale właśnie widzę, że przynajmniej Polacy, może na zagranicznym rynku też tak jest, ale nie zauważyłem tego, bo po prostu te kanały naszych klientów są trochę bardziej zniszowane, ale widzę, że Polacy może są nieco nie rozumieją jeszcze tego do końca. W Polsce jest to powiedzenie, pieniądze lubią ciszę, a jak mówisz, to pewnie jakiegoś szukasz poklasku, więc ja trochę w drugą stronę odbijam piłeczkę i pokazuję to, że chodzę z pękniętym nie iPhone'em, przepraszam, tylko z smartfonem, że właśnie nie mam iPhone'a, tylko mam stary telefon mojej mamy, bo mój się popsuł, a ja wziąłem jej, który już był niepotrzebny, że jeżdżę 25-letnią Mazdą, czy w zasadzie już teraz chyba 26-letnią Mazdą bez klimatyzacji. Więc no, nie wiem, czy to jest takie szpanerskie i fleksiarskie, ale z drugiej strony o tych pieniądzach no, trzeba mówić, żeby ludzie wiedzieli, czy warto mi słuchać, po prostu. Ja też jestem tego zdania i często tutaj poruszamy temat finansów, chociaż ostatnio, jak rozmawiałem z Mariuszem Hrabko, bardzo polecam rozmowę. W ogóle uważam, że tak wtrącając, ten człowiek jest ewolucyjnie level wyżej, przynajmniej ode mnie. I on właśnie tak się dziwił, że kurczę, dlaczego ty chcesz rozmawiać ze mną, skoro ty masz taki kanał, że właśnie twarde liczby, pieniądze i tak dalej. Ja też uważam, że ten temat jest dzisiaj trochę tematem tabu i jak nie zaczniemy o nim rozmawiać, no to nie będziemy wiedzieli, do czego benchmarkować, nie? Więc to jest taka trochę poruszanie się we mgle. Nie? To jest trochę jak taki trener jakiś fitnessu, kulturystyki, siłowniany, który coś opowiada, ale nigdy nie zdejmuje koszulki. I z jednej strony oczywiście może być ktoś, trenerzy, nie? Tak, którzy dokładnie. Mogą być grubi, i być super trenerami. Ja też właśnie chciałem to powiedzieć, że to nie znaczy, że ten trener nie wie, o co chodzi. Ale to daje jakieś przybliżenie, daje nam jakiś punkt odniesienia. No jeżeli wygląda, znowu z treningiem jest tak, że mamy jakieś środki, które pomagają zrobić formę, więc znowu to, że ktoś ma formę, to też nie znaczy, że się zna,
ale daje jakiś punkt odniesienia. No, większość trenerów gdzieś w którymś momencie swojej jakiejś tam kariery medialnej czy social mediowej, jakkolwiek to nazywać, zdjęli tę koszulkę i pokazali albo ile podnoszą, albo jak wyglądają, albo jak wyglądali, jak się przygotowywali na zawody i tak dalej. Po prostu to jest coś, co jest w miarę oczywiste i raczej widzowie też tego wymagają w pewnym stopniu. No nie, ja też tak myślę. W ogóle bałeś się tej transparentności? No bo to wiesz, jest jednak taki stygmat, teraz pokażę wszystkim otwarcie swoje finanse. Trochę się bałem, ale myślę, że to było potrzebne i ja też zacząłem o tym mówić dopiero jak było o czym mówić. To znaczy wcześniej ja miałem takie przeciętne, powiedzmy, miałem na pewno bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o oszczędzanie. To byłem w tym po prostu mistrzem świata. Natomiast jeśli chodzi o zarobki, no to dopiero zacząłem o nich mówić chyba jak gdzieś tam jeszcze na pierwszym stopniu studiów udało mi się oszczędzić 10 000 złotych miesięcznie, coś takiego. To wtedy dopiero zacząłem tak naprawdę gdzieś o tym wspominać. Tak mi się wydaje. No i myślałem, że to jest ważne, bo ja jeszcze kilka lat wcześniej nie wiedziałem, że tak można. A jak nie wiesz, że coś można zrobić, to po prostu nie robisz tego. Więc jest taka historia o... Już teraz nie pamiętam niestety nazwiska, natomiast o biegaczu, który przebiegł milę po raz pierwszy tam chyba poniżej 4 minut, a później po roku się okazało, że ileś kolejnych osób z 10 czy ileś też przebiegło te mile poniżej 4 minut, bo mieli już jakby taki punkt odniesienia, że kurczę, można takie rzeczy robić. No i ja nie wiedziałem, ja właśnie byłem zamknięty na oceny, dobre studia, dobra praca, najpierw z niskiego szczebla, później się piąć w po prostu karierze i po tam, nie wiem, 10-15 latach może będzie z tego coś fajnego. A okazało się, że można szybciej, można inaczej i już, więc ja chciałem to na pewno pokazać. Ale no, na pewno było to stresujące. Też pamiętam po którymś takim filmie, nie wiem czy właśnie nie po tym, pamiętam, że pani właścicielka, od której wynajmuję mieszkanie, nam podniosła po prostu stawkę. Ja mówię, kurczę, ciekawe czy to jest przypadek, nie wiem. Myślisz, że może. Okay. Nie mam pojęcia. Nie pytałem, zostawiłem ten temat. Nie dostałbyś szczerej odpowiedzi. Ale mieliśmy delikatną wtedy podwyżkę po prostu. Okej, śmieszne. Też są jakieś inne rzeczy. No, można się bać, że ktoś się włamie no właśnie. I tego typu historie. Ale ty nie trzymasz tego w gotówce w materiale. Nie, więc nie ma po co się włamywać, jakby ktoś miał takie disclaimer, tak. pomysły. Nic tam nie ma. Najcenniejszą rzeczą w mieszkaniu jest mój laptop, a powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest jakiś drogi sprzęt, więc nie ma po co się włamywać. No ale różne są pomysły, więc no, jest z tym związane pewne ryzyko i ja też jestem jego świadomy do pewnego stopnia. Zobaczymy, czy jakoś się nie zaskoczę, ale no, myślę, że trzeba było to zrobić. Po prostu to jest jakiś element mojej ideologii, jeśli chodzi o to, jak budować taki kanał. No i już. Może kiedyś przestanę, bo z drugiej strony, kiedy tych pieniędzy jest trochę więcej, to widzę, że ludzie też mają takie myślenie, że jemu już się udało, może ja go nie będę oglądać, on już ma wystarczająco dobrze, więc nie wiem, być może w którymś momencie przestanę o tym mówić, ale na takim, na którym wiadomo, że jakby mogę się na ten temat wypowiadać, że już jakby nikt tego nie kwestionuje, czy w ogóle on ma jakieś pieniądze, tylko no wiemy, że ma i już, ale nie wiem, to może gdzieś w przyszłości wyniknie, bo nie chciałbym właśnie dojść do takiego momentu, gdzie tak faktycznie to już jest tylko przechwalanka. No z jednej strony też część osób by się inspirowało, że można, ale nie wiem, no zależy do jakiego poziomu finansowego udałoby mi się w ogóle dojść. No. Czyli z tego, co czuję, sugerujesz się tym, że pokazujesz transparentnie te finanse wtedy, kiedy czujesz, że jest to uzysk dla ludzi, którzy ciebie oglądają i w momencie, w którym na przykład miałbyś na tyle dużo kasy, że ludzie stwierdziliby, kurde, to jest za duża przepaść, ja tam nie dojdę i na przykład ta informacja mogłaby im przeszkadzać, to wtedy zastanowiłbyś się Może bym się zastanowił, tak. Okay. Czy to ma nadal sens? Natomiast jeżeli się nad tym zastanowię, to tak naprawdę pokazywanie swoich finansów już od samego początku, od pierwszego dnia
w zasadzie dałoby więcej wartości ludziom. Więc być może to nie jest wcale zasadne, bo no, mamy tutaj ten wycinek, kiedy mówiłem o swoich zarobkach, wcześniej był jakiś taki moment, kiedy jeszcze z tym zwlekałem i myślę, że byłoby lepiej, jakbym o tym mówił od początku i tak samo myślę, że w sensie, no nie wiem, być może jednak byłoby lepsze, gdybym mówił też o tym dalej i ciągnął to do końca, ale nie wiem, no kiedyś może tam dojdziemy, to się będę zastanawiać, a w tym momencie tak naprawdę to rzeźbię tutaj w rozmowie z tobą, bo nie myślałem o tym wcześniej. Po prostu na ten moment to jest taka pełna jakbyś jeszcze raz miał to zrobić, to właśnie zacząłbyś przekazywać te informacje od samego początku? Tak, myślę, że tak. Spoko. Myślę, że to by było jeszcze fajniejsze, bo byłoby widać właśnie ten początek, który nie był jakiś spektakularny. Ale to też chyba trudniejsze psychicznie, nie? Trudniejsze. Pokazywać ludziom, kurczę, ja nic nie mam na ten moment. Nie? To też nie było tak, że nic nie mam, natomiast no, to były takie po prostu przeciętne wyniki. Jak zaczynałem kanał, to nie pamiętam, ile zarabiałem z 4-5 tysięcy, coś takiego. No, jak na studenta, który studiuje dziennie, to wcale nie jest źle. To są super. Tak, szczególnie, że ja bardzo, bardzo dużo z tego oszczędzałem, więc tam po prostu co miesiąc fajnie mi zostawało, po prostu kilka tysięcy. Więc no, to nadal mogło być coś, co ludzi w jakiś sposób inspiruje i też pokazuje to moją drogę. No tylko ja nie wiedziałem, gdzie ona pójdzie, tak? Więc to też jest łatwo mówić z perspektywy teraz, dokładnie, ale mogłoby się okazać tak, że po pół roku ja zamknę kanał, a tam gadałem tylko ile zarabiam, wyszedłem na jakiegoś głupka, co nie wiadomo po co to pokazywał. Więc łatwo jest mówić z perspektywy czasu. No tak jak mówię, tak, psychicznie trudno by było sobie to uzasadnić. Mówiłeś, że przyzwyczaiłeś się w pewnym momencie do wygrywania. Czy to jest trochę duże słowo. Raczej miałem takie przekonanie, że mogę, że to nie jest tak, że nie jestem w stanie wygrać. Czyli, że jeżeli włożę wysiłek, to mogę wygrać. No. Ale tak jak wspomniałem, no, z tą piłką było tak, że dużo walczyłem, ale nigdy nie byłem gwiazdą swojej drużyny, nigdy nie byłem najlepszy. Tam było też tak, że ja najpóźniej zacząłem tak naprawdę, bo zacząłem grać dopiero w gimnazjum i tak do studiów sobie grałem. Natomiast no, wkładałem w to sporo wysiłku. No, wszystkie 3 treningi w tygodniu, na każdym treningu i to kurczę, pamiętam, że trener kiedyś mi taką wiadomość wysłał, bo pisał jakąś swoją pracę licencjacką chyba albo magisterską. Do czegoś mu to było potrzebne i dał mnie jako taki case młodego zawodnika, który ma jakby taką sumienność większą niż niektórzy starsi zawodnicy, bo to już było w seniorach, więc było to bardzo miłe i fajne. No i widać było to moje zaangażowanie, tą pracę, ale nie do końca się to przełożyło w to, żebym ja był jakimś super piłkarzem. Oczywiście ja to robiłem tylko amatorsko, miałem inne rzeczy, na których się bardziej skupiałem, te oceny przede wszystkim i jeżeli był tutaj jakiś konflikt, to zawsze wybierałem oceny ponad piłkę, bo wiedziałem, że piłkarzem po prostu nie będę, to było takie moje hobby, ale jednak byłem w to mocno zaangażowany i do żadnego poziomu super mi się nie udało dojść. To znaczy ja potrafię fajnie grać w piłkę, ale na takim amatorskim poziomie. Byli w drużynie zawodnicy, którzy grali po prostu lepiej i było to widać. Okej. Czy wierzysz w to, że właśnie takie samozaparcie, praca nad daną rzeczą potrafi wygrać nad talentem? Czy w ogóle wierzysz w coś takiego, że mamy jakieś predefiniowane talenty do jakichś rzeczy, lepsze czy gorsze i czy to ma w ogóle związek z tym, do czego dochodzimy, bo to też chciałbym rozdzielić. Tak. Myślę, że nawet bardzo. Tylko te talenty to nie jest tak, jak ludziom się wydaje, że się człowiek rodzi z czymś i on coś już potrafi. Wydaje mi się, że te talenty być może wynikają w jakiś sposób z naszej osobowości, naszych cech charakteru i tak dalej i one się objawiają tym, że jakieś rzeczy po prostu bardziej nas interesują, a inne nas mniej interesują. Na przykład. I z tym myślę, że każdy się zgodzi, że jakieś osoby interesują jedne rzeczy, a drugie inne. No i te zainteresowania mogą się przekuć w talenty, bo po prostu jeżeli jedna osoba, no nie wiem, dajmy sobie taki abstrakcyjny jakiś przykład, lubi patrzeć na zwierzęta i może to robić całe dnie i w zasadzie nic tam się nie dzieje, one sobie chodzą, skubią trawkę, ale ta osoba po prostu ma super frajdę, no to jest szansa, że ona będzie lepszą osobą, jeśli chodzi o rzeczy związane z tym, czy jakimś tam będzie, no nie wiem, jaką tutaj można mieć ścieżkę kariery, czy to praca w zoo, czy bycie jakimś naukowcem od zwierząt. No w każdym razie ona ma jakąś predyspozycję w pewnym sensie, po prostu ją to interesuje. I czemu ją interesuje?
pewnie nikt tego nie wie, łącznie z tą osobą. Po prostu jakoś tak ma, że ogląda te zwierzęta i się cieszy. Więc myślę, że talent wynika w pewnym stopniu właśnie z tego, czy daną czynność, którą chcemy wykonywać, czy jesteśmy w stanie po pierwsze wykonywać ją przez długi czas, a po drugie, czy jeśli nam nie wyjdzie, to łatwo wracamy z powrotem. I to bym definiował jako taki talent, bo później to wszystko wynika z pracy, więc jeżeli ktoś jest jakiś mega, ma samozaparcie i nie ma w czymś talentu i się zmusi, żeby robić, to może się okazać, że odkryje ten talent w sobie, po prostu go wypracowując i to jest też tak, że im więcej czegoś robimy, stajemy się lepsi, to nam się bardziej podoba, więc czasem może być tak, że mówimy, no to nie jest nie dla mnie, ale tak naprawdę jakbyśmy się przyłożyli, poświęcili ze 100 godzin czy więcej, może 1000 godzin, no nie wiem, zależy od stopnia zaawansowania tej czynności i tego, na jakim poziomie jest dana osoba, to okazałoby się, że nagle, kurczę, to wszystko wychodzi, układa się w całość i w sumie już teraz nam się to podoba i możemy siedzieć więcej. Więc można pokochać daną rzecz, której na początku się nie lubiło. Dokładnie. Więc ja tak myślę o talencie i jakichś takich wrodzonych, no, nie powiedziałbym umiejętnościach, ale predyspozycjach. O. Zajebista definicja, bardzo mi się podoba. Pierwszy raz słyszę tak świeżą definicję, która rzeczywiście trochę od drugiej strony, ale dochodzi do tego, do czego ja zawsze staram się dojść, czyli właśnie, czy dana osoba ma taki czysty growth mindset. Wydaje mi się, że w tej definicji, no nie chcę powiedzieć, że ją powtórzyłem, ale w jakiś sposób wydaje mi się, że była inspirowana jakimiś słowami i wywiadami Miłosza Brzezińskiego. Powinienem powiedzieć pana Miłosza, bo nie znamy się, natomiast ja lubię wywiady z panem Miłoszem Brzezińskim. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Gdzieś kiedyś usłyszałem coś podobnego u niego, także nie mówię, że to jest słowo w słowo, nie mówię, że cytuję, bo pewnie coś tam pokaleczyłem, to jest po prostu moja wersja gdzieś tam przemielona przez moją głowę i moje doświadczenia. Super, zajebiste, bardzo mi się to podoba. Dobra, Hubert, skąd w ogóle w tobie taka mądrość w młodym wieku? Mówisz, że słuchasz Miłosza Brzezińskiego. Nie wiem, czy jest dużo młodych, których go słucha, chociaż może. No ja z panem Miłoszem to jestem od dawien dawna. Kiedyś jeszcze bardzo dawno temu miał taki program o grach. Nie wiem, czy wiesz, grach komputerowych. Nazywał się Review Territory. Leciał na programie, który się nazywał Hyper. Kojarzę kanał. Tak, no to było już zigzag i później po którejś godzinie on się zmieniał w Hyper. Już wtedy nie oglądałem telewizji, ale kojarzę, że istnieje taki kanał. Tak, i tam pan Miłosz Brzeziński z takim swoim jakimś kolegą, który, jeżeli się dobrze pamiętam, to się nazywał Tadeusz. Miał też oczywiście jakieś nazwisko, ale nazwiska już nie pamiętam. No właśnie rozmawiali o grach i stamtąd pierwszy raz pana Miłosza poznałem i ja oglądałem sobie ten program. Natomiast później się natknąłem, w zasadzie moi rodzice kupili taką książkę Głaskologia, którą czytałem. Później czytałem też Życiologię. Natomiast wywiady z panem Miłoszem, no to jest po prostu uczta dla uszu, to w jaki sposób się wypowiada i tak dalej. No to jest dla mnie coś bardzo fajnego. Jest też taki wywiad chyba na kanale, no kurczę, nie chcę teraz skłamać. Może podlinkujemy. Jest taki wywiad, że to jest po prostu stand-up dla przedsiębiorców. No ja tam słucham i są fajne rzeczy, mądre, ale też jest po prostu tyle śmiechu, że niesamowity wywiad. Także podeślę linka jakoś tam. Super. I może gdzieś zostawimy w opisie. Ale czy ja mam taką mądrość w młodym wieku? Nie wiem, no z jednej strony oczywiście nie jestem stary, ale też nie jestem już taki młody w tym wieku 26 lat, a z drugiej strony to myślę, że mam pewną mądrość w niektórych aspektach, ale w innych mi jej brakuje, więc nie powiedziałbym, że... Bo czasem tak jest, że myślimy o ludziach z internetu, o jakichś tam swoich idolach, że oni mają po prostu wszystko jest idealnie i
No, a tak nie wygląda, tak. No. Każdy jest człowiekiem, ma jakieś swoje problemy. Jedne rzeczy wychodzą lepiej, inne gorzej i tak to po prostu wygląda. Gdzie czujesz największe braki na dzisiaj? Nie wiem, czy wskazałbym jakąś jedną działkę czy dziedzinę, natomiast na pewno nie wszystko idzie mi tak dobrze jak sprawy finansowe, a one też mogłyby iść lepiej, tak jak już wspomniałem. Zależy po prostu, do kogo się porównujemy. Czy miałeś jakiś mentorów, właśnie jakieś konkretne rzeczy z przeszłości czujesz, że wpłynęły na to, że no jednak trochę inaczej, moim zdaniem, postrzegasz rzeczywistość niż większość młodych ludzi. Wiem, że to się będzie powtarzać, to może być jak frazes, ale ja w to wierzę, że myślisz trochę inaczej niż ogół. Ja czytałem bardzo dużo książek, więc myślę, że ta wiedza z książek i ogólnie taka próba wyprania sobie mózgu trochę jest w obecnych czasach bardzo prosta. Bo z jednej strony mamy te książki, które są wszędzie dostępne, to jest po prostu żaden koszt, nie wiem, 40, 50, 80, 100 zł wydać na książkę. To naprawdę jest śmieszna kwota za to. Jest dziwne, że aż tak skondensowana wiedza jest tak tania. To jest mega dziwne i też mnie dziwi, że czasem ludzie narzekają, nie? Że książki takie są drogie. No nie wiem. A później się okazuje, że jacyś tam influencerzy sprzedają jakieś po prostu jakiś shit kompletny. Ja nie rozumiem tego, ale mniejsza. Zestaw w McDonaldzie kosztuje książkę mniej więcej, więc bez jaj. Więc książki są super. No mamy też tego YouTube'a, więc można sobie odpalić podcasty, można sobie odpalić filmy na YouTube. No można po prostu sobie wyprać głowę, otoczyć się osobami, tak jak się tam mówi, że jesteśmy tą piątką osób, która nas otacza, czy coś takiego, no to my się możemy otoczyć takimi ludźmi, że w innych czasach byśmy nie mieli do nich w ogóle nigdy dostępu. No i z jednej strony no jest to taka komunikacja może jednostronna, ale jednostronna jest lepsza niż żadna. Więc ja myślę, że miałem dużo takich mentorów, którzy nigdy mnie nie poznali i może mnie nigdy nie poznają, ale w jakiś sposób wpłynęli na moje życie właśnie poprzez materiały na YouTube, poprzez książki, więc to jest jedna rzecz. A miałem też osoby, które poznałem na żywo, od których się sporo nauczyłem gdzieś tam po drodze, więc no miałem jakieś takie doświadczenia. To nie jest tak, że to się wzięło po prostu z twojego myślenia, tylko... Nie. Myślę, że tak samo z siebie się nic nie bierze. Wszyscy stoimy na jakichś ramionach gigantów, którzy byli przed nami, a którzy też stali na czyichś ramionach i ktoś tam zawsze pewne idee w jakiś sposób zmienia, dokłada swoją cegiełkę, natomiast nie budujemy tak naprawdę niczego od zera, no bo w takim razie każdy by musiał koło wynajdywać na nowo, więc gdzieś tam Dokładnie. Są te przemyślenia innych mocno zakorzenione. Czy masz kogoś takiego, kto szczególny wpływ na ciebie wywarł w twojej przeszłości? Czy byłbyś w stanie wyróżnić jakąś taką osobę, nie wiem, żyjącą, nawet nie żyjącą, no bo jeżeli chodzi o twórczość książki? Czy nie? Czy to jest ogół raczej? Jeśli chodzi o twórczość, o książki, chyba nie. Czytałem po prostu, co mi wpadło w ręce w pewnym sensie, to znaczy przeglądałem jakieś takie polecenia najlepszych książek od osób z YouTube'a często, których opinie jak gdyby szanowałem i z których opinią się liczyłem. Oni mówili czytaj to i ja po prostu brałem, czytałem i już, więc gdzieś jestem miksem tego wszystkiego, co przeczytałem pewnie. Dobry framework. Też tak robię, że jak mam po prostu ludzie wyrabiają sobie szacunek swoim, nie wiem, contentem, swoimi myślami, to co polecą, to po prostu się łyka. Tak, ja dosłownie na początku tego roku obejrzałem jakiegoś takiego shorta Alexa Hormozy odnośnie książek biznesowych. On polecił chyba 13 książek. Ja 3 czytałem, 10 nie, wszystkie, całą dziesiątkę po prostu na Amazonie kupiłem. Czytam. Też tak często robię. Już. Zwłaszcza od Alexa. Oczywiście narzeczona nie była bardzo zadowolona, więc najpierw ją zapytałem, słuchaj, czy mogę 800 zł wydać na książki? Ona mówi, że nie za bardzo. A ja mówię, chyba wydam. No i wydałem. Masz książki, to jest właśnie coś takiego, gdzie starasz sobie nie nakładać żadnych limitów finansowych? To jest na tyle jakby tanie, że
no ja mam te 10 książek, co kupiłem, to pewnie no jestem, nie wiem, na 4. czy 5. No tak, chwilę to zajmie. Więc to chwilę zajmie, więc nie mam tutaj żadnych limitów, bo to jest na tyle tanie, że nie ma to w ogóle znaczenia, a lepiej więcej niż mniej tak naprawdę, więc bardziej jest kwestia tego, żeby więcej czytać, bo ostatnio czytam odrobinę mniej niż zwykle, nadal czytam regularnie, ale trochę mniej. Dobra, a czytasz coś poza biznesową tematyką? Ostatnio nie. Czytam głównie te 10 książek biznesowych, które kupiłem. Przeczytałem też w międzyczasie jedną taką o inwestowaniu, ale poza tym nie za wiele, natomiast czasem odpalam sobie albo jakieś audiobooki, albo coś takiego, więc ja mam takie kilka jakichś serii, do których wracam. Więc na przykład Harry'ego Pottera, no to raz czytałem jak gdyby jako dziecko jeszcze, a później 2 razy słuchałem po angielsku całości i właśnie słucham ich wtedy po angielsku, żeby przy okazji trochę dalej sobie szlifować język. Tak samo przesłuchałem całego Wiedźmina po angielsku. To śmiesznie, no bo to polska książka, ale ja i tak znalazłem sobie po angielsku. Tak samo przesłuchałem sobie Pieśń Lodu i Ognia Martina, no tam dokąd jest, bo historia jest nieskończona i pewnie nie będzie skończona. Zobaczymy. Ale tak, więc czasem sobie puszczam takie rzeczy. Dune na przykład też podobnie sobie przesłuchałem po obejrzeniu pierwszej części filmowej. To ja nie znałem tej historii, więc musiałem ją sobie dokończyć, zanim wyszła druga część filmowa. Mega uniwersum, nie? Tak, bardzo fajnie i oczywiście przesłuchałem sobie drugi raz po drugiej odsłonie filmowej, więc ja też mam tak, że lubię wracać do pewnych rzeczy, szczególnie z tych takich bardziej dla przyjemności, to chociaż do tych biznesowych też wracam, więc nie mam takiego problemu, że... Czyli jest tak czasem, że przeczytasz książkę kilka razy? Zazwyczaj słucham, czyli raz ja na przykład raz ją przeczytam i potem już sobie słucham. Mniej więcej tak to u mnie wygląda. Jak mam po prostu w obu wersjach, to tak lubię robić i wtedy też więcej zapamiętuję. No, a w zasadzie z takimi fantastycznymi książkami, czy bardziej rozrywkowymi, to w zasadzie nie przeszkadza. Nawet jak się zapomni, to nawet fajnie. Jak się drugi raz słucha, to prawie jak nowa. Więc... Wolisz czytać po polsku czy po angielsku? Czy nie ma to dla ciebie różnicy? Nie ma większej różnicy. A jak miałbyś książkę po polsku i po angielsku, to którą byś wybrał domyślnie, jeżeli jest polska wersja? Zależy jaką książkę. Prawdopodobnie wybrałbym po angielsku, bo lubię te 2 pieczenie na jednym ogniu. Natomiast no, na pewno trochę wolniej czytam po angielsku niż po polsku. No i są takie książki, które są ciężkie. Chyba zacząłem 12 życiowych zasad Jordana Petersona po angielsku i to się ciężko czytało. To znaczy ja mam dosyć dobry angielski, ale tam jest ciężki w ogóle język. Po polsku też się to czytało. No nie powiem, że jakoś ciężko, to też jest względna rzecz. Dla niektórych jest ciężko, dla innych nie jest ciężko, ale no mi po prostu niektóre rzeczy no nie było takie proste, więc przerzuciłem się na wersję polską i w ten sposób tę książkę przeczytałem, więc też zależy to po prostu od książki. Natomiast te wszystkie biznesowe, które kupiłem, to kupiłem po angielsku, bo nie było polskiej wersji. Nie wiem, nawet część pewnie była, ale bałbym się też o przekład. Czy to będzie dokładnie to, co autor miał na myśli, więc jak mam taką możliwość, to często wybieram te angielskie. No, mam taki nawyk też od lat nastoletnich tak naprawdę, bo wtedy też jak gdyby już się zacząłem przestawiać na te angielskie książki i kupowałem je po to, żeby sobie poćwiczyć. Czyli na przykład czytałem Hobbita kiedyś tam dawno w gimnazjum jeszcze po polsku, ale później kupiłem go sobie po angielsku i przeczytałem po angielsku. Całą tą serię właśnie Martina, czyli tą Grę o Tron, no to też pierwszy raz czytałem po angielsku. I później jeszcze sobie też słuchałem po angielsku. Więc no, ten język angielski jest bardzo ważny i ja staram się go cały czas szlifować, bo to jest tak z językiem, że jak się go nie używa, to się zapomina, więc no, ja staram się nim otaczać. Natomiast na pewno po polsku bym czytał odrobinę szybciej. Hubert, powiedz mi, co robiłeś zanim założyłeś ten kanał na YouTubie i jakie w ogóle miałeś plany i jak one się zmieniły? Głównie się uczyłem i to był mój taki plan na siebie. Ja w zasadzie nie miałem jakiegoś konkretnego planu. Rodzice mi powtarzali, że trzeba się dobrze uczyć,
żeby dobrze zarabiać, więc dokładnie to robiłem. I mój plan był taki, żeby się dobrze uczyć. Miałem też taki wzór do pewnego stopnia w rodzinie. Jedyną osobą, która jakby miała taki, powiedzmy, nie wiem jak to dobrze ująć, to w jakimś stopniu sukces finansowy. Na pewno po prostu była bardziej majętna niż reszta rodziny. To była osoba, która była inżynierem i była po studiach. Więc ja po prostu poszedłem troszeczkę jego śladami, bo to akurat był mój wujek. On skończył technikum elektroniczne w Zduńskiej Woli, więc ja poszedłem do technikum elektronicznego w Zduńskiej Woli, a później po prostu studiował, jest inżynierem, więc ja też chciałem zostać, to znaczy taki był plan pierwszy, żeby zostać inżynierem. Ale w międzyczasie plan trochę się zmienił, bo już na końcu technikum czułem, że te kabelki to raczej nie jest mój klimat, że to w zasadzie od początku nie był mój klimat i chyba nie chciałbym kontynuować w tym kierunku. I to, co się wydarzyło, to jakoś w klasie maturalnej znalazłem takie ogłoszenie na Facebooku odnośnie pracy jako lektor w szkole językowej na zastępstwo. Po prostu w szkole językowej, w której ja się kiedyś sam uczyłem przez tam, nie wiem, rok czy dwa, wypadła jakaś nauczycielka, miała jakąś tam zdrowotną sprawę, już teraz nie pamiętam. A ty byłeś na tyle dobry z angielskiego, że... Nie wiedziałem, ale się odezwałem do właścicielki, która wstawiła to ogłoszenie, że jakby nie wiem, czy się nadaje, ale jakbym się nadawał, to chętnie mogę spróbować. I ona skonsultowała to z lektorką, która mnie uczyła tego angielskiego, no i powiedziała, że się nadaje. Dostałem pozytywną rekomendację. To też było tak, że skończyłem się uczyć w tej szkole językowej, bo już nie mieli dla mnie takiej grupy. To znaczy to było trochę zabawne, bo nas tam była 4 takich chłopaków, którzy po prostu w miarę dobrze ten język ogarniali. No i 2 z nich, oni byli ze mną w klasie w gimnazjum, później już byli w liceum, ja byłem w technikum. I oni poszli po prostu wcześniej na studia, bo byli po liceum, ja byłem rok dłużej po technikum, więc moja grupa się po prostu rozpadła i już nie było takiej grupy dla mnie, więc ten poziom angielskiego został po prostu za niski, no i chcąc nie chcąc musiałem skończyć swoją edukację w szkole językowej, ale właśnie na koniec tego roku się zwolniła taka pozycja, no i zostałem na chwilę, nie wiem, miesiąc, 2 miesiące, nie pamiętam już, nie na długo, ale na chwilę zostałem takim lektorem. Wróćmy chwilę do tego języka. Ile czasu ty się uczyłeś tego języka, że go się nauczyłeś ja się na takim uczyłem poziomie? Bardzo długo. Ja tak naprawdę już w podstawówce przyszedł taki moment, kiedy mnie mama zapytała, czy chciałbyś mieć dodatkowe lekcje języka angielskiego. No i ja głupi powiedziałem, tak, czemu nie? No i później się męczyłem. Co niedzielę przychodził do mnie taki pan Łukasz tam, on był chyba studentem wtedy albo uczniem, no w każdym razie nie były to jakieś duże stawki z tego powodu, nie był to jakiś nie wiadomo jak doświadczony nauczyciel, natomiast przychodził no i pracował ze mną nad tym angielskim i na początku szło to jako tako, po prostu byłem normalny, jeśli chodzi o ten język. Nawet na początku gimnazjum bym powiedział, że byłem raczej zwyczajny, czyli w takim ujęciu ogólnym, no to raczej słabe, po prostu ciężko by było z kimkolwiek się dogadać, bo ten system kształcenia w Polsce, jeśli chodzi o języki, nie działa za dobrze. No właśnie. Tak, ale w którymś momencie ja się przestawiłem, tak, że bardzo chciałem się nauczyć tego języka. To było jakoś tak, jak już mega się na te oceny nastawiłem i przycisnąłem, to ten język wtedy też przycisnąłem. I były takie wakacje na przykład, przez które ja miałem taką, nie wiem, książkę, mój tata sobie kupił język angielski w 4 tygodnie, no i ja co rano sobie otwierałem tę książkę i robiłem. Pamiętam nawet, że byliśmy na jakimś tam wyjeździe we Władysławowie czy gdzieś i tam miałem ze sobą tą książkę i codziennie była jakaś lekcja i ja te lekcje robiłem. Potrafiłem po prostu w wakacje wstawać i robić jakieś ćwiczenia z podręcznika i tego historii, bo miałem w sobie jakieś takie zaparcie. No i to popłaciło do pewnego stopnia, bo później już zacząłem się uczyć po prostu oglądając rzeczy, oglądając YouTube'a po angielsku, oglądając seriale najpierw z napisami angielskimi, w zasadzie najpierw nawet z polskimi jeszcze, a później dopiero z angielskimi, ale z tymi polskimi to tak jest, że to średnio działa, lepiej od razu wchodzić na angielskie.
Mój tata też miał takie materiały do nauki angielskiego ze słuchania. To jest taki pan, taki człowiek, który się nazywa A.J. Hogue, A.J. Hoge. Masakra, tutaj pokręciłem, ale no tak pamiętam ze słuchu, bo ja raczej go słucham, nie wpisuję. A można sobie znaleźć nawet jego jakieś materiały na YouTubie, on ma coś takiego, taką serię mini stories i tego typu historie i po prostu tłumaczy gramatykę jakby ze słuchu, więc to mi też sporo dało. No i też miałem te korepetycje, najpierw jak byłem właśnie w takiej, na początku podstawówki, potem jakoś miałem przerwę i w gimnazjum znowu wróciłem, to już pamiętam, że miałem te zajęcia, one tak, żeby były trochę po taniości, to były w grupie, trzyosobową mieliśmy taką grupę, przychodziliśmy do takiej nauczycielki z liceum, ja byłem w gimnazjum, natomiast tych dwóch chłopaków, którzy byli ze mną, no oni byli z liceum, nie? Więc oni byli 2 lata starsi i my chodziliśmy na te same zajęcia, więc już byłem na nieco wyższym poziomie niż reszta, no i dalej to już poszło tak naprawdę, czyli to słuchanie było jedną z lepszych rzeczy, które zrobiłem, jeśli chodzi o naukę języka. No później jak miałem 18 lat, to dostałem też taki wybór od rodziców, że mogą mi na 18 kupić albo samochód, co było no dość popularne, albo mogą mi kupić taki 2-tygodniowy wyjazd do Londynu, kurs językowy. No ja wybrałem ten kurs językowy, więc miałem też okazję taki kurs odbyć, było to fajne. Wow, tak? I wybrałeś kurs językowy, tak. Zajebiste. Ja chciałem się nauczyć, tak powiedziałeś. Myślisz, że to jest właśnie klucz? Że w pewnym momencie, bo powiedziałeś, że w pewnym momencie mi się przestawiło, ja chciałem się tego nauczyć i zupełnie inaczej poszło. Czy to jest klucz twoim zdaniem w ogóle do rozwoju czegokolwiek? Myślę, że tak. Albo trzeba to lubić, albo trzeba chcieć. Myślę, że to są takie dwie drogi. Czyli jeśli mamy takiego nauczyciela, który w jakiś sposób zaszczepi w nas to, że my chcemy się tego uczyć, to nawet nie musimy chcieć, on po prostu idzie. Myślę, że to jest ciężkie do osiągnięcia w warunkach szkolnych. Raczej tam nie ma po prostu do tego przestrzeni, ale być może mamy rodzica, który sprawia, że się chcemy tego uczyć, a być może my chodzimy gdzieś na jakieś zajęcia pozaszkolne i tam sprawią, że będziemy się chcieli uczyć i wtedy się nauczymy. No a jak nie, no to trzeba chcieć i po prostu trochę poświęcić na to determinacji. Ja próbowałem różnych metod, pamiętam jak wkuwałem po prostu ten słownik na pamięć, bo gdzieś usłyszałem, że ktoś tam w telewizji czy na internecie mówił, że teraz to młodzież jest taka miękka, ja jak się uczyłem języka tam jakiegoś, to po prostu siadałem przed słownikiem i się uczyłem, no więc ja też otworzyłem słownik i od literki A jechałem w dół. Co prawda chyba nawet do końca A nie dojechałem, bo widziałem, że ta metoda nie była sensu, bardzo efektywna, ale próbowałem, no i już, więc różne rzeczy testowałem. Co miałem pod ręką po prostu, co było dostępne, to robiłem. Ale też te pierwsze lata właśnie korepetycji, no to pamiętam, że nie były przyjemne, że to nie wspominam tego dobrze. Może zajęcia były fajne. Pamiętam, że tego pana Łukasza lubiłem, natomiast no, słyszałem po prostu, szczególnie latem mam takie wspomnienia, że otwarte okno, tam słyszę chłopaków, że się bawią na dworze, a ja muszę siedzieć przy angielskim. No, więc, ale akurat angielski jest jedną z tych umiejętności, która dała mi bardzo dużo. I myślę, że dzisiaj ta dzisiejsza młodzież już coraz bardziej go zna, natomiast mam nadal trochę też takich znajomych, czy którzy nie mówią po angielsku i myślę, że to jest bardzo duża minus, to znaczy to jest duża strata dla tych osób i myślę, że to jest jedna z tych umiejętności, która jest bardzo istotna, no i z tego, co uczą w szkole, to myślę, że angielski jest tak naprawdę najważniejszą rzeczą. Powiedziałbym, że angielski i matematyka to są dwie takie rzeczy, nad którymi bym się pochylił, ale prawdopodobnie jakbym miał wskazać jedną, to byłby to angielski. Okej. Staje się on standardem powoli wśród twojej grupy wiekowej, tak jak widzisz? Nie wiem do końca, bo ja nie mam tak dużo znajomych ze swojej grupy wiekowej. Jak robimy jakieś rekrutacje w firmie, no to tam jest napisane, że musi być angielski, więc raczej ludzie z angielskim się zgłaszają, więc tu mam troszeczkę taki zakrzywiony obraz. Ale zdarzają się też osoby, które się odezwą bez tego angielskiego, mimo że jest napisane, że ma być angielski, więc jakiś procent tych osób też musi być. Mam nadzieję, że jest jak najmniejszy i mam nadzieję, że
ten angielski będzie u nas jak najlepiej szedł, bo no tak jak mówię, uważam, że to jest ogromna przewaga, daje nam dostęp do wiedzy z zagranicy, której jest po prostu dużo więcej i no, w jakiś sposób też otwiera nam świat, więc angielski mega umiejętność. Dobra, powiedziałeś matematyka i angielski. Co z duchowością? Masz czas w ogóle na przemyślenia? Czy to jeszcze w ogóle nawet nie ten moment, żeby pomyśleć o filozofii duchowości? Byłem bardzo ciekawy tego tematu. Co w ogóle na to powiesz? Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Nie wiem, ja jestem mało duchowy. Ja nie... Jestem z natury chyba sceptykiem i jeśli chodzi o kwestie religijne, no to w zasadzie nie bardzo się angażuję i nie bardzo... Czy jesteś wierzący? Nie. Okej. Ale jesteś agnostykiem? Jak byś się nazwał? Czy jesteś ateistą? Nie wiem, jakie są definicje tutaj. To jest na tyle taki temat, nad którym ja za dużo się nie zastanawiam, w ogóle że... nie myślisz? Tak, tak. Dobra. A jaka jest różnica między ateistą i agnostykiem? Agnostyk to jest ktoś, kto wierzy, że może istnieć jakaś siła wyższa, a ateista to jest ktoś, kto w ogóle w to nie wierzy i bardziej to raczej jestem ateistą. Natomiast nie... Ja się śmieję, że dużo. najwygodniej jest tak, że dla ogółu jesteś agnostykiem, a dla bliskich znajomych ateistą, żeby nie musieć dyskutować za dużo. No. Ja nawet za dużo nie mam takich osób, które by chciały ze mną na ten temat dyskutować, ale też może to wynika z tego, że ja po prostu nie mam tu jakichś mocnych opinii. Okay. Ja jakby to jest jeden z tych aspektów, o których mówiliśmy, że jakby moje życie nie jest idealne, no to nie wiem, w aspekcie duchowym nie powiedziałbym, że mam tu jakieś problemy, ale po prostu to jest taki element mojego życia, który nie istnieje zbytnio. Tak bym to powiedział. To znaczy ja po prostu nie za bardzo się tym zajmuję. Myślę, że bardzo podobnie bym odpowiedział na to pytanie w twoim wieku. Myślisz, że to się pojawi z czasem? Bo zszedłeś od razu na wiarę, a duchowość to jest moim zdaniem dużo szerszy temat. To musiałbyś mi ją jakoś zdefiniować. Myślę, że w duchowości, filozofii jest coś dużo głębszego, co pozwala nam zapytać się siebie, dokąd tak na dobrą sprawę zmierzamy i jaki to ma cel, bo w pewnym momencie życia przyjdzie taka refleksja i chyba każdemu. To ja już miałem taki moment i chyba doszedłem do takiego wniosku, że nie ma tutaj jakiegoś wielkiego celu, ani jakiejś drogi, po której my musimy dążyć, a raczej jest po prostu tak, że sami sobie ten cel wyznaczamy. I ja tak naprawdę dosyć często myślę o tym właśnie, czy dobrze wykorzystuję czas, który mam na ziemi, jak górnolotnie by to nie brzmiało. Natomiast nie znalazłem nigdy czegoś, co miałoby
jakby w jakiś jednoznaczny sposób określić, jaki ten cel powinien być. Więc wydaje mi się, że każdy musi go sobie wyznaczyć samemu i już. Więc po prostu cieszę się tym, że jestem, ale wydaje mi się, że tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. A myślisz czasem o śmierci? Tak. Okej? Myślisz, że to jest, że myślenie o śmierci pomaga być bardziej efektywnym w twoim przypadku? Być może, ale nie powiedziałbym, żeby to była jakaś bardzo mocna, czy mocno napędzająca mnie siła. Raczej pomaga mi czasem w tym, żeby się nie przejmować. To znaczy nie przejmuję się bardzo, co inni myślą na mój temat. Wydaje mi się, że większość osób i tak po prostu they don't care, tak. A jak już, no to kończy się to wszystko tym, że i tak umrzemy. I w zasadzie, tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma to żadnego znaczenia. Jestem mrówką na ogromnym świecie, która swoim życiem tak naprawdę niewiele pewnie zmieni. I nawet te osoby, które zapisały się na kartach historii i w jakimś stopniu zmieniły wiele, to jak się nad tym zastanowimy, to tak naprawdę pewnie nie zmieniły aż tak dużo. Gdyby się nigdy nie pojawiły, to może świat wyglądałby diametralnie inaczej niż teraz, ale jeżeli odpowiednio daleko oddalimy nasze spojrzenie, to okaże się, że tak naprawdę to nie byłby aż tak bardzo różny. No właśnie tak. Trochę stoicka, uspokajająca myśl, ułatwiająca ryzykowanie, ułatwiająca podejście do życia w taki sposób, żeby robić to, bo tak na dobrą sprawę to będziemy tylko żałować tych rzeczy, których nie zrobiliśmy, a nie odwrotnie, tak? Może być też tak, że będziemy żałować tych, które zrobiliśmy, ale też z drugiej strony nie da się, wydaje mi się, tak przeżyć życia, żeby nic nie żałować. Chyba optymalne. Tak, żeby było optymalne. To jest po prostu niewykonalne, czyli raczej nie chodzi o to, co robimy, tylko żeby się pogodzić, że tak zrobiliśmy i tak jak zrobiliśmy jest okej. Czyli tak. Bardziej niż próbować optymalizować wszystkie nasze działania, żeby to była optymalna ścieżka, żebyśmy w pełni wykorzystali nasz potencjał, to po prostu trzeba trochę zluzować majty. Nie? No, za duża spina. Wydaje mi się wręcz, że optymalne życie nie będzie optymalne, bo może tak być. Nie będzie tam, wiesz, więc tych porażek, które będą tak rozwijać i tak dalej. Tak, więc wydaje mi się, że właśnie trzeba troszkę, tutaj znowu Miłosz Brzeziński, że guma powinna być trochę napięta, ale nie za bardzo. Czyli powinniśmy to inaczej. To jest to, co ja myślę. Nie chcę nikomu mówić, co powinni robić słuchacze, widzowie. Ja uważam, że ja powinienem trochę się napinać i naprężać, żeby robić różne fajne rzeczy, ale jak nie zrobię albo się nie uda, to trudno, bo tak naprawdę i tak to nie ma znaczenia. No tak, nie będziesz się wieszał. Bardzo zdrowe podejście. Mówiłeś, że masz super efekty w oszczędzaniu. Mówiłeś, że wybrałeś zamiast samochodu wycieczkę językową, Shopoba. Mam nawet lepszą historię, bo tutaj znowu jak poszedłem do gimnazjum, pierwsza klasa gimnazjum to była klasa, w której miałem najniższą średnią w całej swojej historii. Pierwszy raz nie miałem czerwonego paska, miałem średnią 4,5. I rodzice wpadli na taki pomysł naprawczy, który, nie wiem, z wychowawczego punktu widzenia nie wiem, czy to jest najbardziej optymalne i raczej nie polecam, natomiast u mnie się sprawdziło i być może ja też to zastosuję u swoich dzieci w przyszłości. Pomysł był taki, że jak w przyszłym roku będę miał z powrotem czerwony pasek, to mi kupią telefon za 1000 złotych. No więc oczywiście sprostałem wyzwaniu, zrobiłem średnią 5,0 i mogłem sobie wybrać telefon. No więc ja zapytałem rodziców, czy możemy się tak umówić, że ja sobie wybiorę telefon, a oni mi dadzą resztę z tego 1000. Więc kupiłem telefon taki z przyciskami, już wtedy smartfony były, raczej większość znajomych miało smartfony, natomiast ja sobie kupiłem taki z przyciskami za 300 zł i 700 zł sobie wziąłem i zaoszczędziłem. I ja jestem taką osobą, i już. Grubo. Dlaczego jesteś taką osobą? Nie, no spróbujmy to znaleźć. Ja myślę, że... Co się takiego wydarzyło? Myślę, że tak jak w przypadku na przykład zarabiania pieniędzy, to nie można się urodzić kimś, kto z natury zarabia dużo pieniędzy. To nie jest tak, że się rodzisz i zarabiasz. Ale możesz się urodzić tak, że jesteś oszczędny. Okay. I ja myślę, że to są pewne cechy charakteru,
które na to wpływają i widzę to po prostu różnych swoich rzeczach, czyli na przykład jak gram w gry, czasem, no teraz już nie gram, ale kiedyś grałem dużo, jak byłem młodszy, to lubiłem grać w gry. W co grałeś? W Call of Duty dużo grałem, w Cywilizację 5, w Heroesów 3. To jest gra, którą może dużo jakichś starszych osób No to ja grałem z rok temu. No ja grałem też rok temu, także tam czasem jak mnie najdzie ochota, ja mam zainstalowanych na laptopie Heroesów, oni są tacy, że nie kuszą mnie aż tak bardzo, żeby wejść, ale jak tam w jakiś moment mnie najdzie, że kurczę, może bym coś włączył sobie, to czasem mogą to być właśnie Heroesi. Tam jest taka w ogóle mapa, bo tak to by było za długo, ale jest taka mapa, która się nazywa... No nie pamiętam teraz, jest taka bardzo mała i startuje się od razu ze zbudowanym miastem, więc tam rozgrywka trwa, nie wiem, z pół godziny myślę, a jak się umie to zrobić, bo ja już na tej mapie grałem dużo, to tak naprawdę można w 15 minut tam rozpykać rundę i tak naprawdę mieć to z głowy. No ale mniejsza, z tymi grami, no to w niektórych grach się dostaje jakąś specjalną broń albo granaty na przykład. No to ja bym tych granatów nie użył nigdy. Dostaję ten granat i ja zawsze myślę, może będzie mi potrzebny za chwilę. I ja przechodzę całą grę i mam granat w ręce. Stamtąd. I już. Mam bardzo duży problem z tym, żeby... można poznać. Tak, Dobre. Myślę, że to może mieć coś wspólnego, jedno z drugim. Ktoś inny, dostanie granat i od razu i już. I nie ma granata, ale inni nie. W Soldier of Fortune, nie pamiętam, czy tam były granaty, ale dosyć brutalna gra, jak na tamte czasy. Ja akurat tej nie kojarzę, ale tak. No tam dało się odstrzelić człowiekowi 2 nogi, żeby jeszcze chwilę w powietrzu został. No, nie to była pierwsza tak brutalna gra, która powstała i została puszczona do dzieciaków. Nie? Kiedyś też inaczej to wyglądało z tymi grami. Dla dzisiaj ja pamiętam, jak wychodził pierwszy Wiedźmin. To był rok chyba 2007, jeśli się nie mylę. No więc ja jestem 98, miałem 9 lat i grałem sobie w pierwszego Wiedźmina i moi koledzy z klasy też grali w Wiedźmina. Zapraszamy do odcinka z Maciejem Szcześnikiem, który Wiedźmina tworzył. I ja myślę, że to nie jest gra przeznaczona dla 9-latków. Tam były takie karty, które się zbierało po spotkaniu pewnych pań na przykład i różne inne elementy, które były w jakimś stopniu wulgarne, przemocowe i tak dalej. Dzisiaj myślę, że to by nie przeszło. W ogóle ta gra by nie przeszła dla dorosłych osób, bo już są trochę inne standardy. Po prostu ten klimat myślę, że w pewnych miejscach był fajny, ale w 2024 roku tak by nie było to zorganizowane. Jak na przykład te karty. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, natomiast były tam takie karty, które się zdobywało za po prostu pójście do łóżka z jakąś bohaterką, więc myślę, że to jest coś, co w 2024 roku jest... No myślę, tak, staliśmy się bardziej poprawni politycznie. Mam wrażenie, że byliśmy dzicy. Przynajmniej za mojego pokolenia w ogóle nawet się nie myślało o takich rzeczach. Kurde. Dobry temat. Tak. Wracając do tego oszczędzania. Tak. Czyli mamy te 2 typy osób. Jedne mają granat i po prostu go trzymają do końca gry, drugie mówią, wow, mam granat i od razu już nie mają granatu, sprawdzają jak działa. I ja jestem tym drugim. Są też tego negatywne strony. Nie jestem w 100% pewien, czy to wszystko jest ze sobą połączone, czy można jakby kobieta wybrać by powiedziała, że jesteś sknerą po prostu. Może, ale do tego zaraz przejdziemy. Na przykład mam takie coś, że ciężko bardzo mi jest się pozbyć starych rzeczy. Nie wyrzucam. Niektóre osoby mają tak, że wiesz, po prostu mój tata jest taki. Jest oszczędny, więc nie mówię, że to jest jedno z drugim w 100% powiązane, ale wydaje mi się, że pewne cechy charakteru mogą to łączyć. I no, naprawdę bardzo ciężko mi się rozstać z jakimiś starymi rzeczami. Moja narzeczona musi tutaj mi pomagać dużo, żebym się ich pozbył. Więc to jest kolejny element. I jak to jest z tym wydawaniem? Ja znalazłem taką swoją ideologię i nauczyłem się, myślę, fajnie to sobie gospodarować i zarządzać tymi pieniędzmi, żeby nie być sknerą, bo są takie rzeczy, na które nie boję się wydawać i na przykład, no mimo że mieszkam w mieszkaniu, które jest w dodatku wynajmowane,
to mamy panią, która przychodzi i pomaga ze sprzątaniem, bo po prostu mi jest szkoda na to czasu, a nie chcę też, żeby moja narzeczona tylko sprzątała, a ja będę tam sobie książę po prostu siedział i nie wiem co, nie dokładał. Nie? Więc ja ogarniam po prostu to, żeby taka pani do nas przyszła, pomogła nam to ogarnąć i już, bo ja nie chcę na to poświęcać czasu. Próbowaliśmy teraz też cateringu. Przez kilka miesięcy byliśmy sobie na cateringu, więc można by też powiedzieć, że jedno czy drugie no to jest w jakiś sposób wydziwiactwo, że można żyć bez tego. No, chociaż catering dzisiaj już nie wychodzi tak drogo, patrząc na ceny zakupów, nie? Tak, to prawda. Ale jednak no jest to jakiś taki... Tak, upgrade. Tak, dla kogoś szczególnie, kto... Ja chyba ten catering odpaliłem no nie, chyba zaraz po studiach, już chyba nie byłem studentem. No ale to jeszcze zwykle ludzie z takich rozwiązań nie korzystają, może trochę później. Więc można by powiedzieć, że to jest w jakimś stopniu wydziwiactwo. Mam jeszcze jakieś inne takie rzeczy, na które nie żałuję i potrafię te pieniądze wydać. Nie jest też tak, że one są dla mnie wszystkim. Nigdy nie były i myślę, że nigdy nie będą, ale nie lubię wydawać pieniędzy na rzeczy, które są mi niepotrzebne. Czyli na przykład, jeżeli ja nie potrzebuję drogiego telefonu, bo nie widzę za bardzo różnicy, nie korzystam z różnych funkcji i tak dalej, to nie kupuję. Nawet jak ludzie mi piszą w komentarzach, żebym sobie kupił, to mnie nie interesuje, co oni myślą, bo ja się zastanawiam, co ja myślę, czy ja tego potrzebuję, czy ja tego chcę i tak dalej. Jak chcę, to sobie kupuję, jak nie chcę, to nie kupuję. Samochodu no może fajnie by było mieć nowszy, pewnie kiedyś sobie wymienię, ale ten na razie chodzi. Nie mam tak, że muszę co chwilę odwiedzać mechanika, więc zostaje ten i jest okej. Czyli framework jest jaki? Wydajesz pieniądze wtedy, kiedy możesz zaoszczędzić swój czas, tutaj to czuję, na pewno, gotowanie, tak. sprzątanie, to mi się rzuca w oczy i kiedy jeszcze? Ale też po prostu kiedy ja czuję, że to jest coś, co bardzo bym chciał. Czyli nie daję sobie wejść na głowę jakimś takim zewnętrznym rzeczom, że musisz już to zrobić, musisz już tamto. Nic nie muszę. Jak będę chciał, to sobie zrobię i kupię i tyle, a jeżeli nie chcę, to nie. I też z taką decyzją się wstrzymuję. Czyli nawet jak mam jakieś takie coś, co czuję, żebym chciał, no to się prześpię, to nie jeden dzień, tylko na przykład się prześpię miesiąc. Zależy jaki to jest duży zakup, ale no, dam temu chwilę odpocząć, czy na pewno to mi jest potrzebne. Bo bardzo często się okazuje, że coś kupujemy i tak naprawdę później nie używamy. Nie? Więc coś można bardzo chcieć, ale później się okazuje, że to nie do końca jest to. No w tym roku i w poprzednim też zacząłem już trochę więcej wydawać na wyjazdy, na podróże. Wcześniej przez kilka lat w ogóle nie podróżowałem. Po prostu byłem cały czas w domu, a teraz też jakby wydaję i jest okej. U mnie w pokoleniu było tak, że sporo ludzi, nawet w bardzo młodym wieku, typu liceum, końcówka liceum, właśnie wydawali praktycznie wszystkie swoje pieniądze na to, żeby mieć jakiś samochód, utrzymać go i mam wrażenie, że to było takie życie po to, żeby utrzymać samochód, bo tak w większości przypadków to wyglądało. U mnie też tak było. Okej. Dlatego ja bardzo często na swoich filmach mówię o tym, żeby samochodu nie kupować, jak nie potrzebujecie i wstrzymać się z tym, bo nawet jak rodzice kupią ten samochód, tak jak ja miałem taką możliwość, to tu akurat nie był jakiś bardzo przemyślany ruch z mojej strony, po prostu wolałem odbyć ten kurs językowy, co później zresztą mi się przydało bardzo. Bo myślę, że to też dało mi tą pewność, żeby tam się odezwać na bycie lektorem i tak dalej. Ale wracając, no to ten samochód jest po prostu dużym kosztem takim comiesięcznym, jeśli chcemy, żeby on jeździł, jeśli chcemy nim gdzieś pojeździć i tak dalej, no nie jest to najlepszy pomysł. Chyba, że za młodego jeździsz na Uberze, nie? Po nocach, nie? Tak, to jest inna opcja, ale tak dla większości osób raczej to nie jest najlepszy pomysł. I ja tak technicznie, no to żadnego samochodu nie kupiłem nigdy. Ten samochód, którym jeżdżę, tak naprawdę należy do moich rodziców i oni sobie kupili inny, nie potrzebowali dwóch przez jakiś czas, później kupili sobie inny i nie był im potrzebny, więc ja go tak trochę wypożyczyłem, ale nigdy nie oddałem, więc tak to trochę wyglądało. Natomiast no ten samochód w momencie, kiedy był kupowany, to kosztował ze 3000, nie wiem ile, 15 lat temu,
Może przesadzam, to mówię z głowy ale te liczby, ale jest tak długo. Tak, mogło. Bo tam ceny akurat były niższe niż teraz samochodów. Może przesadziłem z tym, ile lat jest u nas. Może z 10 albo 12. No nie wiem, tak nie pamiętam kiedy, ale bardzo dawno temu. Tak naprawdę w tym momencie to już nie ma za bardzo jakiejś wartości raczej emocjonalną. No, więc to tak wygląda u mnie i póki on sobie chodzi, to wszystko jest okej. I tu też zaznaczę, bo czasem ludzie mówią, że kurczę, głupi jesteś tym samochodem starym, jeździsz niewygodnie, pewnie się będzie psuł zaraz, coś tam. No i jakby się psuł faktycznie, jeżeli ja bym musiał wkładać czas w to, żeby ten samochód jakiś tam utrzymywać, żeby on działał, no to by nie miało sensu, to bym sobie kupił inny albo bym zrezygnował z samochodu, w zależności od tego przeanalizowałbym wtedy trochę swoje potrzeby, bo też nie chciałoby mi się po prostu szukać samochodu i kupować i wybierać, szczególnie, że ja się na tym zbytnio nie znam. Ale jakby się psuł, to bym zmienił. On jest o tyle fajny, że się nie psuje. Wydałem w zeszłym roku chyba 300 zł w wakacje na mechanika, bo coś tam trzeba było zmienić i poza tym nic się nie dzieje. On jeździ, jak dzisiaj miałem przyjechać do Warszawy, to przyjechałem i nigdy nie miałem tak, żeby mi tam, nie wiem, nie odpalił, nie dojechał, czy coś takiego. Jakby coś takiego się stało, no to zacząłbym się zastanawiać, bo z drugiej strony samochód, na którym nie mogę polegać, no to bardziej mi przeszkadza niż pomaga, a tu nie o to chodzi. Ale na ten moment działa i to jest to właśnie, o czym mówię, że bo mi dużo osób w komentarzach pisze, że powinienem sobie zmienić samochód, ale nie zmieniam, bo nie potrzebuję. I już, czyli tak bardziej nastawić się na to, gdzie jest nasz, co jest tym, czego my naprawdę potrzebujemy, czymś, co nam pomoże w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób, na jakiejkolwiek płaszczyźnie. A co jest czymś takim, że po prostu ktoś nas naciska, czy to społeczeństwo, znajomi, rodzice, ktokolwiek. I czy te marketing. Rzeczy, czy marketing po prostu, tak. To co musiałoby się stać, żebyś kupił Rolexa? Nie stać mnie na razie na Rolexa. Po prostu Rolex, musiałbym bardzo dużo mieć pieniędzy, żeby kupić Rolexa. Czyli to jest jedyny limitor. Nie mówię, że nie warto kupować Rolexów, po prostu to nie jest teraz mój priorytet. Jest kilka rzeczy, które kupiłbym przed Rolexem. Przede wszystkim dom, bo tak jak wspomniałem, mieszkamy dalej sobie w wynajmowanym mieszkaniu, więc gdzieś tam pomału się zastanawiam nad tym, żeby to zmienić. Okej. Wielu ludzi powiedziałoby w twojej sytuacji majątkowej, że stać ich na zajebisty samochód i stać ich na Rolexa. Dlaczego ty masz tutaj inny filtr? No bo mnie nie stać. Nie, no tak bardziej poważnie, no na pewno najpierw bym musiał sobie po prostu kupić odpowiednie mieszkanie albo dom. Tutaj w ogóle ze swoją narzeczoną mieliśmy dużo niezgody. Pewnie już byśmy mieszkali w jakimś mieszkaniu, ale właśnie narzeczona by chciała dom, ja bym chciał mieszkanie i tak trochę się nie mogliśmy dogadać. Ja też tam miałem takie sytuacje z kredytem, że przechodziłem z umowy zwykłej na JDG, później na spółkę ZOO i tak dalej, więc to ciężko jest załatwić kredyt i tak dalej, więc ten cały proces się mega długo przeciągał z tym, jak tutaj działać z tym mieszkaniem. No, ale w każdym razie najpierw musiałbym sobie ogarnąć ten temat, bo to jest coś, co musi być po prostu załatwione i już, dopóki nie będzie, no to nie ma Rolexów i nie ma fajnych samochodów. Psychika ci nie pozwoli. Nie, nawet to by mnie nie kusiło. Po prostu ja mam takie myślenie, że nie stać mnie po prostu. Jakbym miał dużo pieniędzy, to bym sobie kupił. I już. Rozumiem, jak najbardziej. Nie myślisz bardziej w kwestii nieruchomości, żeby kupić, wynajmować i samemu też mieszkać wynajmowanym? To jest bardzo fajny, to jest bardzo fajny pomysł i to jest pomysł, który matematycznie i jakby zdroworozsądkowo się bardziej spina tak naprawdę, ale w życiu wchodzą też kwestie emocjonalne i tutaj akurat moja partnerka nie bardzo jej pasuje takie rozwiązanie. No i już, trzeba z pewnymi rzeczami się dostosować. Ale ty byś ja już bym prawdopodobnie zrobił, ja już bym to miał zrobione prawdopodobnie. Okej. Dobra, to jest ciekawe. Hubert, jak ty byś dzisiaj siebie określił, kim ty jesteś? Z jednej strony jestem edukatorem, czyli uczę, może uczę to jest duże słowo, ale w jakiś sposób pokazuję, jak zadbać o własne finanse, jak oszczędzać przyjemniej, zarabiać więcej, inwestować mądrzej.
więc to jest jedna rzecz, taki popularyzator wiedzy o finansach, coś w tym stylu. A z drugiej strony no to jestem przedsiębiorcą. Trochę to słowo brzmi nad wyraz. Nie wiem, może ja mam tylko takie konotacje, ale dla mnie zawsze to było takie duże słowo. No ale jestem. No, to jest to, co zajmuje mi najwięcej czasu w ciągu dnia. Głównie właśnie pracuję nad rozwijaniem firmy, którą prowadzimy razem z moim partnerem biznesowym więc tak bym się określił. Nie no, myślę, że masz totalne, pełne prawo do tego, żeby się nazywać przedsiębiorcą. Hello. Czy twoja firma plus twój kanał AdSense plus współpracę to są twoje Nie mam za bardzo współpracy. Nie masz współpracy? Nie. Ale w ogóle ich nie miałeś? Miałem przez chwilę taką współpracę z XTB na takim bardzo luźnym warunkach, czyli po prostu miałem link afiliacyjny. I jak mówiłem o czymś, to można było się zapisać z tego linku i dostać jakieś... Ja dostawałem pieniądze, ale oni zamknęli ten program z tego względu, że tam KRS się przyczepił, że to może tak nie powinno być. I ja od tamtej pory żadnych współprac nie miałem. A wtedy też jak gdyby nie robiłem żadnych odcinków pod to był dla mnie takie dodatkowe coś, ale w tym momencie... edgy XTB w twoim przypadku, w przypadku twojego kanału. No właśnie bardzo dużo osób z mojej działki pracuje z XTB i część kanałów takich finansowych mówi wprost, partnerem kanału jest XTB, bam, i już. Z jednej strony mi to nie odpowiada, w sensie ja bym tak nie chciał na swoim kanale, bo to trochę wpływa na taką obiektywność. Z drugiej strony tak, XTB... bo to jest w twoim temacie. Tak. Nie? Z drugiej strony XTB ma po prostu w tym momencie najlepszą ofertę i robią bardzo fajną robotę z tym, żeby sprawić, żeby inwestowanie było tanie. Więc ja jakby osobiście polecam XTB i nie wstydzę się tego powiedzieć, nie mam z tego żadnych pieniędzy i już nie mam żadnego linku afiliacyjnego ani niczego innego, więc ja tak jak polecałem wtedy, tak polecam teraz, a jak przestaną, jak coś popsują, to przestanę i już, więc to była jakaś taka współpraca, ale na takich bardzo luźnych warunkach. Później XTB się odezwało, że chcieliby mi płacić na przykład za liczbę filmów, czyli że tam w miesiącu nagram, nie wiem, 3 filmy, gdzie będzie lokowanie, coś takiego. Powiedziałem, że słuchajcie, nie za bardzo. Wolę mieć taką pełną kontrolę, co ja tam sobie powiem, czy to będzie o tym, o tamtym i to mi odpowiada trochę mniej. No, więc nie nastawiam się zupełnie na tę współpracę i z tego tak naprawdę nie mam żadnej kasy. A mógłbym, bo tych współprac dużo się odzywa osób, bardzo dużo. I niektóre są fajne firmy, takie, które widać, że to nie są krzaki, bo dużo się też odzywa takich jakichś dziwnych rzeczy, ale odzywają się też naprawdę poważne, porządne firmy, które można by z czystym sumieniem polecić, ale no, tak jak mówię, nie jest mi to potrzebne. To jest ciekawe, bo mam wrażenie, że im większy kanał, tym mniej ma współpracy. Zresztą bardzo długo o tym rozmawiałem tutaj w odcinku z Kamilem Bolkiem, do którego zapraszam. On twierdzi, że większość takich naprawdę ogromnych twórców typu przychody z AdSense'a w rzędach, no nie będę konkretnych liczb mówił, ale no w przedziale między 30 a 60 tysięcy złotych miesięcznie mają główne założenie po prostu zero współpracy, bo jest to trudne, nie? Bo właśnie można wpaść na minę, można polecić nie to, co no nie wiem, no ktoś może zaliczyć jakąś wtopę, może być tak, że się odetniesz, nie wiem, no, że źle wpłynie to na twoją popularność, a rzeczywiście patrząc na ekwiwalent, jednak w Polsce nie jest to rozwinięte i patrząc na ekwiwalent reklamowy, to daje to mniej pieniędzy niż sam AdSense, a ma bardzo dużo ustaleń, restrykcji, kombinowania i tak dalej. Z tego co widzę, to w Stanach, bo oni są takim trochę benchmarkiem światowym do tego, jak to powinno się robić, większość takich znanych kanałów nie chce współpracować z firmami, gdzie jest właśnie jakiś konflikt interesów. Tak jak właśnie ty finanse plus XTB. I teraz, czy ty w ogóle nie myślisz o współpracach?
Myślisz, że w ogóle ich nie będzie? Czy nie ma ich teraz, a będą później? I właśnie, czy myślisz też o tym kontekście, czy da się na twoim kanale promować coś, żeby nie było konfliktu interesów, z czym byłbyś spoko? I czy w ogóle o tym myślisz na przyszłość, nie? Ja bym powiedział, że na zachodzie te współprace są dużo bardziej rozwinięte w takim sensie, że praktycznie każdy film to jest jakaś współpraca na większych kanałach i nie powiedziałbym, że jest tak, że nie ma konfliktu interesów, szczególnie przy tych finansowych. Znaczy nie mówię, że nie ma, tak. ale... Szczególnie na tych finansowych to jakieś tam rozwiązania typu właśnie brokerskie, jakieś brokerzy, maklerzy i tak dalej, to jest norma, że tam dostaniecie darmową akcję losowej firmy od tam 10 zł do 1000, 20 tysięcy i tam się wylosuje. Tak, więc są takie rzeczy. Ale to musi być, nie wiem, czy w Polsce by komisja gier i zakładów nie mam pojęcia jak to działa. Natomiast są takie właśnie rzeczy, są takie promocje też i w Polsce nie wiem, czy przypadkiem jest taka firma Freedom24, nie wiem, czy oni nie mają też jakiegoś takiego losowania dla nowych klientów, że też można dostać jakąś darmową akcję, ale nie jestem pewien, także nie cytujcie mnie proszę i prosiłbym, żeby Freedom24 mnie nie pozywało, jeżeli jest to informacja nieprawdziwa, nie jestem pewien. Może nie powinienem podawać nazwy. W każdym razie. Możemy wymutować. No, w każdym razie no takie coś na zachodzie to jest raczej standard, natomiast ja i w Polsce też tych współprac jest dużo. Jak spojrzy się na jakichś twórców właśnie tych finansowych, szczególnie takich, którzy mówią stricte o inwestowaniu, to oni raczej wszyscy mają jakieś linki afiliacyjne właśnie albo jest kilka takich firm, które można polecać. Myślę, że większość osób, czy duża część tych osób w Polsce ma to zrobione na takich dosyć sensownych warunkach, czyli tak jak u mnie, bo ja na przykład jak mówiłem o XTB, to zawsze też mówiłem o DM-BOŚ jako drugiej opcji, czyli jeżeli chcecie skorzystać z XTB, to tu są plusy XTB. Możecie z tego skorzystać, jak nie, to tu jest DM-BOŚ i możecie iść do DM-BOŚ. Z DM-BOŚ nigdy nie współpracowałem, więc to było dla mnie takie wyjście, które fajne. dawało mi furtkę, że to nie jest jakiś sponsorowany materiał, ja tutaj nie sprzedaję niczego. Jak chcecie, to załóżcie, ja wam mówię po prostu, jak to wygląda. Uważam, że to jest dobra oferta, ale jak nie, to tu jest druga dobra oferta i możecie iść tam. Tu nie mam żadnej pieniędzy. No to więc za każdym razem podobnie robił. Jak on robił porównania CRM-ów, to ze wszystkich miał afiliację, ale robią cały czas zestawienia CRM-ów, które są na tyle obiektywne, na ile się da. Tak, tak, no wiadomo. Więc tak, jeśli chodzi o tę współpracę, ale ja nie wiem, na razie nie planuję, nie myślałem o tym za dużo, ale też nie mam, ja jakby skupiam się głównie na prowadzeniu firmy, więc nie mam czasu tam ustalać, uzgadniać i tak dalej, więc właśnie, po prostu nie poświęcam na to czasu. Bo to jest czas, nie? Okej, czyli twoje główne przychody to jest dzisiaj firma i po prostu AdSense z kanału? Głównie firma. AdSense też jest, ale głównie firma, to jest zdecydowana większość, jak dobrze idzie, bo to też różnie bywa z firmą, wiadomo. Dobra. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jaki masz CPM, cost per mile na kanale? Nie. Okej. Jak mnie zapytasz o takie rzeczy, ja mógłbym sprawdzić i powiedzieć, ale telefon nadal leży tam, a w głowie tego nie mam. Mogę powiedzieć rekordowy, jaki miałem CPM, ale nie, bo znowu mogę przekręcić, kurczę, i nie pamiętam teraz, nie chcę pokręcić CPM-a z RPM-em, bo to jest znowu o połowę różnica, więc może lepiej nie, bo po prostu rzucę coś, co jest niepoprawne. A ile najwięcej na AdSense udało ci się zarobić w miesiącu? Delikatnie ponad dyszkę. To był ten najwyższy miesiąc i to było faktycznie bardzo dużo. Nie? Tak wcześniej miałem koło 5, taką jakąś normę i później na chwilę to wskoczyło sobie na dyszkę, a później spadło do 5, więc to, A po jakim czasie zarobiłeś, nie wiem, pierwszą trójkę z AdSense'a w miesiącu? Bardzo długo. Musiałbym sprawdzić, żeby powiedzieć konkretnie, ale szacuję, że tak ze 3 lata. Okej. No właśnie. Ja pamiętam, że przez długi czas to było 500 zł. Tak. I to było tak, że jakbyśmy policzyli sobie pracę na godzinę
nad kanałem, to były jakieś śmieszne pieniądze. To było kilka złotych, gdzie ja w pracy zarabiałem na przykład kilkadziesiąt, a później ponad 100. No nie, w przeliczeniu na godzinę to wiadomo. Ale w tym momencie, w tym miesiącu, powiedzmy, jeżeli tą dyszkę bym wykręcał na przykład z AdSense, to by się okazało, że miałem teraz takie wystąpienie za kulturę, wystąpienie ze sceny, jeśli się nie mylę, za które zgarnąłem chyba 3. I to mnie kosztowało cały dzień. Musiałem pojechać, dojechać na miejsce, wcześniej jeszcze przygotować prezentację, dać tą prezentację i wrócić sobie do domu. Więc tak naprawdę cały dzień z życia, plus jeszcze trochę tak naprawdę na prezentację. I to za coś takiego skasowałem wtedy 3. To dużo bardziej się opłacało po prostu poświęcić ten czas na nagranie jakiegoś jednego czy więcej filmów, nie? Więc... No tak, ale tam też była idea, bo to były młodzi ludzie. Tak, ja jakby bardzo chciałem... przedsiębiorczości, tak? Tak, więc to było dla mnie bardzo fajne. I w ogóle super, że wziąłeś za to kasę, to znaczy... Nawet później brałem więcej, więc to jest taki przykład. No miałem chyba też taką współpracę za 7, jeśli się nie mylę, coś podobnego. Więc czasem takie występy się zdarzają, ale no ja znowu nie mam żadnej oferty, nie reklamuję tego. To jest tak, że czasem po prostu ktoś się odezwie. Dzień dobry, panie Hubercie, podoba nam się nasz kanał, pana kanał, chcielibyśmy coś tam. I to też jest tak, że ja dużej części takich maili po prostu nie czytam, więc też trzeba mieć szczęście, żebym je odczytał. Bo tych współprac jest bardzo dużo. Czasem ludzie tego nie wiedzą. Ostatnio gdzieś tam napisałem napisałem, że nie biorę tych współprac i nie wiem, 99%. I ktoś tam napisał w komentarzu, że żeby było 99%, to musiałbyś chociaż 100 takich propozycji dostać. Ja mówię, kurczę, 100 propozycji to ja dostałem w ostatnie 2-3 miesiące. Co prawda większość z nich, myślę, to są takie jakieś krzaki, ale one gdzieś tam też zaśmiecają po prostu tą skrzynkę i trzeba je uwzględnić. Więc ja dużej części po prostu tych maili może mi coś przeoczyć. Jak ktoś chciałby jakieś współpracę organizować, to można uderzać na więcej niż jednym kanale, czyli tam, nie wiem, na Instagramie napisać, na maila, gdzieś jeszcze jest największa szansa, że trafi. Chociaż jak ktoś jest poważny, to staram się czytać i czasem odpisać też na takie jakieś propozycje. Jakiego kanału używasz do komunikacji, gdzie ludzie mogą się do ciebie odezwać? Rozmawiasz z nimi aktywnie? Czy tego jest tyle, że się nie da? Za dużo, tak. Także mam wszystkie kanały są otwarte, można pisać na maila, można pisać na drugiego maila, z którego wychodzi newsletter, można odzywać się poprzez Instagrama, część osób pisze na LinkedInie, tam mam bardziej takie tematy biznesowe, to znaczy konkretnie tego YouTube'a dla biznesu. Więc można pisać wszędzie. Tego LinkedIna sprawdzam, bo tam faktycznie rozmawiam z ludźmi, którzy mogą być potencjalnie klientami. Także prosiłbym, żeby dalej tam się odzywały raczej osoby. Żeby i koniec. Tak, I na LinkedInie też będzie zapchane. A na Instagramie jest dużo osób po prostu, które... dużo jest takich wiadomości po prostu. Cześć, oglądam kanał, mam pytanie, mogę zapytać? I dużo jest takich, nie? W sensie kilka dziennie, tak. Nie da się na to odpowiadać. Po prostu musiał siedzieć i odpowiadać. Powiedziałeś o tym, że na komentarze odpowiadam i faktycznie staram się odpowiadać, ale to też jest tak, że ja czasem zazwyczaj na te nowe komentarze nie odpowiadam i czasem jest tak, że wejdę na jakiś stary film i zobacz, tu nie odpowiadałem. Dobra, to jak będę miał chwilę, usiądę i odpowiadam. I tam na przykład można mieć tak, że już po roku jest nagle tak, dzięki za komentarz, fajnie, tu ktoś zadał pytanie, ja mu odpowiadam, nie, ale to rok minął, więc po prostu nie mogę też sobie pozwolić na to, żeby tylko siedzieć i odpowiadać na wszystko i tu odpisywać na komentarze, tu na wiadomości, tu coś tam, bo to by mi zajęło za dużo czasu. Także prosiłbym, jeśli ktoś do mnie kiedyś pisał, żeby się nie obraził na mnie, po prostu tych wiadomości jest bardzo, bardzo dużo. I ja wiem, że fajnie by było jakby nasz jakiś, ktoś, kogo oglądamy w internecie, nie chciałbym sobie tutaj dodawać idol, czy autorytet, czy coś takiego, po prostu ktoś, kogo oglądamy w internecie, fajnie by było jakby nam odpisał i ja czasem komuś odpisuję, ale nie dam rady odpisać każdemu, więc czasem to nawet nie chodzi o to, co jest w wiadomości, tylko po prostu jest szczęście, że akurat jestem na telefonie, akurat mi teraz wyskoczyło, akurat sprawdziłem, akurat miałem 2 minuty, odpisałem, poszło. A czasem są też takie pytania bardziej skomplikowane, że ktoś mnie pyta, słuchaj, mam taką i taką sytuację życiową, mam takie i takie problemy, coś tam.
I ja bym naprawdę musiał dużo czasu poświęcić, żeby po pierwsze się zastanowić, jaki tutaj można plan działania wykombinować i co zrobić. I czasem też odpisuję, ale często nie odpisuję po prostu dlatego, że to by za dużo zajęło czasu. Nie? I chciałbym pomóc, ale nie mogę każdemu z osobna pomóc. I już. No, Więc po to też kanał. tak, im więcej jest tych wiadomości, tym jest ciężej. Niestety. Bo tak jak mówię, fajnie by było, jakbym każdemu mógł odpisać, ale to jest fizycznie niemożliwe. I rozumiem też, jak ktoś mógłby napisać i pomyśleć, kurde, tu gwiazdor mi nie odpisuje, poprzewracało mu się w głowie. Ale to nie tak, także przepraszam, jeśli ktoś się poczuje urażony, nie jest to zła wola i jakbym mógł magiczną różdżką każdemu odpisać, to bym odpisał, ale po prostu nie mogę na to tyle czasu poświęcać. Dobra, początki, założenie biznesu. Kiedy powstała wasza agencja i jak w ogóle to się stało? Bo mówisz, że to twój obecny wspólnik odezwał się do ciebie. Zgaduję, że przez to... Nie do końca. No, okej. To było tak, że on założył firmę, myślę, 4 lata temu, tak z zgoła licząc. I ja doszedłem na pewnym etapie, już rok czy kilka miesięcy po tym, jak firma została założona. Było wtedy, tak naprawdę był Grzegorz, mój wspólnik, i jeszcze 2 pracowników, więc ja byłem 3. pracownikiem. I poznaliśmy się tak, że Grzegorz wrzucił ogłoszenie na Facebooku, znowu, czyli tak jak z tym lektorem to był Facebook, to tutaj też na jakąś grupę wrzucił ogłoszenie kogoś, kto zna się na prowadzeniu YouTube'a. Ja miałem swój kanał, więc mogłem coś o tym powiedzieć. Co prawda kanał był malutki, bo wtedy miał chyba z 5000 subskrypcji, no po prostu się uczyłem w trakcie prowadzenia go, ale też byłem po kursie YouTube'a od Grzegorza Pietrasa. Nie przekręciłem chyba nazwiska. Nie, tak. Znam. Więc byłem w jakimś tam stopniu, miałem kwalifikacje do tego, a umówmy się, że to jest taka wiedza, której mało kto ma. Do tego trzeba było bardzo dobrze znać angielski, co jakby już o tym rozmawialiśmy, że jestem niezły, zawsze można być lepszym, ale daję sobie radę. Więc to były jakieś 2 wymagania. No i się odezwałem po prostu. I co ciekawe, za pierwszym razem gdzieś tam wymieniliśmy kilka wiadomości, ale tak w zasadzie do niczego się nie doszło. Ja wtedy jeszcze pracowałem w nieruchomościach. W sumie napisałem, że tak nie mam aż tak dużo czasu. Grzegorz napisał, że potrzebuje kogoś, kto ma więcej czasu i tyle. I tak naprawdę na tym się zakończyła nasza rozmowa. Ale po jakimś pół roku zobaczyłem znowu taką samą wiadomość o tej samym stanowisku. I napisałem drugi raz i mówię, słuchaj, już nie pracuję w nieruchomościach, może tym razem się dogadamy. No i się dogadaliśmy. I zaczęło się od tego, że zostałem zatrudniony do tego, żeby robić takie SEO, czyli Search Engine Optimization właśnie pod YouTube'a. Do tego komunikacja z klientami i takie zatwierdzanie miniaturek, coś w tym stylu. Wymyślanie koncepcji plus właśnie współpraca z grafikiem i gdzieś to się rozwijało w trakcie, to znaczy dochodziły nowe rzeczy, bardziej takie zarządcze, później doszła do tego tematy rekrutacji, tych osób też się zrobiło więcej i tak dalej, i tak dalej. Więc to moje stanowisko ewoluowało, ja się nie bałem nowych rzeczy, wręcz przeciwnie. Starałem się jak najbardziej tutaj nauczyć nowych rzeczy i wziąć na siebie coraz więcej. Do takiego momentu, gdzie w pewnym stopniu tak się podzieliliśmy, że Grzegorz głównie odpowiada za tą część pozyskania klienta, czyli marketing i sprzedaż, a ja odpowiadam za tak naprawdę wszystko inne i oczywiście te nasze światy się trochę... że jest w ogóle odwrotnie, no? Nie. Ekstra. Te nasze światy się przeplatają, czyli ja tam wiem, co się dzieje w marketingu i sprzedaży i też daję jakieś sugestie i razem coś kombinujemy. I tak samo jest, że Grzegorz dalej ma jakby input do tych rzeczy operacyjnych, ale mamy jakiś taki z grubsza podział, który mniej więcej tak wygląda. Jak on jest ostry właśnie, bo powiedziałeś, że on jest z grubsza. No myślę, że obaj mamy coś do powiedzenia w obu tych kwestiach, ale no widać, że jedna osoba głównie się zajmuje jedną rzeczą, a druga osoba głównie drugą rzeczą. Czyli ja się głównie komunikuję z zespołem, ja zatrudniam zespół, ja kontroluję jakość, a Grzegorz głównie prowadzi rozmowy sprzedażowe, tworzy kampanie marketingowe i tego typu rzeczy. Nie? Czyli tak jakby nie wchodzimy za dużo w swoje
jakby te obszary, tak. Bywają konflikty gdzieś na styku? Nie za bardzo. Okay. Nie mamy za dużo konfliktów. Myślę też, że jakoś tak się połączyliśmy, że mamy w miarę spójną wizję i obaj chyba też mamy do siebie nawzajem zaufanie na tyle, że jak Grzegorz mówi, słuchaj, ja bym to zrobił w ten sposób, to ja mówię okej. Jak ja mówię, słuchaj, ja bym to zrobił w ten sposób, to on mówi też okej, jeżeli mamy jakieś takie przekonanie. Więc nie mamy za dużo konfliktów na tych punktach stykowych. Raczej częściej prosimy się nawzajem o pomoc. Czyli czasem Grzegorz powie, słuchaj, zrobiłem takie coś, zobacz, co o tym myślisz. Ja mówię, no wiesz, tu bym zmienił trochę to, trochę tamto. Albo innym razem ja mówię do Grzegorza, słuchaj, miałem taką rozmowę, nie wiem, czy ona najlepiej poszła, możesz tu sobie tam, nie wiem, obejrzeć nagranie, daj mi jakiś feedback, co byś zrobił inaczej, albo może na następną taką, wejdźmy sobie razem, może pójdzie nam sprawniej i lepiej. Spoko. Dobra, i jaki macie dzisiaj przychód roczny, ile macie ludzi? Spróbujmy gdzieś umiejscowić tą firmę. W ogóle, czy ona jest na tyle młoda, że jeszcze ten przychód roczny nie powie nam dobrze, w jakiej jest kondycji, jak ona w ogóle rośnie? W zeszłym roku tego przychodu rocznego było prawie 1,5 miliona. Więc to jest taka wielkość. Spoko. Mniej więcej 50% jest marży, czyli no mniej więcej tak to, tak to wygląda. Ile jest ludzi sumarycznie? Kilkanaście. Ciężko mi powiedzieć tak na... Dokładnie, bo jest kilka takich osób, z którymi współpracujemy trochę zewnętrznie, tak, szczególnie po tej części marketingowo-sprzedażowej, że tam czasem coś się zmienia. Natomiast to jest takie górne kilkanaście, tylko też trzeba wziąć pod uwagę to, że większość tych osób nie jest zatrudniona na pełny etat. No właśnie. Czyli jakbyśmy podzielili ten przychód na liczbę osób, to on by nie był taki duży, ale to wynika z tego, że większość osób nie pracuje na pełny etat, tylko jest trochę z doskoku. Czyli na przykład ktoś ma studia, ale po południu pracuje u nas. Z tego względu, że większość naszych klientów jest ze Stanów Zjednoczonych, to czasowo to nie koliduje, bo oni śpią wtedy, kiedy jest nasz poranek. Więc to sobie może fajnie działać. Część osób ma też pracę jakąś etatową, czyli mamy na przykład Tomka, który na co dzień jest programistą, ale po godzinach jest u nas też montażystą. I może się to wydać dziwne, że może lepiej by było mieć taką osobę, która jest tylko i wyłącznie u nas i zawsze jest dostępna, ale to wbrew pozorom nie jest wcale takie optymalne, bo taki jeden montażysta może pracować nad jedną rzeczą, tak? On może mieć jeden film naraz, więc jak my mamy więcej taśm po prostu produkcyjnych, to większe znaczenie ma to, żeby tych taśm było więcej, niż żeby była jedna osoba, która tylko robi dla nas, bo jesteśmy szybciej w stanie wypuszczać filmy. I to ma duże znaczenie dla naszych klientów, żeby to było, ten turnaround time był jak najmniejszy i z tego powodu większe znaczenie ma dla nas, żeby mieć więcej tych osób, żeby to szybko wszystko wychodziło i równocześnie, żeby można było pracować nad różnymi projektami, bo to jest też tak, że na przykład taki materiał w 4K na niektórych sprzętach się może renderować 2 godziny na przykład. No i w tym czasie taki montażysta nic nie zrobi. To znaczy po prostu wciska render i to się mieli i on nie może pracować nad niczym innym. On po prostu nie ma nic do roboty. Więc jakbyśmy mieli jednego takiego montażysty, czy 2, czy nawet 3, no to jest mało. Musimy mieć więcej. I dlatego oni są... Ile osób montuje w sumie dla was dzisiaj? Jakbyś miał określić? Mniej więcej? 6. Okej, sporo. Fajnie. Część osób też doszła, bo mamy w ofercie takie shorty premium, czyli takie, które mają bardzo fajny montaż. To też właśnie przyszły jakby bardziej do tych shortów, ale ich od razu zaangażowaliśmy też do longów i montują też longi, więc ma sens to, żeby tych osób było więcej. To jest też lepsze, jak są urlopy jakieś, jak się ma jednego takiego montażystę, który robi to cały dzień po prostu, no to jak on znika, to jest duży problem, a jak my mamy ich 6, to nawet jak ktoś... To się tym żongluje. Tak. Więc ma to dużo plusów. I jacy to są ludzie? Już wiemy, że muszą mieć perfekt angielski, bo praktycznie tylko z zagranicznym klientem współpracujecie. Nie powiedziałbym, że perfekt, ale dobry albo bardzo dobry. No nie mogą literówek na pewno robić, bo często jest tak z angielskim, że ludzie
radzą sobie z pisaniem, radzą sobie z czytaniem, ale mają problem na przykład z mówieniem. No więc od montażystów nie wymagamy tego, żeby mówili, mają po prostu nie robić błędów, tak, żeby było ich przynajmniej jak najmniej, bo zawsze się coś znajdzie, no to dzisiaj ale mamy ten też próg quality. łatwo przeskoczyć właśnie, bo jest tyle narzędzi, które mogą ci Tak, więc jak ktoś to, umie to robić w ten sposób, to też jest spoko. Ja tego tak naprawdę szczerze mówiąc nie sprawdzam. Jasne. Jakby było za dużo błędów, tak, to po prostu byśmy musieli coś o tym, no po prostu taka osoba by się nie nadała, w ogóle byśmy jej nie zatrudnili. Dobra, co z innymi kompetencjami? Czy to są ultraspecjaliści w swojej niszy, czy wy ich szkolicie, czy macie jakiś super przemyślany transfer wiedzy z was albo z innych specjalistów na nich? Jak to wygląda? Czy to są gotowi ludzie, których, wiesz, zatrudniasz? W dużej mierze to są prawie gotowi ludzie, czyli no pierwsze, na co patrzymy, to jest portfolio i nie interesuje mnie aż tak bardzo, tam zajrzę, ale nie interesuje mnie aż tak bardzo CV. Najbardziej mnie interesuje w przypadku montażystów czy grafików to, co oni faktycznie zrobili, więc to jest jedna rzecz, na którą patrzymy i to jest mega istotne, bo ten skill jest ważny, ale też my go szlifujemy, to znaczy mamy spotkania dla montażystów, oni sobie wchodzą razem ze mną, omawiamy ich najlepsze prace, co zrobili fajnie, co zrobili gorzej, to jest mega super, bo tak, bo oni wtedy mogą bardzo szybko kopiować różne rzeczy, czyli tu ktoś wprowadził na przykład kamerę 3D, wow, zobaczcie, fajna kamera 3D, ja patrzę, za tydzień już wszyscy montażyści robią kamerę 3D, bo oni jeden od drugiego kopiują te rozwiązania, oni sobie wysyłają te projekty. Po prostu macie tutaj, macie repozytorium właśnie takich projektów z taką wiedzą? Mamy, tak. Okay. Macie wspólne wiki firmowe, gdzie gromadzicie całą wiedzę firmową? Nie. To znaczy mamy po prostu foldery, w których pewne rzeczy są umieszczone. Nie nazwałbym tego wiki, to by było trochę za dużo, ale mamy takie foldery, gdzie są różne fajne asety, z których można korzystać. No i też jest taka przyjemna atmosfera pod tym względem, że jak coś nie działa, coś nie wiemy jak zrobić i tak dalej, to mają ci montażyści po prostu taki swój wspólny kanał, gdzie piszą: ej, słuchajcie, nie mogę zrobić takiego efektu, jak to się robi? A nie, to jest proste, tak, robisz, tu masz jakiś tam aset, bum, zrobione. Nie? Super. I to obsługujecie wszystko na jakimś Slacku, tak? Tak, wszystko, całą komunikację robimy sobie na Slacku. Fajnie. No, ale druga rzecz, bo jedna rzecz to są skille. Jeszcze tylko się zapytam, wszyscy działacie na jednolitym systemie typu DaVinci? Tak, tylko na Premierze. Na Premierze. Na Premierze. Okay, tak, wszyscy są na Premierze. Czasem jakieś efekty się robi gdzieś indziej. Już czaję, bo wy jesteście z zagraniczny język. Okej, dobra, już czuję wybór. No, dobra. Okay. Więc tam teraz chyba na DaVinci już też jest taka funkcja, że że można podstawić napisy po prostu, ale to był taki nasz domyślny. To dojdzie niedługo do tego, że Premiere Pro, ale też część rzeczy się wrzuca do After Effectsa i w After Effects się robi, oni mają takie bardziej złożone to środowisko i pewnych rzeczy można korzystać. Nie wiem, czy na pewno asetowo rozwinięte, ale nie wiem, czy w sensie w DaVinci to ich rozwiązanie kompozycyjne jest po prostu inne. Typowo ich, ale mega ciekawe. Ja nie pracowałem nigdy na Premierze, więc z osobistego punktu widzenia nie mam porównania, bo ja jak montowałem jeszcze swoje filmy, to montowałem je sobie w DaVinci, właśnie bezdarmowy. Ale później jakby u nas wszyscy działali zawsze na Premierze, więc to jest też o tyle fajne, że można te asety sobie wymieniać i raczej patrzymy na to, żeby ta osoba pracowała na Premierze. Zdarzało się wyjątki, ale raczej Premier. Więc głównie Premier, ale druga rzecz, na którą patrzymy poza samym skillem, to jest też takie podejście do pracy i podejście w komunikacji, no po prostu takie, nie mam lepszego słowa na to niż podejście. To jest ważne dla nas i patrzymy na to i jak u kogoś nam nie do końca pasuje to podejście, to prawdopodobnie nie będziemy pracować tak. Co sprawdzacie i jak sprawdzacie w tym podejściu? To jest raczej coś takiego trochę płynnego, czyli bierzemy kogoś testowo, bierzemy go na miesiąc, pracujemy z nim i patrzymy, czy on kulturowo pasuje do firmy, czy nie. Jak nie pasuje, to nie ma sensu się męczyć, że tak powiem. Taka osoba może świetnie pasować do innej firmy, nie do naszej, więc byłoby grzechem z naszej strony trzymać taką osobę w miejscu, w którym ona by się czuła nie najlepiej, a z drugiej strony, że my byśmy się czuli z nim nie najlepiej. Więc po prostu jak widzimy, że to nie jest do końca fit, jeśli chodzi o to, jakie ta osoba ma podejście do pracy, do życia, do tych tematów, to
nie pracujemy z taką osobą. Fajnie, że ty użyłeś słowa kultura. Właśnie nie chciałem ja go używać i zastanawiałem się, czy to już jest właśnie moment, w którym czujesz, że ta kultura się rzeczywiście tworzy. No my pracujemy nad kulturą organizacyjną, świadomie, tak. Zajebiście. Mamy takie spotkania całego zespołu, gdzie mamy też stworzoną misję, wizję, cel, mamy określone wartości, którymi się kierujemy co tydzień. One są powtarzane, zespół to sobie czasem mówi z pamięci niektórzy, czasem odczytuje, zależy kto, natomiast gdzieś to cały czas próbujemy odświeżać. Są też takie coś, co wprowadziliśmy. Podzielisz się tymi wartościami? Tak, oczywiście. Pierwsza wartość, nie powiem, jakiej są kolejności, natomiast wymienię wszystkie. Jedna z nich to jest na pewno... Dobra, sekundę, bo teraz mi wyrzuciłeś, muszę sobie je przypomnieć. Pierwsza z nich to jest dążymy do znakomitości, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. I szczególnie w tej YouTube'owej działce, która cały czas się rozwija, widzieliśmy na samym początku działania firmy, że niektóre osoby po prostu stanęły na pewnym poziomie, który był fajny, ale na przykład za rok on już nie do końca był fajny, bo cały czas te trendy montażowe i to, co się dzieje na YouTubie, to się zmienia i my musimy razem z tym żyć i się dopasowywać do tego, iść cały czas do przodu. Tak naprawdę jedna rzecz, że to się zmienia, ale w dużym stopniu to się zmienia na lepsze, czyli nie tylko trzeba się zmienić, ale jeszcze się trzeba poprawić, nie? Więc tu nie można stanąć w miejscu. Cały czas się pojawiają nowe tutoriale odnośnie rzeczy montażowych, odnośnie rzeczy do miniaturek i ten poziom idzie w górę, więc my nie możemy stać w miejscu, bo inaczej tak faktycznie byśmy się cofali. Druga rzecz. Problemy rozwiązujemy samodzielnie albo konsultując je ze współpracownikami. Mieliśmy też na początku prowadzenia firmy takie sytuacje, że tak naprawdę wszystko, jakikolwiek problem to był do mnie. Coś nie możemy załatwić, Hubert, nie mogę załatwić. I ja różne takie problemy rozwiązywałem, ale chcieliśmy wprowadzić trochę więcej takiej samodzielności, i też pojawiło się więcej osób na równoległych stanowiskach, czyli jak tych montażystów jest 6, to z pewnymi kwestiami tak naprawdę oni sobie nawzajem lepiej pomogą, niż ja mogę im pomóc, więc lepiej, żeby takie rzeczy po prostu konsultowali ze sobą, czyli hej, nie mogę tutaj wyrenderować jakiegoś materiału, mam jakiś błąd, nie wiem o co chodzi. To można wysłać do mnie, ale tak jak ci wspomniałem, ja na premierze nie pracowałem. I czasem ja byłem w stanie rozwiązać takie rzeczy, googlując, coś tam szukając i tak dalej, ale to nie za bardzo ma sens. Szczególnie później, jak tych osób jest więcej. Więc pierwsze co, to próbujemy samemu sobie to wpisać w Google, zobaczyć o co może chodzić. A jak w 5-10 minut nie uda się rozwiązać problemu, to zapytać innych montażystów i dalej sobie samemu próbować go rozwiązać, bo jest duża szansa, że po prostu współpracownicy, czyli osoby na podobnym stanowisku, też może kiedyś już mieli ten błąd i oni powiedzą, słuchaj, to musisz tu zmienić na to i będzie ci działać. I już. Więc to jest druga rzecz. Trzecia wartość. Zmiany. Zaraz. To jest fajnie ujęte. Dobra, przypomniała mi się inna. Szybkość jest kluczowa i przesądza o sukcesie, ale nie uratuje słabej jakości. Okej. Tak, czyli ta jest taka podwójna. Nie wiem, czy to jest zgodne ze sztuką, że tak powiem, bo może powinna być pojedyncza, ale ona jest taka podwójna, bo z jednej strony ta szybkość jest bardzo, bardzo istotna w naszej branży. Tak jak ci już wspomniałem, że ten turnaround time jest istotny dla naszych klientów, ale z drugiej strony nawet jak będziemy szybcy, ale będziemy kiepscy, to nic nie da. To znaczy nawet takie drobne rzeczy, czyli na przykład literówka. To jest coś, co z punktu widzenia montażysty to jest bardzo mały błąd. Jak weźmiemy pod uwagę jego skilla, to co on tam zrobił, napracował się, tu zrobił jakieś rotoskopy, coś tam, piękny zrobił montaż i zrobił literówkę, która po prostu kliknął nie ten klawisz. Ale to psuje całą jakość mocno. Więc z jednej strony szybkość jest bardzo ważna, ale z drugiej strony przede wszystkim jakość. Czasem trzeba jakiś tutaj znaleźć kompromis, ale ta wartość nam mówi, że raczej w kierunku jakości niż szybkości. Nie, super, że to jest podwójne, bo powiedziałeś, że nie wiesz, czy to jest zgodne ze sztuką. Te wartości mają pomagać wam w pewnych wyborach, więc moim zdaniem jak najbardziej. Tak. Ostatnia wartość,
nowe wyzwania przyjmujemy z entuzjazmem i traktujemy je jako okazję. I to jest też wyjęte z praktyki, bo mieliśmy po prostu takie doświadczenie, że zdarzały nam się osoby, które miały takie negatywne podejście, jak trzeba było coś zrobić inaczej, klient miał jakieś tam swoje życzenia i preferencje i ja mam taką mentalność, tak też wywieram taki wpływ na zespole, że o kliencie nie mówimy źle, to znaczy ja mam taki pomysł, że klient cały czas nas słucha i on widzi wszystkie wiadomości, więc można go skrytykować, bo czasem trzeba, jeżeli klient ma jakieś po prostu dziwne pomysły, ale w taki sposób, który jest kulturalny, jakby on to zobaczył, to nie odbierze tego, nie obrazi się po prostu, nie? Czyli można napisać: słuchaj Hubert, ja tutaj już zrobiłem 3 serie poprawek, za każdym razem dostaję coś innego, i bardzo mnie to wkurza. Czy tak ma być, czy tak nie ma być? Coś takiego. To jest komunikat, który jest odpowiedni. Czyli jak jakiś klient sprawia jakieś kłopoty, to warto to zgłosić, ale w kulturalny sposób, albo innym razem. Klient tam na przykład... Mówisz o komunikacji na przykład wewnętrznej na Slacku, tak? Tak, dokładnie. Między montażystą a mną w tym przypadku, a teraz na przykład między osobą, którą my określamy jako Customer Success Rep, powiedzmy. Czyli macie osoba takie stanowisko? odpowiedzialna za komunikację z klientem. I on może mi powiedzieć na przykład, że słuchaj, ten klient się zwraca do mnie niekulturalnie i w sposób nieakceptowalny. Jeżeli tak to jest zakomunikowane, to ja po prostu wejdę na kanał, zobaczę, jak ta komunikacja przebiega i się zastanowimy, czy my z takim klientem chcemy pracować, czy nie. Czy może po prostu ta osoba, ten nasz pracownik przesadza, albo po prostu warto takie rzeczy komunikować, ale kulturalnie i tak jakby ten klient to widział, bo nie ma takiego czegoś, że klient to jest taki i siaki, to jest nieakceptowalne. Nie? Bywały takie sytuacje? Zdarzało się, ale już te osoby nie pracują, u których się zdarzało. Raczej to się nie zdarza. Więc różne czasem się pojawiają w tej branży takie wyzwania, nowe rzeczy, czasem czegoś się trzeba nauczyć. No i ja chciałbym i sam też tak staram się robić, pracując i w jakiś sposób dając przykład, przyjmować takie rzeczy z entuzjazmem, traktować jako okazję do tego, żeby nowego czegoś się nauczyć, żeby podnieść swoje umiejętności i tak dalej. Więc to są takie 4 nasze wartości. Zastanawialiśmy się, czy nie dodać jeszcze 5, odnośnie czegoś takiego, co można określić jako extreme ownership, czyli takiego brania winy na siebie, nie zrzucania jej na innych, bo widzę, że to jest coś, czego czasem nam brakuje. Nie akurat mi i Grzegorzowi, mojemu wspólnikowi, ale też u niektórych osób gdzieś po prostu widzimy coś takiego, a to jest taka wartość, która nam jest bliska, wydaje mi się. Czyli my raczej staramy się szukać tego, co my mogliśmy zrobić inaczej i fajnie było, jakby inne osoby też w ten sposób funkcjonowały. Chyba słyszałem, że Mirek Burnejko ma w którejś ze swoich firm to jako jedną z wartości. Bardzo możliwe. On też dosyć dojrzale podchodzi do tych spraw. Kurde, patrzę na te wartości i myślę sobie, to jest bardzo dojrzałe podejście do budowania kultury organizacyjnej, do myślenia o tym. Widzę, że bardzo dużo rozumiesz rzeczy i wydaje mi się, że jeżeli wy macie jako wspólnicy w sobie ten extreme ownership, on też się przeleje tak czy siak na strukturę, jeżeli wy tak załatwiacie sprawy, że rzeczywiście czujecie odpowiedzialność nad nimi. Macie stanowisko Customer Success Rep, w ogóle chapeau bas, że w ogóle wychodzisz z Customer Success, macie w ogóle cały dział Customer Success, czy to jest... Tak, to są dwie osoby w tym momencie, które bezpośrednio pracują jakby ze mną. Mamy spotkania codziennie, no i ich zadaniem jest przede wszystkim, to są takie łączniki między klientem a zespołem, czyli jakby klient załatwia wszystko z tą jedną osobą, on rozmawia tylko z nią. Ma mieć takie wrażenie, że to nie jest taki zbiór naczyń połączonych i każdy tam sobie rzepkę skrobie, tylko ma jakby jednego człowieka, który wszystko dla niego ogarnia. I ich zadaniem jest upewnienie się, że klient ma wyniki faktycznie. Czyli to jest taki
PM z dodatkową rolą Customer Success. Dobra, tak. Spoko, okej, czuję. Fajne, podoba mi się. Tak, mniej więcej tak to wygląda. No, mniej jest tych menadżerskich, powiedzmy, zadań. Oni nie muszą w jakiś sposób zarządzać zespołem. Przydzielają zadania na przykład, ale no, większość takiej pracy nad zespołem stricte, no to jestem nadal na ten moment ja. Będziemy myśleć o tym, jak zmieniać tutaj trochę tą strukturę i czy może tworzyć jakieś takie podsy, gdzie mamy mniejsze podzespoły, wyznaczać im odpowiednie KPI i mieć osobę, która jest jakąś tam liderem takiego zespołu. Jest plemiona. Tak, ale zobaczymy. Na razie w ten sposób to funkcjonuje. Widać, że to jest przemyślane, zaprojektowane. Skąd ta wiedza, że tak to się robi? Zrobiliście na ten temat jakiś warsztat? To jest wiedza, która pochodzi, nie wiem, z twojej głowy, z książek, które wyczytałeś? Ktoś was z tym prowadzi? Macie zewnętrznych konsultantów? Tyle pytań naraz. Tak, mamy i nie mamy. To znaczy to akurat wyniknęło raczej z w naturalny sposób. To znaczy wcześniej ja robiłem to wszystko, czyli robiłem SEO, robiłem to nadzorowanie miniaturek, robiłem nadzorowanie montażystów, robiłem kontakt z klientem, a później oddawałem część kompetencji. Część tu, część tam i sprawdzaliśmy, jak to najlepiej zadziała. I ta struktura, ta forma miała najwięcej sensu. Czyli na przykład te rzeczy związane z wymyśleniem miniaturki i nadzorowaniem pracy grafików, to nie poszło do Customer Success, bo to by było dla nich już za dużo, nie? I oni tego nie robią. Robi to inna osoba, która zajmuje się tylko tym. Tak, żeby to był naprawdę ekspert w tym, co robi. I to trochę była taka metoda... Żeby nie robić takiego głuchego telefonu tutaj, tak? Żeby nie było rozmycia komunikatu, dobra? Fajnie. Tak, ale też żeby nie było tak, że to jest jedna osoba, która wszystko ma umieć, bo po prostu tak nie będzie. Szczególnie, że nie ma takich osób, które mają kompetencje, ja się znam na YouTubie. To jest coś, co nie ma takiego czegoś w Polsce za bardzo. To znaczy gdzieś może się zdarzy jakaś taka osoba, ale jakby ktoś z słuchaczy chciał sobie otworzyć rekrutację, no to nie ma za bardzo takich osób, mimo że to się i tak zmieniło od paru lat i jest więcej i bardziej się to robi popularne, to no nie ma. Po prostu to jest nowa branża, nowa działka, nie ma ekspertów od YouTube'a takich, to znaczy są eksperci, ale którzy sprzedają jakieś kursy, szkolenia, mają swoje firmy. Nie ma specjalistów, kogoś takiego, że zatrudnię do firmy i to jest człowiek, który się zna na YouTubie. Tego po prostu nie ma. Pełna zgoda. Jeszcze tylko pogłębię ten temat. Wymieniłbyś kogoś w Polsce. Ja namierzyłem takich, nie wiem, z 6 osób, tak z pamięci ich nie wymienię, ale czy ty masz gdzieś jakieś takie nazwiska, od których możesz ty się uczyć jeszcze jakichś rzeczy? W Polsce nie za dużo i myślę, że ja osobiście w kwestii YouTube'a nie mam za dużo rzeczy, które mogę się nauczyć od osób w Polsce, ale mam takie osoby, od których się uczyłem w przeszłości. Czyli na przykład i mówię to z tego punktu widzenia, że ja po prostu to jest to, co ja robię. YouTube to jest to, co robię od kilku lat i to jest jedyne, co robię, bo prowadzę swój kanał i prowadzę kanał dla klientów. Testujemy różne rzeczy, sprawdzamy różne rzeczy, cały czas jesteśmy up to date z różnymi trendami i tak dalej. Ja się cały czas edukuję z zagranicy, biorę to wszystko jakby z pierwszej ręki. To jest coś, z czym ja żyję w pewien sposób. Więc wydaje mi się, że wiadomo, że są jakieś takie pewnie szczegóły, drobiazgi, które można zrobić inaczej i coś tam można się zawsze dowiedzieć, ale tak generalnie nie mogę nikogo wskazać jako takiego, nie wiem, mentora, że kurczę, on to by mnie mógł uczyć w Polsce przynajmniej. Jest jedna taka osoba, która za granicą, może bym mógł tak powiedzieć nawet, bo ma bardzo duży mój autorytet. Kanał się nazywa Film Buff, a drugi się nazywa Creator Buff. I człowiek, który za to jest odpowiedzialny, ma na imię Ed, ale nie wiem, jak ma na nazwisko. Więc to jest ktoś, kto... SH chyba. Możliwe, nie wiem. Ale Ed. Ale wiem, o kogo ci chodzi. Tak. To jest ktoś, kto postać. Bardzo dobrze zna się na YouTubie i też poszedł w takim kierunku, który jest mi bliski, czyli nie takim nakręcaniu się mocnym na słowa kluczowe i SEO, tylko bardziej na skupieniu się na tym, co dana grupa odbiorców, jakie ma problemy. I ultraniszowanie. Tak. Więc to jest
Ed. W Polsce na pewno mogę wymienić Grzegorza Pietrasa, u którego zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em, to znaczy jak jeszcze nic nie umiałem, to był kurs, do którego miałem dostęp, który sobie przerobiłem i który w jakiś sposób mi pomógł. Ja rozmawiałem też z Grzegorzem, słyszałem, że w ogóle odświeżył, zrobił nową wersję tego kursu. Więc ja tego nowego nie widziałem, ale przerabiałem sobie ten starszy i to mi na pewno pomogło na takim poziomie 0, na którym byłem, ale w tym momencie, tak jak mówię, no, to też jest tak, że z YouTube'em można mieć różne cele i prowadzenie takiego rozrywkowego kanału jest inne niż prowadzenie kanału biznesowego. Ja się specjalizuję stricte w prowadzeniu kanałów, które są pod to, żeby je monetyzować i to monetyzować zwykle pod takie usługi albo produkty, które są drogie. Zazwyczaj pracujemy albo z konsultantami, coachami, osobami, które zarabiają na wiedzy, albo z agencjami, zwykle marketingowymi, jakieś Facebook Adsy, Google Adsy, Amazon PPC, tego typu historie, e-mail marketing, często to są właśnie dla takich e-commerce'ów rzeczy, no więc w ten sposób mniej więcej to wygląda. I w tej niszy myślę, że na pewno są osoby, które mają jakieś większe doświadczenie i są lepsze, bo zawsze jest ktoś, kto jest lepszy, ale myślę, że jesteśmy bardzo, bardzo dobrzy i tutaj ciężko wskazać kogoś, od kogo można by się było w naszej sytuacji uczyć. Ale wracając jeszcze, bo nie odpowiedziałem na to pytanie, mamy też zewnętrznych konsultantów. Ale dobrze trzymasz wątek. Dobrze. Pracujemy i to właśnie o tych podsach i robieniu tych mniejszych zespołów i wyłanianiu tych liderów właśnie rozmawialiśmy z człowiekiem, u którego mamy teraz taki coaching biznesowy i on nam zasugerował takie rozwiązanie. Okej, super. Z dużą liczbą konsultantów do tej pory pracowaliście, czy dopiero zaczynacie i jak to jest i czy będziesz to rozwijał, czy widzisz w tym duży potencjał? Tak, od początku tak naprawdę pracowaliśmy z różnymi konsultantami, drogimi naprawdę, będącymi po prostu kilka kroków nad nami. Głównie to jest za sprawą Grzegorza, więc to jest jego zasługa, on ma do tego otwartą głowę i on od samego początku firmy zaczął jakby inwestować w to, żeby mieć konsultacje 1 na 1 z ludźmi, którzy mają własne agencje, które zarabiają po prostu więcej i czerpać wiedzę stamtąd, więc tutaj czapki z głów dla Grzegorza, a mi by pewnie było ciężej, ja mam taki trochę polski mental cebulacki niewydawania, bo teraz te konsultacje, które mamy, no to za godzinę tam połączenie na Zoomie, ja nie chcę skłamać teraz, ale chyba ze 2000 płacimy, nie? Więc to jest no, dużo dosyć. Ale widzimy, że ma to przełożenie, no a gość robi tam kilkadziesiąt milionów rocznie, więc ma to też jakby pokrycie w jego osiągnięciach biznesowych. Też jest naszym klientem, więc znamy go doskonale po prostu od drugiej strony i też jeden z naszych takich klientów topowych, który pracuje z nami już, no nie wiem, 3-4 lata długo, prawie od początku, Nick Terriot, też miał właśnie konsultacje u tego człowieka i bardzo mu się opłaciły, polecał nam po prostu Reja, więc działamy sobie z Rejem i słuchamy go. Super sprawa. On taki ma bardzo podejście trochę linowe, czyli tam ta szkoła Toyoty i tak dalej, więc trochę takich rzeczy nam właśnie daje. No i taki dostęp do kogoś z pierwszej ręki, szczególnie jeśli mówimy o tych biznesach agencyjnych, bo one są dosyć do siebie podobne. Jest tak, że widzimy, że Ray ma po prostu odpowiedzi na nasze pytania, czyli my zadajemy konkretne pytanie i widać, że tak, że on nie rzeźbi. On nie myśli teraz, co tutaj by zrobić, tylko słuchajcie, miałem ten problem, my to zrobiliśmy tak, pokazuje nam tam swoje jakieś dokumenty, tu, tak to się robi i już, zróbcie sobie tak, nie? I oczywiście, bezcenne. Czy to jest 2000 to jest za darmo. Czy to jest jedyne rozwiązanie, czy to jest najlepsze rozwiązanie? Nie wiem, może jest jakieś lepsze, ale to jest na pewno lepsze niż to, co mamy teraz. To jest wystarczająco dobre, żeby dojść do poziomu, na którym będziemy wyżej, nie? Więc my raczej po prostu słuchamy i tak jak mówię tutaj, to jest zasługa głównie mojego wspólnika.
Ekstra. Ja jestem bardziej książkowo-kursowy, bo też na przykład przerabiałem jakieś właśnie, czytam te książki, o których powiedziałem, że kupiłem te 10 książek biznesowych, to czytam i staram się to wdrażać tam, gdzie po prostu widzę, że jestem w stanie, bo z książkami właśnie jest ten minus, tak? Jak zapytamy kogoś, to jest mój problem, co mam zrobić, dostajemy 1:1 odpowiedź. Książkę trzeba w pewien sposób przemielić, część rzeczy się uda zastosować, część nie, część się uda, jak drugi raz przeczytamy za rok, to się okaże, o kurde, mogłem tak przecież zrobić i teraz było napisane, ale nie, więc to jest jakiś minus, ale ułamek kosztów, nie? Więc fajnie też, że mamy taką, z dwóch stron to atakujemy, że tak powiem i staramy się to w jakiś tam sposób pchać do przodu i rozwijać. Zgaduję. Ale też to nie jest tak, że to wystarczy i wszystko jest zawsze kolorowo i zawsze firma po prostu idzie prężnie w każdym miesiącu, tylko coraz lepiej i różnie to bywa, nie? I już. Ale ogólnie na pewno nie mogę narzekać i jestem zadowolony. To tak kolorowo ale tylko czy można brzmi, lepiej? Czy można lepiej? Na pewno można lepiej. Nie? To bez dwóch zdań. Można lepiej na 100%. Zgaduję, że wasza agencja jest 100% zdalna. Czy tak? Czy nie? Tak. Nie macie biura. Nie mamy, bo nie mamy za bardzo jak. Bo ja jestem z Łodzi, a mój wspólnik jest z zupełnie innego miejsca przy granicy z Czechami. Znam miejscowość, ale może nie będę podawać, bo nie wiem, czy by chciał, żebym zdradzał, szczególnie, że to nie jest duża miejscowość. W każdym razie mamy do siebie dosyć daleko. Nie mamy też takiej sytuacji, żeby część zespołu była jakaś duża zbiorowisko z jednego miasta, więc po prostu nie za bardzo jest jak. To znaczy mamy takie jakby... Technicznie mamy biuro, bo Grzegorz ma dla siebie po prostu takie biuro, z którego pracuje, maleńkie, gdzie ma jedno swoje biurko, bo tak po prostu woli pracować i tyle. Jasne. Natomiast ja tam nawet nie byłem, więc więc jesteśmy w 100%, tak, jesteśmy w 100% zdalni. To jest raczej jego biuro, tak bym powiedział o tym, bo tam po prostu nagrywa content, on sobie stamtąd pracuje i już. Natomiast takiej jednej siedziby nie mamy i na razie mieć nie będziemy, bo po prostu nie ma do tego możliwości. Ja bym chciał tak naprawdę. Tak? Okej. Tak, ja myślę, że to jest fajne. Dobra. Nie wiem, czy taka praca, raczej ta praca w 100% zdalna nie jest optymalna. Myślę, że lepiej byłoby pracować z biura. W idealnym świecie to by w ogóle było tak, że ci pracownicy mieszkają tak, że tylko wychodzą po prostu z domu, przechodzą na drugą stronę ulicy i są w biurze, tak? I tam sobie pracujemy wspólnie. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem z mojego punktu widzenia, który nie musi być wcale dobry i nie musi być właściwy, ale pewnie najlepszym rozwiązaniem by była jakaś taka hybrydowa praca, bo myślę, że jest też wartość tego, że się pracuje z domu w swoim spokoju, szczególnie jeżeli mamy takie warunki, że po prostu jesteśmy sami w domu i nikt nam nie łazi. Ja pamiętam jeszcze, jak pracowałem w nieruchomościach i pracowaliśmy z biura, czasem, gdzie mieliśmy takie małe biuro i tam, nie wiem, było 6 osób, każdy odbierał telefony od tam najemców, osób zainteresowanych, tu coś rozmawialiśmy. Ja tam nic nie mogłem załatwić. Po prostu wiedziałem, że jakbym to robił w domu, to bym to załatwił dużo szybciej, bo tak to tylko cały czas byłem rozproszony i nie robiłem tych rzeczy, co miałem. Cały czas ktoś gadał, tu coś tam, nic nie było zrobione, nie? Więc to było kiepskie, ale z drugiej strony nie widzenie się z tymi ludźmi w ogóle, no to jest też kiepski pomysł, bo oni nie mają takiej więzi z firmą, nie mają takiej więzi między sobą, nie znają się tak dobrze jako ludzie i my w jakiś sposób próbujemy to kompensować. Mamy takie spotkania, gdzie też co jakiś czas rozmawiamy sobie o jakichś takich prywatnych rzeczach bardziej, żeby w jakiś sposób budować taką więź między pracownikami i żeby oni między sobą trochę wiedzieli, co u nich słychać i żeby widzieli, że są ludźmi i że razem coś tworzymy po prostu fajnego. Natomiast nie jest to takie proste i na pewno nie działa tak fajnie jak praca w biurze. Ciężej też pomóc w jakiejś takiej zwiększaniu efektywności, no bo jeżeli ktoś jest w biurze, to ja widzę, jak on pracuje, ja mogę mu podpowiedzieć, słuchaj stary, tu robisz coś nie tak, to możesz sobie zrobić inaczej. Po co ty tak to robisz? Przecież tu wystarczy taki skrót klawiszowy i to będziesz miał 3 razy szybciej, a to przełączasz 10 razy dziennie, więc sobie zaoszczędzisz parę minut. Ale ja tego nie widzę, bo nie mam takiej możliwości. Jedyne, co można zrobić, no to poprosić takie osoby, żeby nagrały na przykład cały swój dzień pracy i puścić to sobie w przyspieszeniu, zobaczyć, co robią. Wtedy coś można im podpowiedzieć, ale
no nie jest to takie naturalne i nie jest takie proste. Więc myślę, że ma wartość praca z biura również, ale z drugiej strony cieszę się, że nie muszę nigdzie dojeżdżać. To jest ogromna oszczędność czasu. No, więc ja też lubię tą pracę zdalną. Myślę, że hybryda to jest dobre rozwiązanie na taką agencyjną formę i byłaby najfajniejsza, no ale to bardzo mamy dostęp do talentu z całej Polski dzięki temu, że jesteśmy zdalni i to jest też bardzo duża przewaga, więc no na razie nic się macie bardzo rzadkie potrzeby talentowe, więc to jest trudne. Tak, dużym plusem jest w kwestiach rekrutacji na przykład mój kanał. Mamy bardzo łatwy dostęp do talentu, ja po prostu wrzucam post, potrzebujemy takiej i takiej osoby i to trafia do tych ludzi, do których trzeba, bo dużo osób, które mnie ogląda są młodymi osobami, więc one mogą coś wiedzieć o montażu, mogą coś wiedzieć o miniaturkach, więc to jest bardzo fajne, że dostęp do talentu jest u nas raczej jest dla nas raczej prosty. Czujesz, że to jest właśnie jeden z największych uzysków, jeżeli chodzi o twój kanał, że macie dostęp do tego talentu? Szymon Negacz dzięki temu, moim zdaniem, zbudował trochę firmę, że do niego zgłaszają się po prostu najlepsi konsultanci, no bo on jest taki kojarzony trochę top of mind. Tak, to jest wielki atut na pewno. Nie wiem, czy największy, ale bardzo, bardzo duży i ułatwia niesamowicie prowadzenie firmy, bo właśnie odzywają się fajne osoby. No i z drugiej strony też te osoby już w pewnym stopniu są, jeśli chodzi o tą kulturę i ten fit, one są w pewnym stopniu już prekwalifikowane. Czyli osoby, z którymi my byśmy nie chcieli pracować, no to jest duża szansa, że one w ogóle nie oglądają mojego kanału, więc to jest bardzo, bardzo fajne i taka zaleta YouTube'a i prowadzenia biznesowego kanału na YouTube, o której większość osób nie myśli, a ona też ma duże znaczenie. Nawet sama oszczędność pieniędzy, jak my kiedyś raz tylko skorzystaliśmy z jakiegoś tam serwisu takiego do wystawiania ogłoszeń, chyba Pracuj.pl czy z czegoś. Kurczę, jakie to było drogie. No. Tam była jakaś w ogóle promocja, chyba 50% taniej i tak to kosztowało chyba 700 zł czy coś. No to tam dla całych kosztów firmy to nie jest jakoś bardzo ogromnie dużo, nie? Natomiast to jest rekrutacje są drogie ogólnie. No, a u nas są dosyć tanie, bo ja mam też takie filmy, gdzie mówię o pewnych sposobach na zarabianie na przykład i niektóre z tych sposobów to jest bycie montażystą i bycie grafikiem i mam pod spodem jakby taki formularz kontaktowy i ludzie po prostu się wpisują, że chcieliby, w razie rekrutacji chcieliby się zgłosić i tam jest po prostu waitlista. Masz kolejkę. Tak, jest kolejka osób. Wiadomo, że część, tam wejdę za pół roku, no to część osób może już pracuje gdzie indziej, co innego robi, może już nie są zainteresowane, ale ogólnie jest jakaś baza osób, do których ewentualnie można się odezwać i poprosić o jakiś tam na przykład materiał próbny, zobaczyć jakie mają, albo zobaczyć portfolio i tak dalej i ocenić, czy będziemy chcieli razem pracować. I też a propos tego spotykania się, no to staramy się raz w roku zorganizować taki wyjazd firmowy, gdzie wszyscy mają okazję, bo nie zawsze się udawało wszystkich ściągnąć, a w zasadzie to zwykle się nie udawało, ale jest taka okazja, żeby przyjechać, zobaczyć się i myślę, że to jest mega dobry pomysł. To jest też pomysł Grzegorza, więc tutaj znowu dla niego czapki z głów. I oczywiście jest to pewien koszt dla firmy, ale jak najbardziej myślę warty i te osoby, lepiej im się pracuje między sobą, łatwiejsza jest komunikacja, jest mniej jakichś spięć, problemów i tak dalej, więc gdzieś ta komunikacja taka face to face i poświęcenie tego czasu na to, żeby trochę zintegrować zespół, moim zdaniem warto. Czyli, bo widzisz, ja myślałem, że jest trochę odwrotnie, że ty bardziej jesteś odpowiedzialny za sprzedaż, a teraz fajnie to... Tak jest trochę w Polsce, bo ja troszeczkę się angażuję bardziej w tą polską sprzedaż, no bo mam taki kanał, który jest rozpoznawalny, więc tutaj ja przyciągam ludzi tym, że jestem rozpoznawalny, więc na tej polskiej scenie ja się trochę bardziej udzielam, jeśli chodzi o marketing i bardziej marketing, bo sam sprzedaż i tak już jakby nie lubię tego określenia,
określenia trochę lejka, tak się kojarzy z jakimiś nieludzkimi, ale lejek jest tak skonstruowany, że to wpada do Grzegorza. Tak, wszystkie rozmowy są z Grzegorzem i ja ewentualnie czasem jestem na takiej drugiej rozmowie, bo zazwyczaj mamy dwie rozmowy. Pierwsza jest taka, gdzie bardziej rozmawiamy, czy to w ogóle ma sens, w którym chcemy trochę poznać sytuację potencjalnego klienta i określić, czy z jego i naszej perspektywy ma to w ogóle jakikolwiek sens, żeby dalej rozmawiać. I czasem ja jestem na tej drugiej rozmowie, gdzie już jakby prezentujemy ofertę i podejmujemy decyzję, czy będziemy razem pracować, czy nie. To tam czasem jestem, ale tak ogólnie raczej tymi rzeczami się zajmuję. Grzegorz, a ja tutaj, no nie wiem, robię jakieś posty na LinkedInie, nagrywam jakiś VSL na Polskę, tego typu historie, to tak. Ilu mieliście do tej pory klientów i czy to są klienci tylko z obsługą stałą? Tak, nie mamy takich klientów, którzy by się zgłaszali, nie wiem, na jednorazowe rzeczy, nie pracujemy w ten sposób. Pracujemy tylko na taką usługę stałą, no więcej niż 50 na pewno. Nie wiem ilu, ale musiałbym, nawet jakbym się zastanowił, tak, to bym nie powiedział, ale więcej niż 50 i to nie licząc chyba takich, co przyszli na chwilę, w takim sensie, że przyszli na miesiąc, ale jakoś tam im się nie spodobało i przestali, albo no coś tam poszło nie tak, bo tacy nam się też zdarzali, nie dużo, ale byli. Czasem to jest tak, że z jakiegoś powodu nasza usługa im do końca nie przypadła do gustu, ale częściej może być tak, że ktoś jest za mały, ma na przykład biznes, bo to jest czasem problem, czyli by chciał, przychodzi, ale no, po miesiącu się okazuje, że kurczę, w sumie czy po 2, czy po 3, że w sumie to musi tutaj się nastawić na coś, co daje wyniki w takiej krótszej perspektywie, żeby po prostu trzymać biznes na powierzchni, bo jest jeszcze malutki. Tak można to określić. Więc unikamy raczej takich klientów, bo no, nam też nie jest to na rękę. Raczej wolimy pracować z ludźmi, którzy pracują z nami 12, 24, 36 miesięcy, a nie tylko na chwilę. To są tacy najlepsi klienci, nie? Którzy są na lata. I mamy kilku takich klientów i mieliśmy też kilku, którzy gdzieś tam zrezygnowali, ale gdzieś dopiero po 2 latach, czy jakoś tak, więc... Okej, czyli takie LTV, jak liczyliście, to jest mega długie, tak? Tak, to znaczy, no tak jak mówię, nie wszyscy klienci tyle zostają, ale to tacy najdłużsi, no to pracują z nami latami. A jakbyś określił, ilu równolegle dzisiaj obsługujecie? Ponad 20. Ponad 20, super. Tak, 25, coś takiego. Tylko to też jest tak, że część osób włącza czasem jakieś pauzy na przykład, więc ciężko też jest powiedzieć, wskazać dokładną liczbę, bo to nie jest tak jak na przykład z robieniem reklam na Facebooku, gdzie wydaje mi się, że po prostu albo ktoś jest klientem, albo nie jest klientem. Nie ma za bardzo nic pomiędzy, a u nas czasem jest tak, że ktoś na przykład podróżuje przez najbliższy miesiąc i nie jest w stanie nagrywać kontentu, no więc my nie będziemy z niego brać kasy, jak nic nie robimy, bo musimy mieć taki input od klienta, on musi go dostarczyć. I ogólnie nasza oferta działa tak, żeby też nałożyć pewne takie accountability na tego klienta i wymusić od niego, żeby on te filmy nagrywał, bo to jest w jego interesie. On będzie miał rezultaty, jeśli je nagra, a jak nie nagra, to nie będzie miał rezultatów. Czyli nam zależy na rezultatach klienta. Chcemy wymusić pewną accountability na kliencie, więc no, nasza oferta wygląda tak, że miesięcznie płaci się stałą stawkę. To nie jest jakiś pay-per-video czy coś takiego, tylko jest miesięczna stawka za cały YouTube Management, w tym są też jakieś tam konsultacje, to znaczy nie takie konsultacje 1 na 1, ale jakieś wiadomości odnośnie, słuchaj, tu musisz zmienić to, tu musisz zmienić to, tak, może jakieś nagranie lumowe, jeśli jest potrzebne, czyli to nie jest tylko tak, że tam jest montaż, tu bardziej cała usługa jest w taki sposób skonstruowana, żeby z tych filmów faktycznie byli klienci. A z tego względu, że my pracujemy na tej wąskiej działce zwykle związanej albo z agencjami marketingowymi, albo z jakimiś ekspertami, konsultantami i tak dalej, to jesteśmy w stanie po prostu tym contentem stworzyć taką strukturę filmu, takie pomysły na filmy podesłać, żeby to faktycznie się przeradzało w klientów. I tym pięknym akcentem w ogóle zgubiłem, dokąd szedłem, więc... To nie ma problemu. Tak. Bo coś do czegoś szedłem, ale tak żeśmy trochę pokluczyli, że niestety nie ma żadnego problemu. Przeprowadzę nas wszystkich. Już wiem, czyli to accountability. Miesięczna po prostu stała kwota i już. I jest tak czasem, że ktoś pauzuje, nie? Czyli z jednej strony ja daję znać, że słuchaj, to jest
my będziemy ciebie charge'ować i billować bez względu na to, czy ty nagrasz te materiały, czy nie, ale jakbyś miał jakieś rzeczy, jakby coś się działo w twoim życiu, w twoim biznesie, daj tylko znać. Powiedz, słuchaj, nie dam rady nagrywać, bo coś tam. I no oczywiście ja najpierw zapiszę i zapytam, czy nie da się na przykład w przód nagrać, bo czasem się da, tak. Ale jak się nie da, no to spoko, pauzujemy i jest faktycznie tak, że ci klienci wracają. To nawet czasem ktoś się dziwi, nie? Że mówi, że no jak są zapauzowani, to w zasadzie ich trzeba już, wykreślać, że to nie są klienci. Ale u nas bardzo dużo osób faktycznie pauzuje i potem, nie wiem, po 2 miesiącach wraca i działamy sobie dalej. Nie? Więc to jest fajne. Tak. Macie jakiś... I z tego powodu mi jest ciężko powiedzieć dokładnie, ile mamy klientów, nie? Bo zawsze ktoś jest, to pauzuje. Zawsze po prostu komuś się zdarzy, że ja teraz akurat coś tam. A macie jakiś taki proces ponownej aktywizacji takiego klienta? Pracujecie nad tym? Nie za bardzo. Oni są gotowi po prostu do startu. Nie? Oni mają już te pomysły, które wcześniej przygotowaliśmy. Jedyne, czego brakuje, to żeby po prostu usiedli przed kamerą i opowiedzieli o tym, co mają opowiedzieć i już. Więc tak naprawdę ta aktywacja nie jest tak bardzo potrzebna. Raczej na początku samej współpracy, szczególnie jeśli zakładamy nowy kanał, to wtedy jest parę rzeczy, które trzeba wytłumaczyć, pokazać i tak dalej, tak żeby to mogło dalej sobie działać, ale już taka aktywizacja po jakiejś przerwie krótkiej nie jest zwykle potrzebna. Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się na zagranicznych klientów, a nie polskich? Zakładam, że to była inicjatywa Grzegorza, tak? Tak, bo to tak się zaczęło. Jakby on zaczął pierwszy klient, który zresztą teraz do nas wrócił po chyba 3 latach, Brad. Został pierwszym klientem, no i on był już z zagranicy. Wydaje mi się, że to jest takie przekonanie, które miał Grzegorz i ja również, że po prostu Polacy są biedni i nie mają tyle kasy, żeby za to zapłacić. Wydaje mi się, że to przekonanie jest błędne i dlatego się otworzyliśmy w tym roku na polski rynek również i mamy kilku polskich klientów, ale do tej pory, do tego roku obsługiwaliśmy tylko i wyłącznie rynek zagraniczny. Dobra, a macie już doświadczenie z polskim klientem, żebyś mógł powiedzieć coś tak odważnego, że to było błędne? Tak. Tak? No tak. Mamy kilku takich klientów, którzy bez problemu płacą. No, nie wiem, bo w Polsce jest więcej takich rozmów, gdzie faktycznie Grzegorz rozmawia, no i widać, że ta cena, robi po prostu wrażenie i jest kłopotem. Ale są też ludzie, którzy płacą to od ręki i nie mają żadnego problemu. Jaki jest średni ticket? Myślę, że około 8 000 złotych. Tak. I za tyle da się już coś zrobić. Tak. 8 to jest taki powiedzmy standard. Na ten moment. Zobaczymy, jak to tam będzie. Jak ktoś ogląda za 2 lata, to proszę mnie nie cytować, bo to raczej już będzie 16. Tak. Skąd głównie są wasi klienci? Mówię, że ze Stanów? Głównie ze Stanów, tak. W Europie też się zdarzają, ale to są raczej osoby, które tworzą po prostu na zagranicę, czyli nawet jak klient jest z Europy, to często viewer, ta osoba, która ma oglądać filmy, i tak jest ze Stanów, więc jest to tak trochę zabawnie, ale większość ze Stanów, były jakieś osoby z UK, ale nie jakoś tak dużo, były osoby z Australii, a tak to jakieś takie po prostu kraje europejskie, ale z kontentem na zagranicę. Czyli konkurujecie z agencjami, które są w Stanach też, tak? Tak, ale tam w Stanach właśnie nie ma aż tak dużo tych agencji. Bardziej... A jak myślisz, dlaczego? Myślę, że tam jest drożej to zbudować. Jak tutaj ktoś jest z Europy, no to ma tańszą siłę roboczą. My mamy taką przewagę, co jest fajne. No, oczywiście można powiedzieć, że są też ludzie z Indii, którzy mają jeszcze większą przewagę, ale z jakiegoś powodu tych indyjskich agencji nie ma. I tak naprawdę no, te agencje teraz się wykluwają. Jest na to jakby moda i ten trend przychodzi. No my mamy taką przewagę, że mamy naprawdę fajne rezultaty, nie? Więc to jest coś, co na razie nas wyróżnia i jeszcze przez jakiś czas myślę, że będzie nas wyróżniać, bo możemy się pochwalić różnymi ciekawymi rzeczami. Mieliśmy takiego klienta, który jednym filmem na YouTube, wrzucając coś, co my nazywamy YouTube VSL-em, wygenerował, no tam nie wiem, w tydzień czy 2 tygodnie, niedługo po publikacji, 125 000 złotych, więc jak na jeden film to jest ogromnie dużo. Mieliśmy takich klientów, którzy pierwszych klientów z YouTube'a domykali, na przykład pisali, że spodziewali się, że przez pierwsze 3 czy 6 miesięcy to w ogóle nic na pewno się nie wydarzy,
a tutaj nasza oferta już się zwróciła po 34 dniach, kiedy to pierwsza osoba się umówiła, znaczy no przyszła już w zasadzie, umówiła się wcześniej, ale przyszła na rozmowę sprzedażową i w dodatku nam pisze taki klient, że to był najprostszy close w jego życiu, bo ta osoba już mniej więcej wiedziała co i jak. Więc mamy kilka takich właśnie... Podkreślić to trzeba, że nie zawsze to się zdarza. Nie. Ja zawsze mówię, że YouTube'a, jak ktoś chce przyjść, porobić na 3 miesiące, to w ogóle nie ma sensu zaczynać. To jest coś, co też powiedziałem na początku w przypadku mojego kanału, czyli to jest gra długoterminowa i najlepsze rezultaty są po latach. Ja nawet na każdym spotkaniu onboardingowym, jak rozmawiam z nowym klientem, bo to ja robię te spotkania, to pokazuję mu też, na końcu mam taki segment, że mówię... Słuchaj, pokażę Ci teraz 2 rezultaty naszych klientów, nie po to, żeby Cię sprzedać, bo mam nadzieję, że już jesteś sprzedany, skoro jesteś klientem, ale zaraz będziesz widział, dokąd zmierzam. I pierwszy to jest taki rezultat, gdzie klient szybko zdobywa jakieś tam wyniki fajne, czyli tu akurat mamy taki przykład, mały kanał, 2000 subskrypcji, pracował z nami tam, nie wiem, kilka miesięcy, 3-4 i pomogliśmy mu zrobić takiego landing page'a, obowiązkowego landing page'a, zrobiliśmy go w tydzień 8 leadów i 1 albo 2 klientów. 1 albo 2 mówię, bo tak nam klient odpisał. Ja zapytałem, czy coś z tych... Widzę, że mamy 8 leadów, bo to akurat miałem dostęp do tego, czy byli jacyś klienci? Oni mówią, no tak, 1 czy 2 z YouTube'a. No więc nie wiem nawet, czy to był 1 czy 2. W każdym razie dosyć szybko. Mały kanał, są rezultaty, ale potem pokazuje... Duży ticket też, nie? No, my pracujemy zwykle tak, z high ticketami, więc tam było... Nie chcę skłamać teraz, ale wydaje mi się, że z 8 000 złotych ten klient, więc no po prostu się zwraca nasza usługa. Ale potem pokazuje, że no to jest fajnie, czasem tak się udaje, ale to ogólnie nie jest tak, że zawsze to tak wygląda i nawet jeśli tak wygląda, to te najlepsze rezultaty to zobaczysz dopiero za 2-3 lata i pokazuję przykład tego klienta naszego Nika, który na ostatnim wywiadzie rok temu prawie już z Grzegorzem wspomniał o tym, że na swoim kanale zarobił już ponad $1 milion, czyli to jest no, na polskie tam nie wiem 4 bańki, tak. Więc no bardzo dużo, a też minęło sporo czasu. W tym momencie kanał ma 37 000 subskrypcji i jest w takiej pozycji, do której my zmierzamy z naszymi klientami, czyli zawsze celem dla nas jest sprawienie, że klient będzie taką go-to osobą w jakiejś niszy. Czyli jeżeli to są Facebook Adsy, to ludzie myślą Facebook Adsy i myślą dalej Nick Theriot. I tak jest faktycznie. Jak my rozmawiamy z różnymi osobami, Top nawet of mind person. Tak. Jak rozmawiamy z różnymi osobami, które się zajmują nawet niekoniecznie Facebook Adsami, ale po prostu pracują z ludźmi, którzy są związani z e-commerce, to my mówimy, słuchajcie, my robimy kanał dla Nicka Theriota i oni mówią, dla Nicka. Okej, nie? Super, bo to się udało, bo pracowaliśmy razem już 3 czy 4 lata. Nie jestem teraz w stanie powiedzieć, ale długo w każdym razie. I to jest cel, który próbujemy osiągnąć z naszymi klientami, żeby oni byli tą osobą, o której się myśli, jak myślimy o tej ich niszy. Czyli my nie chcemy, żeby oni byli nie wiadomo jacy sławni, jak oni tam zaczynają nagrywać jakieś filmy o swojej morning routine, to my słuchaj... Nie tędy droga. Tego nie robimy. No. Od czasu do czasu można, jak się ma szczególnie większy kanał, to tam spoko, czasem ktoś może być zainteresowany i tak dalej, ale szczególnie na początku nagrywamy stricte o tej niszy, która ma pozyskać dla Ciebie klientów, bo oni, ci klienci nie chcą być sławni, oni chcą mieć klientów. Czyli naszym celem nie jest, żeby oni byli sławni, tylko żeby byli, to się po angielsku ładnie nazywa niche famous, czyli sławni w swojej niszy. I to jest nasz cel. Super. Zajebiste. Bardzo mi się tutaj pokrywa moje myślenie o tych tematach. Możesz mi mniej więcej opisać schemat, jak wygląda ścieżka waszego klienta? Taki lejek, gdzie się zaczyna? Bo zakładam, że zaczyna się na kanale Grzegorza, tak? Tak. W większości przypadków. To jest nasz taki kanał inboundowy, jeśli chodzi o to, gdzie się generuje głównie zainteresowanie, jeśli chodzi o zagranicę. Mamy też Twittera Grzegorza, gdzie też jakieś tam rzeczy publikuje. Mamy też chyba LinkedIna Grzegorza, ale głównie tutaj to jest YouTube, jeśli chodzi o inboundy. No i oczywiście robimy też outboundowe kampanie i odzywamy się po prostu do ludzi, którzy jeszcze nas nie znają. Więc to są dwie takie... Jakimi kanałami? Głównie mailem.
I cold mailing, tak? Po prostu, tak. który działa. Tak, musi działać, jak ma nie działać. Ludzie czasem pytają właśnie o takie rzeczy, że czy ten sposób działa, czy reklamy działają, czy cold maile działają, czy content działa, no wszystko działa, jak ma nie działać. No są ludzie, którzy zarabiają na tym kupę kasy, wszystko działa, tylko trzeba to zrobić dobrze po prostu i już. Ale tak, mamy oczywiście ten kanał i droga jest taka, że z tego pierwszego kontaktu, jaki on by nie był, umawiamy rozmowę, jedną, później jest druga, tak jak wspomniałem. Pierwsza jest taka na sprawdzenie, czy to w ogóle ma sens. Druga już jest taka z prezentacją oferty. Oczywiście w międzyczasie są jakieś follow-upy, jeśli trzeba. Podejmujemy decyzję i później już taki klient wpada w moje ręce, czyli dodajemy go na Slacka, ja go ładnie witam, umawiam się z nim na rozmowę onboardingową, gdzie omawiamy jakby strategię, pokazuję pomysły na filmy, które dla niego ja przygotowuję osobiście. I dalej już lecimy z koksem. Jeżeli on ma jakieś pytania odnośnie takich technicznych aspektów albo jakichkolwiek aspektów, to odpowiadamy na te pytania, tak żeby był w stanie nagrać pierwszy film. No i jak nagrywa, dostaje od nas feedback, co może zrobić inaczej, a później to już idzie z górki tak naprawdę. Czyli ten pierwszy film, do momentu tego pierwszego filmu to jest jeszcze taki jak stabilizacyjny moment. Jak liczymy właśnie jakby ile czasu trwa onboarding, to liczymy do opublikowania pierwszego filmu. Okej, super. I później zaczyna się już proces Oczywiście stałej obsługi. jak klient dochodzi, no to też nie jest tak, mieliśmy na początku taki problem, że dopóki klient nie był klientem, to dostawał dużo komunikacji marketingowej, takiej, żeby jednak został klientem i zostawał klientem i cisza. To znaczy jest ta wiadomość jakby witająca i potem świerszcze po prostu. My tam pracujemy oczywiście, ale klient nawet nie wie, czy my pracujemy, czy nie pracujemy, więc mamy też Czyli musieliście dodać tą komunikację po. Tak, mamy taką sekwencję komunikacji, która przychodzi która ma w jakiś sposób przełamać jakieś przekonania, które są fałszywe, przygotować klienta, też w nim zaszczepić to długoterminowe podejście i tego typu historie i też tak, żeby nie miał klient odczucia, że są świerszcze po prostu jak wchodzi i za to jest odpowiedzialny nasz wspaniały zespół Customer Success. Super, ale to brzmi jak dojrzały proces, jak naprawdę już coś, co jest tak bardzo dobrze przemyślane. Trochę to już robimy, nie? Zresztą tak, zresztą 1,5 bańki przychodu mówi samo za siebie, tak? Ci klienci zostają, przychodzą nowi, więc tak. Wy jesteście na etapie jakim, jakbyś ocenił? Wy będziecie się niedługo właśnie skalować? My próbujemy cały czas się próbujemy skalować, ale to nie jest też takie proste. To znaczy, ja widzę to w oczach tak, że to znowu jest pojęcie względne. Dla niektórych osób to by było tak proste. Po prostu ja mówię na naszym poziomie wiedzy, kompetencji, umiejętności biznesowych i tak dalej. W każdym razie staramy się i ja widzę to w głowie trochę tak, że jak próbujemy wyskalować firmę, no to jest takie ryzyko, że z jednej strony mamy graf tej skali, mamy jakieś bottlenecki, wtedy stajemy na pewnym poziomie, idziemy znowu w górę i jak idziemy w górę, to z drugiej strony jest graf, który mówi o jakości i ta jakość spada. Jak my idziemy w górę, to mamy to jest taki test stresowy różnych systemów. Część systemów jest do wywalenia, część przestaje działać przy takiej ilości, trzeba zatrudnić nowych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc tu jest taki balans między tym, żeby zachować jakość, a jednocześnie w jakiś sposób się skalować. Więc to trochę utrudnia. No i też nie oszukujmy się, jakbyście spojrzeli sobie teraz, drodzy widzowie czy słuchacze, na wykres dolara, to jest kurczę dramat. Mieliśmy taki moment, że ten wykres dolara szedł sobie po prostu do 5 zł w górę i firma sama rosła. Po prostu firma sama rosła. My nic nie musieliśmy robić. Spekulacje na walutach rosły, a nie firma. Ale z 4 do 5 chyba poszedł dolar, no to jest 25% więcej przychodu dla nas, jeśli chodzi o złotówki, więc firma sama rosła. A później sama spada. A teraz tak, nie wiem, nie chcę teraz skłamać, chyba w 2022 roku był ten szczyt dolara i od tamtej pory ten dolar spada. A więc my czasem nawet mamy tak, że widzimy, że podnosimy poziom, lepiej robimy rzeczy, jest więcej klientów, coś się dzieje i tak dalej,
a przychód stoi, no bo po prostu dolar idzie w dół, nie? Więc to jest takie ryzyko walutowe, coś, co trzeba też wziąć pod uwagę i co jest trochę no, poza naszą, nie trochę, to jest kompletnie poza naszą kontrolą. Jak idzie w dobrą stronę, to fajnie, jak idzie w złą, no to szkoda, ale od no, dłuższego czasu ten dolar ma tendencję raczej do spadania niż wzrastania, co dla nas nie jest dobrą rzeczą, bo to naprawdę jest ogromna różnica. Jak dolar był po 5 zł, a jak dolar jest po 4 zł, to dla firmy jest bardzo, bardzo, bardzo odczuwalne. No, chciało się mieć zagraniczną firmę. Tak. To... No, dopóki szło w górę, to było fajnie, nie? Ale to jest coś, czego się nie da przewidzieć. To znaczy, tam jakieś osoby mogą próbować spekulować i tak dalej, ale to nie jest takie jednoznaczne, jak na przykład na rynku akcji jest taka zależność, że w długim terminie one raczej idą w górę, tak. To na rynku walutowym raczej nie ma takich prostych zależności, więc nie wiadomo, nie? Mhm. Co klient wie na samym początku, czego nie wie, jaka jest jego transformacja, kiedy pracuje z wami, jeżeli chodzi o jakiś mindset, myślenie? Często nasi klienci dużo już wiedzą tak naprawdę. Teraz bardzo jest dużo osób, które w pewien sposób pokazują i podkreślają tą wagę tworzenia własnego kontentu. Więc oni dużo rzeczy wiedzą, wbrew pozorom. Myślę, że dużo osób, które z nami decyduje się pracować, jest, jak to się mówi, problem aware, a nawet solution aware, czyli te 5 kroków, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. W książce Breakthrough Advertising mamy opisane takie stadia jakby zakupowe. Tak, levels of awareness, chyba tak się to nazywa po angielsku, czyli jakieś tam, no nie wiem, musicie sobie to, drodzy stadia słuchacze, świadomości klienta. Tak, przetłumaczyć. No, więc oni mniej więcej wiedzą, o co chodzi z contentem. Teraz to jest mega popularne. No jest Alex Hormozy, który to od lat, w sensie no nie od lat, ale od roku, 2 jakoś tak to no od lat, bo od roku 2 to on piłuje na grubo. Jest duży, tak. Mówię o tym, że już jest tak naprawdę, nie? Bo stał się mega popularny. Ale od lat można powiedzieć, że Gary Vee na przykład mówi o tym, że content jest dobrą rzeczą. Więc są takie... Tak, on już mam na myśli, że ma świra na tym. Tak. I tutaj jak wiesz, miałem już w głowie następny przykład, to Gary to robi od lat, nie? A Alex no też już od lat, ale nie aż tak skutecznie, czy nie tak bardzo jest to rozpoznawalne było. No, teraz już jest mocno, bo zbudował sobie ogromną markę, ale jeszcze nie wiem, ze 2 lata temu, no to w tym świecie biznesowym część osób już go kojarzyła, ale jeszcze no, wiem, bo jak ja ludziom polecałem, to mówili, o kurde, fajne znalezisko. Tak, nie? Znalezisko, tak. Jeszcze ze 2 lata temu to było znalezisko. No teraz już nie jest. No więc są osoby, które to polecają. Jest też, nie wiem, jest taki gość Dan Coe chyba. Dan Coe. Tak, no więc jest dużo. Ali Abdal, tak. Gdzie świetny kanał. Tak, jest i oni podkreślają wagę też tego kontentu, YouTube'a i tak dalej, więc dużo osób po prostu wie mniej więcej, z czym to się je i już, więc my musimy tylko im trochę jeszcze przypomnieć o tym, że to zajmie trochę czasu i to jest coś, co ja staram się robić i pokazywać im, że tutaj to jest żyła złota, ale to nie jest żyła złota, którą się wykopie jutro. Nie ma włącznika. Nie. Trzeba trochę pracy w to włożyć i trochę tych filmów nagrać, żeby to przyniosło te najlepsze rezultaty. Chociaż oczywiście jak to jest zrobione dobrze, to nie ma problemu, jest szansa na to, żeby mieć rezultaty wcześniej. Ale to nie jest i tak to, po co to robimy. To jest taki, jak się uda, to fajnie, ale to nie jest to jeszcze nie jest to. Jeszcze długa droga przed nami. Gdybyście nie mieli właśnie kanałów na YouTubie, dałoby się założyć taką agencję? No trochę by to było dziwne. No bo... Ale istnieją takie, nie? Istnieją. Większość naszej konkurencji nie ma kanałów na YouTube, albo ma, ale takie sobie. Więc no są i za granicą, i w Polsce takie historie, ale dla mnie to jest dziwne po prostu. Nie? To taki trener, co nie był na siłowni. Mają szansę z wami, jak wpadną do waszego lejka i do swojego? Twoim zdaniem?
Różnie to bywa, wiesz. Niektórzy ludzie podejmują decyzje różnie. Czyli dla jednych jest najważniejsza cena, dla innych jest najważniejsze, no przeróżne rzeczy czasem mogą być zupełnie dziwne. Nie jesteśmy w 100% racjonalni, a też... To w 100% nie jesteśmy pewnie w 10% racjonalni. A też w tej branży agencyjnej, no to jest tak, że mówi się, że że inna firma może skopiować naszą ofertę, może skopiować naszą stronę i tak dalej, ale nie skopiuje naszych rezultatów i to jest coś, co no, my się jakby szczycimy tymi rezultatami, które nam się udaje z klientami osiągnąć, ale wiem też, że niektóre rezultaty są naciągane, albo na przykład na zagranicy jest też taka agencja, oni tam się chwalą, że ileś tam tysięcy wyświetleń zgarnęli dla nowego kanału i tak dalej, ale nie wspominają o tym na przykład, że ten człowiek na Twitterze miał tam, nie wiem, 150 000 obserwujących, nie? Więc jakby... Więc to jest cheatowanie trochę. Wygenerowaliście tyle wyświetleń, to jest prawda, ale ten człowiek już był niż famous zanim, tak, on po prostu przekierował ruch. Więc te rezultaty są super, jakby to był ktoś zupełnie nowy, ale jak weźmiemy pod uwagę, ile tam ma obserwujących, no to w zasadzie są spoko. W sensie ten przekierowanie ruchu nie jest prostą rzeczą, więc to też trzeba mieć na... Oczywiście, tak, ale są agencje, które specjalizują się tylko w tym. No i świadomie jakby wyszukują osoby, które już są znane na jakiejś platformie. Tak. I wtedy no, można się fajnymi rezultatami Miliardowy pochwalić. biznes. Jest spółka, która jest jednorożcem w tym biznesie. Kamil Bolek o niej mówił, jak rozmawialiśmy o tym. Nie pamiętam nazwy, ale pamiętam cały case tej agencji, bo pamiętam, że mnie to mega zainteresowało, bo stali się jednorożcem w sekundę, dosłownie. Jak wygląda wasza usługa? Czym ty właściwie handlujesz? To, co my sprzedajemy, to jest pozyskiwanie klientów za pomocą YouTube'a. I w ramach tego, no to jest miniaturki, montaż, optymalizacja pod SEO, pomysły na kanał, właśnie te konsultacje, czyli naszym zadaniem jest zdjęcie z klienta jak najwięcej, tak żeby jedyne, co on musi zrobić, to usiąść przed kamerą czy tam telefonem, nagrać to, co ma nagrać i my robimy resztę. I to już będzie zmontowane, zoptymalizowane, opublikowane poza nim. Ale mierzycie sukces właśnie w liczbie klientów? Zwykle na podstawie klientów i to jest też to, po co ci klienci przychodzą. Mówię zwykle, bo czasem też są jakieś wyjątki. Prowadzimy taki kanał w Polsce na przykład niefinansowy, który nie jest nakierowany na klientów, więc zdarzają się jakieś wyjątki, ale zazwyczaj to jest... I pod co wtedy optymalizujecie na przykład? Pod wyświetlenia, pod świadomość marki i tak dalej, nie? Czyli takie bardziej rozpoznawalność niż samo pozyskanie klientów stricte. Generowanie kasy. Ale zazwyczaj dla większości, myślę 95% naszych klientów, no tutaj znowu po prostu mam na myśli, że większość, nie, żeby mnie ktoś nie rozliczał, że tutaj szybko matematykę zrobiłem, tak jak z tymi 99% tych propozycji biznesowych. No znaczna większość to są ludzie, którzy są nakierowani na klientów i my też robimy co się da i optymalizujemy pod to, żeby ci klienci się pojawiali. Czyli naszym celem jest trafienie do odpowiednich osób bardziej niż zrobienie jakichś zasięgowych filmów, wirali i tak dalej. Nie specjalizujemy się w tym. Te filmy nie muszą być bardzo jakieś ładne z punktu widzenia klienta. Często jest tak, że nasi klienci, niektórzy mają dosyć brzydkie filmy. Bym powiedział, że to samo nagranie. My oczywiście robimy co się da, żeby je upiększyć, czy żeby wyglądały bardziej profesjonalnie, ale to też nie do końca jest to, co sprzedaje. Nie? Więc nie zawsze to jest aż tak istotne. Ważne, żeby gdzieś tam montażem troszeczkę to podkręcić, pokazać te rzeczy, które są najważniejsze, tak żeby łatwiej było człowiekowi śledzić to, o czym mówi klient, tak żeby rozumiał, co jest powiedziane, ale samo nagranie, czasem nam klienci pytają właśnie, czy takie tło może być, czy takie może być tło. Większość tła nie ma aż takiego dużego znaczenia na takim poziomie właśnie budowania kanału mocno zniszowanego pod sprzedaż jakichś produktów, to nie ma aż takiego znaczenia. Oczywiście lepsze tło jest lepsze od gorszego, ale to jest jakby taka marginalna kwestia. To nie jest coś, czym należy się na samym początku bardzo mocno przejmować. Jeśli widzimy, czy mamy takie podejrzenie, że
może jednak ta jakość kamery, czy właśnie to, jak wygląda tło, w jakiś sposób powstrzymuje kanał przed lepszymi wynikami, no to wtedy dajemy też znać, ale to jest raczej rzadki przypadek, zazwyczaj to wygląda w miarę dobrze, po prostu musi być w miarę czyste, schludne i już. Jak ktoś ma więcej finezji, to wystarczy 2 softboxy sobie kupić jakąś lampkę, która świeci na ładny kolor, postawić z tyłu i to naprawdę nie jest czarna magia, szczególnie jak ktoś podeśle linki, tu sobie kup taki mikrofon, tu sobie kup taką kamerę, tu sobie kup takie softboxy, tu sobie kup takie światełko i to jest tak naprawdę plug and play wtedy. Dobra, to jeżeli nieładny obrazek sprzedaje, to co sprzedaje? Przede wszystkim połączenie dobre tematów filmów. To jest największa dźwignia, jaką ma twórca, jeśli chodzi o to, co może zrobić ze swoim contentem. Czyli sam pomysł, sam temat jest najważniejszy. No i my pracujemy głównie z biznesami, które już mają dobre rezultaty, tak? Bo inaczej ich nie stać na nas. Dobre rezultaty w sensie w swoim biznesie. Tak, to miałem na myśli. Mają rezultaty dla swoich klientów. Więc to, co trzeba robić, to budować, łączyć takie filmy, które są po to, żeby rozwiązać jakiś konkretny problem, z budowaniem autorytetu i przemieszać je z filmami, które pokazują sukces danego klienta i jakoś rozbierać ten sukces na czynniki pierwsze. Czyli tutaj mamy markę e-com brand, czyli markę e-commerce'ową, której się udało wygenerować $1 milion, nie wiem, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące dzięki Facebook Adsom. Oto co zrobiliśmy z ich reklamami. I już. I robimy taki breakdown na przykład. Nie? To są rzeczy, które fajnie sprzedają. Więc nasi klienci zwykle mają już jakieś fajne rezultaty i można te rezultaty ubierać odpowiednio tak i pokazać. I to jest jedna z takich rzeczy, które robimy. Dobra. Wasi klienci są na tyle doedukowani, że nie boją się tego typu wiedzy wyrzucać na zewnątrz? Nie. To znaczy nie mają z tym żadnego problemu. Zwykle to już robią w postaci maili, jakichś postów na LinkedInie i tak dalej. Więc na zachodzie, szczególnie w tej branży albo infoproduktowo-konsultacyjnej, albo agencyjnej, to jest standard po prostu. Okej, czyli tam w ogóle nie ma nawet tej bariery. Nie, nigdy się nie istnieje. spotkałem. Nawet nie wiem, że jest taka w Polsce, bo nie mamy, wiesz, aż tylu klientów, a jak mamy, to często jest też tak, że na przykład mamy jednego klienta, Konrada, pozdrawiam, który jest Polakiem, ale prowadzi agencję na zagranicę, więc z jednej strony jest Polakiem, ale mental ma bardziej zagraniczny. Mamy klientkę, która uczy grać na perkusji i też bardziej nawet zarabiać na graniu na perkusji. I ona też jakby ma taki mental bardziej zachodni, więc nie wiem, część osób z Polski, z którymi pracujemy, ma też po prostu taki mental zachodu. Macie klientkę, która uczy grać na perkusji? Tak. Okej. I zarabia na tym tyle, żeby stać ją właśnie na agencję? Tak. I to nie wiem, czy mogę mówić. Chyba się nie obrazi, ale ma po prostu szkołę uczenia gry na perkusji i ta szkoły fajnie sobie prosperują. Super. Bardzo fajnie. Mega nisza. Tak. Więc z takimi osobami też pracujemy. Mieliśmy takiego klienta tu akurat nie z Polski, który uczył videographers, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć, operatorów kamery, to jest trochę nie do końca dobre tłumaczenie, ale takie osoby, które nagrywają filmy po prostu, uczył ich jak zarabiać, więc takie, tak jak mówię, infoprodukty też się zdarzają poza agencjami jakimiś marketingowymi, bo agencji też mamy. Okej, czyli jakby ktoś... Dobra, jak ktoś właśnie tworzy kurs jakiś jednorazowy, to znaczy jednorazowy, no wiadomo, że on będzie pewnie rozwijany, jeżeli będzie sukces, wy też poprowadzicie coś takiego? Czy nie? Jeżeli chce to sprzedawać za pośrednictwem kanału na YouTube, to oczywiście. To jest świetne miejsce, żeby taki kurs sprzedawać. Nie? Ja nawet jak tłumaczyłem swojej widowni, w jaki sposób jakby zdecydować, czy czyjś kurs będziemy kupować, czy nie, bo miałem jakiś taki materiał tam, jak zdobywać wysokopłatne umiejętności, czy coś, no to mówiłem, że pierwsze, co ja bym zrobił w takiej sytuacji, wejdź sobie na jego darmowy content, zobacz ten content, jeżeli on ci pasuje, to jest duża szansa, że jak kupisz kurs, to też będzie ci pasować. A jak ci nie pasuje, to nie kupuj. Nie? I już. No tak. Rzeczywiście, to jest świetna bramka umysłowa. Co jest unikatowe u was? Jakieś UVP, które
twoim zdaniem żadna bądź prawie żadna firma z waszego segmentu nie potrafi skopiować? Ja mam na LinkedInie napisane, że jesteśmy jedyną agencją, jeśli chodzi o YouTube, której właściciel czy współwłaściciel w zasadzie, tam mam napisane prowadzone przez osobę, która ma duży biznesowy kanał. Nie ma takich agencji. Ani w Polsce, ani za granicą. Zdarzają się, że mają jakieś takie małe kanały, które wykorzystują do tej agencji swojej, powiedzmy, na przykład, ale ogólnie to są raczej mniejsze kanały i widać, że ten poziom YouTube'a na tych kanałach jest trochę niższy. To, co mamy też na Polskę, to jest ta wiedza z zachodu, nie? Bo te trendy przychodzą z zachodu do Polski, taka jest kolej rzeczy, tak. Więc my jesteśmy kilka lat do przodu po prostu, co jest też fajną przewagą dla Polaków. Czasem to jest też zgubne, więc tutaj też zaznaczę, że czasem jest tak, że te trendy można wyprzedzić, tak, można wyprzedzić trendy i trochę przeszacować, ale jak spojrzy się na takie najbardziej popularne polskie kanały na YouTube o biznesie, to z punktu widzenia YouTube'a i trendów na YouTubie obecnych, szczególnie tych zachodnich, to one wypadają raczej średnio. Pod takim względem optymalizacji to jest parę lat przedawnione, nie? I myślę, że to będzie wpływać wkrótce na sukces lub brak sukcesu tych kanałów, bo z jednej strony mamy już pewną markę i część osób po prostu nas zna, lubi, szanuje i wchodzi i ogląda, bo nas zna i to jest zupełnie okej. Ale z drugiej strony w którymś momencie ta przewaga i bycie dalej, jak gdyby rozwijanie się dalej i podążanie za trendami sprawia, że ktoś inny będzie się rozwijał szybciej. Moim zdaniem. Super, fajnie, że o tym mówisz, czyli ma szansę ten kanał, tak? Myślę, że tak. Myślę, że jest duża przestrzeń, chociaż z drugiej strony też się robi coraz większa konkurencja, nie? Więc jeżeli ktoś myśli o rozpoczęciu kanału na YouTubie, to nie warto zwlekać. Trochę może jestem nieobiektywny, ale tak uważam, nie? W sensie najlepszy czas moment tu działa na niekorzyść. To jest trochę jak z inwestowaniem w nieruchomości. Było parę lat temu takie powiedzenie, że najlepszy moment był wczoraj, drugi najlepszy jest dzisiaj, a trzeci najlepszy jest jutro i tak samo jest z YouTube'em w tym momencie. Też w to wierzę. Zresztą to jest środowisko, które się tak szybko zmienia, że tak jak mówisz, to co dzisiaj jest standardem i ta wiedza, która przez te kilka lat zostanie nagromadzona i wiedza o tym, jak ona mniej więcej ewoluuje i możliwość zauważania tych trendów, no to jest coś bezcennego, czego nie nadrobisz. Nie? Tak. I ta przewaga rośnie wykładniczo, moim zdaniem. Zgadzam się. Fajnie, że to wspomniałeś, no zwłaszcza, że jest tak, kurde, nie pamiętam, ale to właśnie na Creator Booth był taki film i Ed wspomniał o tym, że co minutę tworzy się 70 lat kontentu w tym momencie na YouTubie, jest uploadowanych, co jest w ogóle jakimś totalnym absurdem i dzisiaj głównym problemem, który zaczynamy napotykać, którego nie było nigdy wcześniej historycznie, jest to, że kontentu jest za dużo. I trzeba będzie zrobić coś, co cię nie chcę powiedzieć, co cię wyróżni, bo to jest banał, ale coś, co rzeczywiście pozwoli ci w ogóle przetrwać. No bo skoro co minutę 70 lat, no hello, nie? Zobaczymy, jak na to wszystko wpłynie AI, nie? To jest też ciekawe. Zobaczymy. Masz jakieś przewidywania a propos AI? Ja mam jakieś swoje podejście do tego. Jak ty do tego podchodzisz? Ja myślę, że to może w tym momencie to jest kiepskie ogólnie. To od tego zacznę, że jak my nie wykorzystujemy aż tak dużo AI, troszkę wykorzystujemy, bo gdzieś tam ma to zastosowanie, ale na pewno do, nie wiem, tytułów albo pomysłów na filmy to się po prostu nie sprawdza. To są słabe rzeczy, wypluwa AI i są różne nakładki, narzędzia, które to pomagają troszkę poprawić, ale powiedziałbym, że to na razie jeszcze jest na słabym poziomie. Tak samo gdzieś tam widziałem też sporo jakichś takich grafik AI-owych na miniaturkach, ale zazwyczaj to też nie, to jeszcze nie teraz, moim zdaniem. Ale myślę, że AI ma szansę być większe niż internet, czyli że może być większą zmianą niż pojawienie się internetu,
A myślę, że pojawienie się internetu było ogromną zmianą. Więc czy tak będzie? Nie wiem. Zależy, na ile uda nam się je rozwinąć, czy w zasadzie na ile temu AI się uda samo siebie rozwinąć. Ale potencjalnie może to być coś, co zmieni wszystko. Tak myślę. Czy tak będzie? Nie wiem, zobaczymy. Ja też w to trochę wierzę, chociaż patrząc na dzisiejsze możliwości AI, one nie są aż tak duże, jakie były duże oczekiwania. Weźmy pod uwagę, że AI ma 2 lata, nie? Tak. Czy tam 2,5, to jest nie dopiero wiem, przerażające, nie? Że to jest tylko 2 lata, tak. A jak się zmieni... Jakbyśmy 3 czy 4 lata temu sobie powiedzieli o tym, co jest teraz, to nikt by w to nie uwierzył. To jakby bardziej było myślenie, że prędzej pojawią się humanoidalne, chodzące roboty, ale będzie taki problem, żeby one w ogóle rozmawiały i się zachowywały jak człowiek. No to teraz już nie ma tego problemu. Tak, teraz już wiemy, że będzie bardziej problem maszyny, a nie software'u. To jest ciekawe, nie? Zupełnie inaczej o tym myśleliśmy. No i nie wiem, jak będzie wyglądać przyszłość, nie? Tak ja czasem sobie myślę na przykład, czego bym miał dzieci swoje uczyć. Nie wiem, bo AI naprawdę może zupełnie zmienić świat w takim... Zmienić reguły gry. Kompletnie. Możliwe, że to w ogóle nawet już nie będzie gry. Ja nawet potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym AI jest istotą wręcz boską, bo jeżeli weźmiemy sobie ten wzrost wykładniczy, jaki można uzyskać za pośrednictwem właśnie tego uczenia się AI, gdyby samo zaczęło się dalej rozwijać, to nie wiem, gdzie jest jakby granica. I teraz wystarczy spojrzeć z naszej perspektywy na, nie wiem, małpy, na szympansy, jak one funkcjonują. I jakby dla nas to jest po prostu inna półka kompletnie. I może się okazać, że AI, jeśli samo rozwinie swoje możliwości, to będzie miało znacznie większą różnicę w IQ między nami a szympansami. I może ono rozwiąże wszystkie nasze problemy. Takie problemy jak wszystkie po prostu. Nie? Czy to jest możliwe? Nie wiem. To zależy. Zobaczymy, gdzie się to potoczy. Ale jest jakaś szansa na to, że to po prostu zmieni kompletnie świat. No i już. I w tym scenariuszu będziemy zwierzętami uprawnymi na przykład. Może tak być. Może tak być. Może być tak, że AI w ogóle nie będzie zainteresowane jakby... interakcją z nami. Tak. Albo jak gdyby te zasoby, które są potrzebne dla AI, żeby nam w jakiś sposób pomagać i rozwiązywać nasze problemy, będą na tyle małe, że w ogóle nie będzie to problemem. Czyli po prostu będzie nam w jakimś stopniu służyć, ale też jednocześnie robić jakieś sobie swoje rzeczy. O ile w ogóle będzie miało jakieś swoje rzeczy, bo może też być tak, że ono nie będzie miało żadnego celu. No bo jeżeli byśmy spojrzeli sobie na... Weźmy to do ekstremum, bo czasem to pomaga zrozumieć pewne rzeczy, czy jakby je sobie zwizualizować. No więc uznajmy, że AI byłoby w stanie dojść do takiego poziomu, gdzie jest istotą wręcz boską. Jaki cel ma istota boska? Nie wiem, raczej nie ma żadnego celu. Może obserwuje różne rzeczy, może w jakiś sposób na nie wpływa, może eksperymentuje sobie. Tak, może, a może nawet nie, bo wie, co się stanie. Nie? Więc czy to AI będzie cokolwiek robić? Nie wiem. Ale z drugiej strony jest pytanie, czy w ogóle do takiego poziomu dojdzie? Może nie. Może jednak na którymś momencie to się zatrzyma. Natomiast dla mnie jest... Uznałbym, że to jest bardziej prawdopodobne, że będzie zdecydowanie bardziej rozwinięte niż my ludzie. I tak jak mówię, kilka punktów IQ to jest ogromna różnica. I jak my patrzymy na szympansy, to nie wiemy, o co chodzi i one jak patrzą na nas, to nie wiedzą, o co chodzi. I tak samo może być z AI, a może być tak, że my jesteśmy jak mrówki dla AI i już. Więc świat może się bardzo, bardzo zmienić, a może nic z tego nie wyjdzie. W zasadzie nic nie wiemy i ja tak do tego podchodzę, że zajebiste. Ostatnio usłyszałem to zdanie. Kurczę, nie wiem gdzie to usłyszałem, ale w jakimś filmie związanym też chyba z inwestowaniem, że jakąś konkluzją z całej książki było to, że właśnie nic nie wiemy. Związanej wiem, jest jakiś sławny scenarzysta, dobra, już wiem, połączyłem wątki, bo zacząłem czytać książki o Netflixie i jakoś tak się okazało, że tych książek jest bardzo dużo, nie? Bo masz książkę z punktu widzenia Reeda, czyli tego późnego CEO Netflixa, czyli ona się nazywa
No Rules, tak? Jest jeszcze książka wczesnego CEO Netflixa, który w ogóle wymyślił ten pomysł, a Reed był jego wczesnym inwestorem. I też w ogóle świetna pozycja. Jest jeszcze książka o kulturze organizacyjnej Netflixa, do której jeszcze nie doszedłem i tam się okazuje, że jest całe uniwersum wiedzy, którą oni stworzyli. I w książce właśnie tego wczesnego CEO nie pamiętam, jaki jest angielski tytuł, ale polski jest chyba To się nigdy nie uda. I on tam wymienia książkę jednego scenarzysty, tak, dochodzę do tej książki, z którego jednego z takiego z najsławniejszych w Hollywoodzie scenarzystów, którego jego chyba główną konkluzją z tej książki było to, że nie pamiętam tego zdania, ale mniej więcej to było, że nie wiemy nic, bo on tam przytaczał przykłady, że film, który ma super budżet, super oscarowych aktorów, świetnego oscarowego scenarzystę, 50 milionów budżetu, plajta, a film praktycznie bez budżetu, wiesz, bez scenariusza, co ciekawe, z kiepskimi aktorami, nagle super sukces, nie? Więc fajnie, że to zdanie powiedziałeś. Ja odniosę to, bo ja dużo rzeczy, przez to, że jakby na co dzień obcuję głównie z YouTube'em i tymi kanałami i tak dalej, to ja to mogę przenieść też na to poletko YouTube'owe, czyli czasem jest tak, że sobie wymyślimy jakiś film, zaplanujemy, zrobimy research SEO, że to jest tu super dużo ludzi tego potrzebuje, zrobimy super scenariusz, wszystko zrobimy i nic. I to nie zaźre, że tak powiem, po prostu klapa, wtopa. I już. A innym razem zrobimy jakiś film w ogóle od niechcenia na szybko, bo już coś tam musimy się sprężyć, żeby wyszedł na czas. I sukces. I już. I czasem ludzie też mają takie nastawienie do YouTube'a, że myślą, że jak się zrobi odpowiednio duży research, to można przewidzieć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, przynajmniej, a niektórzy myślą, że nawet 100%, że ten film to na pewno. Tak. Nie. Po prostu trzeba nagrywać filmy i część tych filmów, które myślimy, że będzie super, a część nie będzie super, a część tych, które mogłoby się wydawać, że będą, nie wiem, tak są zrobione od niechcenia, często one nie poradzą sobie tak dobrze, ale raz na jakiś czas się wstrzeli taki, że zrobi najlepszy wynik, że on będzie w ogóle najlepszy na kanale. No, więc ta quality comes from quantity, czyli jakość płynie z ilości włożonych powtórzeń. To jest coś, co ja... Tak, a czasem jeżeli się trzyma tą... Ostatnio mi znajomy to powiedział, że czasem samo quantity może być jakością. Nie? Oczywiście to jest w pewnym cudzysłowiu, bo nie uciekałbym od jakby jakiejś podstawowej jakości, tak jak mówisz. Tak, zgadzam się z tym. Czasem jest tak, że nawet nie wiadomo, co będzie dobre i trzeba po prostu włożyć te powtórzenia. I też drugą rzeczą jest to, że przynajmniej przy filmach YouTube'owych jest tak, że jak jeden film nam załapie i on fajnie idzie, to możemy na podstawie tego jednego filmu i komentarzy, jakie pod nim były, możemy sobie zerknąć na graf z retencją, zobaczyć, gdzie ludzie oglądali, a gdzie ludzie przestali oglądać na przykład, zmienić ten film i zrobić go lepszym za drugim razem. Czyli na przykład po pół roku, albo po 3 miesiącach, zależy co to za materiał i czy ma to sens, zrobić taki sam film, albo bardzo podobny, ale lepszy. I potem zrobić następny taki sam. I ja tak robiłem na swoim kanale. Ja mam 3 filmy o oszczędzaniu, które są praktycznie identyczne i pierwszy zrobił tam, nie wiem, 20 000, drugi zrobił 30 000, a trzeci zrobił 80 000. Wow, czyli iteracja tych samych treści, zajebiste. Wnętrze jest bardzo podobne, ale jest delikatnie poprzestawiane, są inne przykłady, część rzeczy, która nie rezonowała z ludźmi, jest wywalona. I takie rzeczy są. Ja na przykład miałem też taki film o tym, jak jak inwestować małe kwoty i powiedziałem o tym, że żeby inwestować w siebie na przykład i widziałem, że mi po prostu spadło tam, nie wiem, połowa osób, która oglądała, to wszyscy tak wychodzili. Więc następnym razem, jak nagrywałem taki film, to trochę to przemieniłem, albo zrobiłem akurat w tym przypadku chyba taką wstawkę, że słuchajcie, to co teraz usłyszycie, to nie jest coś, co chcecie usłyszeć, ale to jest bardzo ważne. Więc posłuchajcie. I już tego efektu nie było, nie? Ale ja nie wiedziałem tego za pierwszym razem. Nie mogłem tego wiedzieć. Po prostu gdybym nie zrobił pierwszego filmu, to bym nie zrobił drugiego, który jest lepszy. I już. Czyli ta ilość powtórzeń ma znaczenie.
I czasem też nam się zdarzają tacy klienci, że myślą, że my im podpowiemy i to już będzie w ogóle każdy ten film to będzie hicior. A my mówimy, musisz stary nagrywać. My też nie wiemy, nawet w takiej branży, w której wiemy, które filmy mają zainteresowanie, bo na przykład mamy już klienta, który się zajmuje Facebook Adsami, ty też się zajmujesz Facebook Adsami i ja ci mogę powiedzieć, że te 3 pomysły mają duże szanse na to, żeby wstrzelić się w wyszukiwarkę. Wiem, że ludzie tego szukają, bo widzę to u tego klienta i u niego to działa. Więc u ciebie też może zadziałać, ale ty to nagrasz i nie będzie działać. I już, bo po prostu coś było nie tak. Może z tym, w jaki sposób to było przedstawione, a może po prostu z tym, że masz za mały kanał. Bo to jest też tak, że ludzie wyświetla im się coś i znam tego człowieka, on mi raz już pomógł, więc wchodzę do niego, bo mu ufam. I już. I nie ma takiej szansy, żeby zakładając nowy kanał, mieć to od razu. Trzeba to zaufanie sobie zbudować. I już, więc czasem się mówi, że właśnie na click-through rate wpływają takie rzeczy jak miniaturka, tytuł i temat filmu. I to są takie 3 rzeczy, które decydują o tym, czy ktoś kliknie, czy nie, ale trzeba też wziąć pod uwagę wcześniejsze doświadczenie tej osoby z naszym kanałem, czyli to, czy dana osoba, jak ostatnio obejrzała nasz film, to była zadowolona, czy była niezadowolona. A jeżeli w ogóle nie oglądała naszego filmu, no to nawet nie ma w ogóle tego elementu. Tutaj jakby to może być wartość ujemna, może być wartość dodatnia, jak dopiero zaczynamy, to będzie to po prostu wartość zerowa. I już trzeba to też uwzględniać i myślę, że również z tego powodu jest ten efekt, że zwykle u większości osób potrzeba dużo czasu, bo ta baza osób, które nam ufają, też ona potrzebuje trochę czasu, żeby się zbudować. Są też sposoby na to, żeby przyspieszyć to, żeby ściągnąć na kanał nowe osoby. Na przykład taką rzeczą, którą robimy, jest name jacking, czyli na przykład mamy kogoś, kto robi kanał o tym, jak zarabiać pieniądze jako coach albo konsultant. Czyli on jest konsultantem, który uczy innych konsultantów, jak zarabiać. Na przykład. I teraz to, co on może zrobić, to wykorzystać kogoś, kto jest znany, albo jakąś aplikację, która jest znana, jakieś narzędzie, jakąś rzecz, która jest znana, ale może to też być osoba na przykład i wziąć sobie człowieka, który się nazywa Alex Hormozi i zrobić materiał, jak aplikuje książkę Alexa Hormozi dla konsultantów. Bo wiadomo, że książka jest bardziej ogólna, on bierze jakieś elementy z tego i aplikuje do konsultantów. W międzyczasie może na początku filmu powiedzieć coś takiego, jak takie zdanie na przykład, jak najpierw dać wstęp, tak żeby był pokazany Alex Hormozi, że jak ktoś wejdzie, zobaczy Alexa na miniaturce, zobaczy w tytule, znam Alexa, chciałbym zobaczyć, o co chodzi, kliknie w film kogoś, kto jest zupełnie nieznany dla tej osoby. Na początku oczywiście musi się znowu pojawić Alex, żeby wzmocnić to przekonanie, że to nie jest jakiś clickbait. Żeby dowieść obietnicę. Dokładnie. A następnie on może powiedzieć, ale dlaczego w ogóle ja o tym mówię? A no widzisz, ja prowadzę taki biznes i pomagam konsultantom zarabiać więcej. Zobacz, tutaj Magda, Franek i Janek, którzy tam mieli jakiś rezultat. Nie, i tylko wyświetlamy to na sekundę i ciach, wracamy do tematu książki Alexa Hormozi, omawiamy tę książkę do końca i już. I mamy coś takiego, że człowiek wchodzi, on cię nigdy nie znał, ale trochę kradniesz sobie tą dobrą wolę, którą ma Alex, poomawiasz jego rzecz, czyli ktoś wchodzi dla Alexa, nie dla ciebie, ale jeżeli ty to mówisz fajnie, sensownie, to on może chcieć z tobą zostać i poznać inne twoje materiały, inne opinie twoje na różne tematy, bo tu mu się spodobało. Nie? Więc to jest taka jakaś jedna z technik, które można zastosować po to, żeby taki nowy kanał trochę szybciej rozbujać. Zajebista technika. No trochę właśnie ludzie nie przychodzą, znaczy trochę, bardzo ludzie nie przychodzą na ten mój kanał dla mnie, tylko właśnie dla gości, więc przyklejanie takiej pozycji ekspertów różnej wiedzy do siebie działa też w przypadku tego kanału, więc no to jest praktycznie cały taki zamysł. Nie? Dobra strategia. Ja na przykład na swoim kanale na początku często mówiłem o jakichś książkach, czyli mówiłem, że jeżeli nie byłem w stanie nagrać materiału o tym, jak być milionerem, to na przykład omawiałem książkę, która mówiła o tym, jak być milionerem i mówiłem, no słuchajcie, dzisiaj omawiamy tę książkę, tu są jakieś przemyślenia, które mi się spodobały, pach, 5 punktów i dziękuję. Nie? Ja nie mam kompetencji, żeby o tym mówić, ale mogę rozbić na czynniki pierwsze jakąś książkę i już, nie? Ja się nie podpisuję pod tym, nie mówię, że to są moje pomysły, nie mówię że też nawet, że to działa,
ale na przykład mówię, spróbuję i dam wam znać za jakiś czas, czy to zadziałało, nie? No i już. Super. No tak, ludzie na przykład na samym początku mają taką tendencję, że ja tak zauważyłem, że jak tworzą jakiś kanał, wklejają na pierwszy swój film swoją twarz, której nikt nie zna, bo tak robią duże kanały, nie? I kopiują 1 do 1, nie rozumiejąc, o co tutaj chodzi, tak? Bo ta twarz na tych kanałach, no, ona nie jest dlatego, że ktoś po prostu lubi swoją twarz, tylko ludzie już ją kojarzą po milionach wyświetleń, tak? Więc to jest śmieszne. Nie? Tak. Zdarzają się takie absurdy, że klienci do was właśnie przychodzą i mówią wam, bo ja tutaj zauważyłem to i to. My staramy się raczej budować autorytet, czyli staramy się ustępować klientom tam, gdzie trzeba, ale raczej staramy się rozmawiać na temat YouTube'a z pozycji autorytetu, czyli my się znamy na YouTubie, ty się znasz na swoim biznesie, ty rób swój biznes, my się zajmiemy twoim YouTube'em. Jak ktoś bardzo, naciska, żeby tam coś zrobić, dostać i tak dalej, to my oczywiście to zrobimy, ale zaznaczamy też, że słuchaj, raczej byśmy tak nie robili. Nie? Czyli mieliśmy na przykład takiego klienta ostatnio, który my przygotowujemy dla niektórych klientów takie outliny, czyli rozbicie, co mają mówić. Głównie się to opiera o to, co jest na początku filmu, czyli ten hook, haczyk, jakkolwiek to nazywać, co powiedzieć, żeby przyciągnąć uwagę i później call to action na końcu, bo to są takie 2 najważniejsze elementy. Na środek my za dużo tam nie podpowiadamy, przynajmniej na ten moment. Nie dajemy jakichś dużych wskazówek, bo my nie znamy na Facebook Adsach, Amazon PPC, na tym, jak coś tam zrobić dla coachy, żeby więcej zarabiać. My nie mamy ekspertyzy w tym rejonie. I są takie agencje, które w tym momencie oferują takie usługi, no często to jest po prostu jakiś tam ChatGPT, coś wklejone, a no ja mówię klientom, słuchaj, to jest to, co cię wyróżni. Nie mów tego, co inni, nawet nie sprawdzaj, co oni mówią. Powiedz to ze swojego doświadczenia, tak jak ty byś to zrobił i to ci da najlepsze rezultaty. W ten sposób wygrasz z tymi ludźmi, którzy korzystają z takich agencji, które dają im jakieś punkty odnośnie tego, co jest twoją ekspertyzą, bo to będzie po prostu nijakie. I ludzie, którzy się naprawdę interesują tym tematem, oni to wyczują, że to jest jakiś shit z ChatGPT, i już, nie? Więc ja im mówię, słuchajcie, zróbcie sobie ten środek sami. Ale oni akurat tutaj, ten klient mówi, nie, no ale my byśmy chcieli, nie ma problemu, zrobiliśmy też najlepszą robotę, jaką mogliśmy, czyli nie był tylko ChatGPT, oczywiście troszeczkę nam pomógł, ale głównie opieraliśmy się o inne materiały z YouTube'a i w ten sposób sobie z tym poradziliśmy, ale znowu, no ja uważam nadal, że lepiej byłoby to zrobić tak, jak ty to zrobisz. Mów ze swojego doświadczenia i nie przejmuj się za bardzo innymi. Uważam, że jest w porządku i warto kopiować pomysły na filmy innych, czyli jeżeli widzimy, że na jakimś kanale pomysł na film dobrze zadziałał, to bierzmy go dla siebie. Widać, że ludziom to się podoba, ale w ogóle nie odpalajmy tego filmu, nie? W sensie zrób sobie swój take. To jest coś, co wzbudza zainteresowanie, ludzie chcą poznać odpowiedź na to pytanie, czy tam na to zagadnienie, no to nie musi być pytań. Zrób to samo, tylko właśnie nie to samo. Wnętrze ma być inne i już, nie? Czyli też wierzysz w unikalność kontentu. Do pewnego stopnia. No niektóre rzeczy się po prostu jakoś robi i może wyjść, że film jest podobny, bo po prostu zrobilibyśmy to podobnie, ale nawet wtedy no lepiej po prostu nie sugerować się tak bardzo tym, co robią inni, tylko żeby to wychodziło w jakiś sposób z naszego doświadczenia czy naszego podejścia. Ja myślę, że sporo w przyszłości zostanie rozliczone właśnie dzięki różnym modelom AI, to czy content jest właśnie unikalny, bo takich powielonych contentów będzie po prostu tyle, że ludzie dzisiaj i tak szukają unikalności contentu. Wydaje mi się, że ci najlepsi twórcy po prostu to wiedzą. Czasem też unikalność nie musi polegać na tym, że treść jest jakaś unikalna. Czasem po prostu to, jak wygląda człowiek, w jaki sposób on się wysławia, jak mówi,
to może być wystarczająco unikatowe. Mogą być też, można zaszczepiać, zależy co to jest za konto, jak mówimy o takim niszowym, po to, żeby generować klientów, to nie trzeba się tym bardzo przejmować, ale jeżeli mówimy o szerszym kontekście, no to można jakieś swoje pasje i inne zainteresowania troszeczkę wtłaczać w ten content i w jakiś sposób to mogą być takie haczyki, że mamy coś wspólnego ze sobą, z danym człowiekiem, więc tą autentyczność można na różne sposoby też sobie budować. Mhm. Spoko. Ile macie rzeczy sprocesowanych z klientami? Ile rzeczy idzie tak prawie, że z automatu, że wchodzi do was klient i wy wiecie, co macie robić, macie checklisty, czy klienci są na tyle podobni, że rzeczywiście da się to już dzisiaj na waszym poziomie wiedzy sprocesować, a ile dajecie swobody? Większość rzeczy jest sprocesowana. Okej. Bardzo, bardzo dużo. Tam klienci mają bardzo, bardzo podobne potrzeby, no bo działamy w tych dwóch tak naprawdę wąskich działkach. Głównie zdarzają się też inne, tak jak wspomniałem na przykład z tym kanałem niefinansowych, że to jest odrobinę inne, ale w większości bardzo, bardzo podobne. Tak, to w większości... Checklista pewnie jest tam taka sama, tylko optymalizujecie pod inną rzecz, nie? Tak, tak. Natomiast proces jest bardzo, bardzo podobny i u wszystkich klientów przebiega to prawie tak samo. Różnią się tam, nie wiem, pytania na przykład od klientów, to trzeba poświęcić czas, żeby im odpowiedzieć. Jedni mają takie, inni mają takie. Część tych pytań się powtarza, więc mamy też przygotowane odpowiedzi na niektóre pytania, bo są na tyle powszechne, że po prostu są. Na niektóre mamy nawet odpowiedzi w formacie wideo. Tam ktoś nie wie na przykład, jak obsłużyć OBS-a, żeby nagrać ekran. No, mamy, tu jest instruktaż, nagrał go tam, nie wiem, 5 miesięcy temu Grzegorz, czy ja nagrałem coś innego i to masz wysłane, obejrzyj sobie i będziesz wiedzieć. I już. Więc tak naprawdę ten proces jest bardzo, bardzo podobny. Inaczej by było ciężko to ogarnąć. To by było takie bardzo duże complexity tej całej działalności i nawet jak są często, nie zawsze, ale jak zdarzają się tacy klienci, którzy mają jakieś zupełnie dziwne podejście i widzimy, że mogą być bardziej nietypowi, mają inną branżę, robią coś innego i nie jesteśmy pewni, czy oni będą pasować do końca w tą naszą jakąś formę, która oczywiście też jest płynna, to nie jest tak, że to jest jakieś mega sztywne, ale w jakimś stopniu jest, ma tą strukturę swoją i jak to nie jest taki klient, to niekoniecznie musimy z nim pracować. Nie? Po prostu możemy powiedzieć, że słuchaj, nie wiem, czy jesteśmy w stanie ci z tym pomóc, zostawiamy na razie. Okej, czyli wy też ultra niszujecie, tak? Musicie dobrać odpowiedniego powiedziałbym, klienta. że tak ultra, ale nie chcemy wychodzić poza pewne schematy. Tak, tak. To zależy też od konkretnego przypadku, tak. Bo tak jak mówię, ten kanał niefinansowy nie jest nastawiony, nie jest super zniszowanym kanałem na to, żeby pozyskiwać klientów, więc zdarzają się wyjątki. Obsługujemy też dużą jedną markę, która też ma trochę inne potrzeby i bardziej chce budować świadomość po prostu, więc zdarzają się jakieś tam wyjątki, ale oni mają zazwyczaj podobne jakieś tam potrzeby, a czasem może być ktoś taki, kto by potrzebował czegoś zupełnie innego w jakiś sposób i raczej tego nie unikamy, bo chcemy też, żeby z punktu widzenia operacji to nie było tak bardzo skomplikowane, żeby to było raczej powtarzalne, bo my możemy popełnić mniej błędów wtedy. Mieliśmy na przykład kiedyś takiego klienta, który bardzo, bardzo naciskał na to, żebyśmy na Discordzie prowadzili komunikację, a my ze wszystkimi klientami rozmawiamy na Slacku. No i czym to się skończyło? No oczywiście tym, że rzadziej, w sensie dłużej czekał na odpowiedź od nas, bo czasem ktoś zapomniał, że tam jest ten klient jeden na tym Discordzie, czasem coś tam i zazwyczaj takie rzeczy wychodzą bokiem, że tak powiem. Nie? To raczej lepiej to zrobić po naszemu i też staramy się tłumaczyć, że słuchaj, rozumiem, że tak byś chciał, ale może zróbmy to po naszemu, bo tak mamy to po prostu w procesie i jestem w stanie ci zagwarantować, że tak nie będzie żadnych błędów, a jak zrobimy to po twojemu, to nie wiem. Oczywiście postaramy się, ale może być tak, że się po prostu pomylimy, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby tak to robić. I już. Totalnie to rozumiem.
czy to jest tak, że ty dzisiaj jeszcze uczestniczysz w tych procesach związanych z klientem, bo mówisz, że klient jak on wpada do ciebie. Tak jak powiedziałem, ja robię onboarding, ja też robię takie update'y klientowi, nagrywam po prostu w formacie wideo filmik, gdzie przechodzę przez kanał, mówię mniej więcej co się dzieje, co można poprawić, co można zmienić, więc to tak naprawdę robię i ja, i Grzegorz, wymieniamy się, więc ten dziwnie to brzmi, że trochę sama góra gdzieś tam też zagląda i sprawdza, co się dzieje, no szczególnie ja. I też prowadzę taką jakby kontrolę jakości, po prostu sprawdzam, co robimy, jak robimy, czy to trzyma pewne standardy. Mamy też, nie wszędzie, ale mamy też wprowadzone takie standardy właśnie, że na przykład miniaturki mają mieć to i to, nie mogą mieć tego i tego i my trzymamy się tego, jest to w formie dokumentu po prostu zapisane i ja też spotykam się z osobą odpowiedzialną za koncepcję i zatwierdzanie miniaturek i sprawdzamy sobie, czy to jest zgodne z naszymi standardami, czy nie jest zgodne ze standardami. Jak nie, no to dlaczego i co tutaj poszło nie tak, co możemy zmienić i tak dalej, więc... Albo czy zmieniamy standard. Tak. Tak. Bo rozumiem, że to jest płynne. Tak, no wszystko w tym świecie YouTube'owym jest płynne. Niektóre rzeczy są bardzo podstawowe. Na przykład przy miniaturkach jest coś takiego w tym naszym standardzie, jak to, jakie emocje ma wywołać dana miniaturka. No i tak naprawdę mamy 3 takie podstawowe emocje, które możemy próbować u widza wywołać. Pierwsze to jest desire, czyli jakieś pragnienie, to jest coś, z czego często korzystamy. Jest napis duży $1 milion na miniaturce i osoby, które chcą mieć $1 milion, chcą zarobić $1 milion, no nie wiem, zależy od tytułu, co tam jest napisane, rezonują z tym. To jest wywołanie jakiejś tam właśnie tego pragnienia. Innym może być ciekawość, czyli może być taki film, na przykład wypuściłem 100 różnych reklam, ciekawe, która jest najlepsza. No tu ten tytuł trochę poprawiam, tak mówiąc z głowy, ale można to fajnie sobie opakować w jakiś sposób. Nie? I możemy tutaj wzbudzić w jakiś sposób ciekawość. No i jeszcze jedna jest strach, czyli jakieś błędy na przykład. Najgorsze błędy, które popełniają e-com brandy i to sobie jakoś opakować. Które kosztują 100 milionów straty. Tak. Czyli to są takie 3 i to jest coś, co jest niezmienne. To się nie ma prawa zmienić, nie? Ale są różne rzeczy stylistyczne i tak dalej, które podlegają zmianom. No, ale w każdym razie ja się spotykam z tymi osobami, więc jestem też zaangażowany w tym momencie. Jak to będzie wyglądało za jakiś czas, no nie wiem, bo tak jak wspomniałem, ten nasz biznesowy coach czy tam konsultant sugerował nam trochę, żebyśmy właśnie stworzyli takich team liderów, którzy będą mogli wziąć część odpowiedzialności bardziej jeszcze na siebie. No i zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Tak jak powiedziałem, z przyszłością jest tak, że nic nie wiadomo. Okej. Czujesz, że ktoś w firmie już z pracowników ma dzisiaj może nie całą twoją wiedzę, ale predyspozycję do tego, żeby ją przejąć i właśnie przejąć te procesy? Myślę, że żeby mieć taką wiedzę jak ja, to trzeba mieć swój kanał. A nie każdy u nas ma. Są osoby, które mają swoje kanały, mamy montażystów, którzy mają kanały poświęcone montażowi, więc zdarzają się takie osoby, ale wydaje mi się, że w tym momencie nie ma takiej osoby i nie wydaje mi się, żeby była, bo też nie próbujemy takiej osoby stworzyć. Ja mam po prostu dosyć szeroką wiedzę, jeśli chodzi o YouTube'a, a można zamiast mnie złapać na przykład 3 czy 4 osoby, które będą wyspecjalizowane tylko w jednym elemencie i to wystarczy. Nie jest potrzebne, żeby one miały wszystkie te umiejętności w jednej. Mogłyby to opanować, gdyby prowadziły swój kanał pewnie, nie? Od A do Z, bo musiałyby te kompetencje opanować. Ale... No dobra, ale proces mógłby to zaopiekować i do czego dążę? Myślę o tym, czy ty w ogóle myślisz o tym, czy może to jest ci jeszcze potrzebne bardzo mocno, żeby mieć dużą styczność z tymi klientami na poziomie operacyjnym, bo to ci daje też jakąś wiedzę, lepsze zrozumienie klientów. Czy myślisz o tym właśnie, żeby skonstruować proces tak, żeby siebie wyjąć z tego procesu? Idziemy troszeczkę w tym kierunku, czy myślimy nad tym, żeby pójść w delikatne wyłączenie mnie jeszcze bardziej z tych rzeczy,
ale no tak jak powiedziałem, z przyszłością nic nie wiadomo, różne rzeczy się dzieją w firmie i będziemy na to po prostu reagować na bieżąco. Czy ma to dla mnie wartość, że mam ten kontakt z klientem? Tak, ale też coraz więcej rzeczy działa na takiej zasadzie, że ja już tylko mogę je na przykład zatwierdzać, nie? Czyli coś przychodzi do mnie, czy mam jakąś rzecz, którą jeszcze kilka miesięcy czy rok temu bym robił sam, proszę kogoś, żeby to zrobił za mnie i zanim wyślę do klienta, czy zamiast prześlę dalej, żeby dał mi do sprawdzenia. Więc w ten sposób pewne moje kompetencje są oddawane dalej i to jest, myślę, fajne. I poprawiane i w międzyczasie też opisywane, tak żeby dalej można było to oddać, gdyby taka przyszła potrzeba. Spoko. Czy ty byś określił, że macie wiele linii produktowych, czy jedną? Jak definiujesz linię produktową? Tak, żeby wiedzieć, że klient wpadnie w ten sam proces produkcyjny. Nie, mamy raczej jedną taką główną usługę, czyli to zarządzanie kanałem. To jest nasz taki core. Można tutaj delikatnie zrobić upsell albo downsell, w zależności jak dobierzemy powiedzmy jakieś tam dodatkowe komponenty albo odejmiemy coś, więc natomiast proces jest praktycznie identyczny i też zdarza nam się sprzedawać consulting, jeśli chodzi o tego YouTube'a, natomiast no to jest trochę inny proces, nie? Czyli to by było coś oddzielnego, więc można powiedzieć, że dwie, ale ten consulting to jest taki gdzieś tam czasem się zdarzy, tak bym powiedział. Nie jest to coś, co jakoś mocno puszujemy i że się staramy pozyskiwać tam klientów. Czyli dajecie zaporową cenę, jak ktoś kupi, to może ktoś kupi. No, nawet nie jest tak, mogłoby tak być, to by może było rozsądne, ale czasem się zdarza po prostu ktoś, kto już ma swój zespół i nie chce nic zmieniać, ale jednak chciałby mieć lepsze rezultaty, no to jest tak, że on w zasadzie chce zostawić pieniądze i my możemy pomóc, ale nie w ten sposób co zwykle, więc czasem się zgadzamy, że no dobra, spoko, to ci trochę podpowiemy, umówimy się na jakieś kole, powiemy ci co zmienić i już, ale w tym YouTube'owym świecie zazwyczaj lepszą opcją jest ta usługa Done for You, bo wtedy my mamy pełną kontrolę, tak? To jest tak czasem, że my mówimy, no musicie zmienić miniaturki, bo te są do kitu. Mija miesiąc i są takie same. Łączymy się na kola i klient pyta, czemu nie mamy rezultatu? No nie masz, bo nie zmieniłeś, co mam ci powiedzieć. Stary. No tak. A jak my mamy kontrolę nad miniaturkami, to my to robimy i już. Czasem też jest ciężko, często takie osoby się łączą na przykład razem z zespołem. Ale jak ktoś jest sam i pracuje z jakimś freelancerem, no to on może nie być w stanie wytłumaczyć temu freelancerowi, jak to trzeba zrobić. Ja mogę mu to nawet napisać i on to wyśle, ale on nie będzie w stanie tego zaakceptować. On po prostu nie ma wiedzy na ten temat, więc ciężko się deleguje coś, na czym się nie znamy i nawet jak ktoś nam powie, jak to zrobić inaczej, no to jak my nie mamy tej fundamentalnej wiedzy, to efekty są różne, nie? Więc najlepiej Done for You i to jest ten nasz korowy produkt. Spoko. No dobra, no to gdzie jest właśnie granica tego waszego produktu? Jakiego problemu dziś nie rozwiązujecie waszym klientom? Gdzie kończy się ta usługa? Jakiego klienta byś nie wziął? Zazwyczaj klienci, których nie bierzemy, to są klienci, którzy nie mają swojej oferty, są po prostu za mali biznesowo, nie mają czego sprzedać, to no, nie jesteśmy w stanie pomóc, bo my chcemy, żeby ta nasza usługa się zwróciła po prostu. To nie jest tak, że ma ktoś wydawać pieniądze i tyle, tylko docelowo to ma się zwracać. Ale jak ktoś nie ma produktu, albo ma produkt, ale dopiero go stworzył i nie wiadomo, czy to będzie działać, czy jest w ogóle jakiś product market fit, no to jak ktoś bardzo chce, to możemy się z nim zacząć współpracę, ale no, skąd my mamy wiedzieć, czy to się sprzeda, nie? Jak to się jeszcze nigdy nie sprzedało nigdzie. Jak ktoś sprzedaje za pośrednictwem innych kanałów i przychodzi na YouTube'a, no to my widzimy, że jest product market fit, ten produkt gdzieś się sprzedaje, więc na YouTubie też pewnie będzie się sprzedawać i zazwyczaj właśnie tak to wygląda. Okej, czyli to jest takie jedno z głównych kryteriów tak, wyboru. Nie trzeba mieć kamery, nie trzeba mieć doświadczenia w nagrywaniu, nie trzeba mieć ekipy montażowej, w sensie do nagrywania. Trzeba mieć coś, czego ludzie potrzebują. Trzeba coś sprzedawać, tak, w większości, bo czasem jest ktoś, kto chce po prostu zbudować sobie tą rozpoznawalność, to wtedy trzeba mieć pieniądze. Ale jeżeli chcemy, żeby to się zwracało,
no to musi być coś, co się sprzedaje. Najlepiej, żeby to było high-ticketowe w jakiś sposób, no bo to jest tak, bo to że jest duża jeżeli... inwestycja. Tak, jeżeli my na przykład bierzemy tą 8, powiedzmy, od klienta, czyli to będzie jakieś $2000, ale klient ma ofertę, którą sprzedaje za $10,000 i my po, nie wiem, 4-5 miesiącach sprzedamy tę dyszkę, no to w zasadzie te miesiące się właśnie zwróciły i już teraz lecimy na następne, a po tych 5 miesiącach, czy 4 miesiącach, czy 3 miesiącach, to już idzie szybciej, z górki, więc no jak ktoś sprzedaje coś drogiego i jest dobry w tej sprzedaży, to będzie to grało po prostu, bo YouTube bardziej ściąga ruch niż sam w sobie sprzedaje. Czasem jest też tak, no, ale szczególnie jeśli oferta... Tak, bardzo. Opór, nie? Tak, ale może się zdarzyć ktoś, kto po prostu jest beznadziejny w sprzedaży i nie ma dobrej oferty. I wtedy... Nawet często. Tak, i wiesz, my możemy zrobić ten ruch, ale tak, masz słabą landing page, bo nie znasz się na landing page'ach. Masz słabą ofertę, bo nie masz żadnego... No nie ma takiego żadnego Twój haczyka. produkt jest słaby. Tak, może on jest fajny, ale jest źle na przykład opakowany. Jest tak, że jest duże ryzyko dla człowieka, żeby w ogóle się za to zabrał i on może nie chcieć tego zrobić. A w dodatku jeszcze jak wejdzie z tobą nawet na rozmowę, to ty nie masz tych umiejętności sprzedażowych, żeby zadać odpowiednie pytania, pokazać mu, gdzie jest jego ból i tak dalej, no to kurczę, może być ciężko. Ale jeżeli ktoś ma już biznes i ma te rzeczy rozpracowane, to może być tak, że po prostu ktoś wchodzi na kola z YouTube'a i jest sprzedany i 100% konwersji. To jest oczywiście tylko do jakiegoś momentu, bo znajdzie się ktoś, kto nie przekonwertuje. Nie ma 100% konwersji. Tak, nie ma. Może być przez chwilę, więc tutaj zaznaczam to, żeby też nie myślał, że z YouTube'a jest 100% konwersji, ale może być bardzo duża, może być, nie wiem, 50%. Nie? Że jeżeli... To jest i tak ogromna. No, a tu właśnie ten nasz klient Nick mówi, że z YouTube'a ma właśnie 50% konwersji na ofertę $10,000 za co miesiąc, nie? Wow. No to nie wiem, czy istnieje jakiekolwiek inne medium, które może w ten sposób podnieść konwersję sprzedaży. Kurczę, nie znam. Też nie znam. I z YouTube'em jest też fajne to, że jako jedyna platforma ma takie długie życie, nie? Że ja mam filmy, które nagrałem 4 lata temu i one zyskują wyświetlenia. I jeżeli one pozyskują lidy przez ten czas cały czas, no to mamy ten wykładniczy efekt, o którym mówiłem. To są te rezultaty, na które się czeka latami. Właśnie miałem o to pytać, ale zaraz do tego jeszcze wrócimy. Chciałem wrócić trochę do twojego wspólnika Grzegorza. Czy wy przed rozpoczęciem współpracy jakoś sprawdzaliście swój fit do siebie? Nie, bo nie było takiej bardzo potrzeby. No ja byłem zatrudniony jako pracownik, nie? Więc sprawdziliśmy taki fit na poziomie, czy dobrze nam się, czy pracuje nam się razem i pracowało nam się bardzo dobrze. Jak to się stało, że staliście się wspólnikami z takiego układu pracownika? Ja w poprzedniej firmie, w której pracowałem, stałem się udziałowcem. Dumnie to brzmi, bo miałem 1% udziału, więc ciężko powiedzieć, żeby to... No, nadal mam ten 1%, nawet nie wiem, co się dzieje z firmą i tak dalej. Ile jest warte teraz? Nie wiem, nawet tak jak mówię, po prostu ja dosłownie o tym zapomniałem, nie? Więc nie ma to większego znaczenia, ale wiedziałem, że tak można, że można w ten sposób wynagrodzić pracownika i tak dalej i ja chciałem iść w tym kierunku, bo ja czułem się bardziej jak... Czułem, że moja droga jest bardziej po stronie przedsiębiorcy niż pracownika. Więc ja chciałem iść w tym kierunku i gdzieś rozmawiałem też o tym, nie? Że chciałem iść w tym kierunku z Grzegorzem. Gdybym tego nie powiedział, to pewnie byśmy nie byli wspólnikami. Nie? Więc... Czyli to od ciebie wyszło trochę. Tak. Dobra. Trochę ode mnie, no ta pierwsza inicjatywa. Oczywiście jakby to nie miało sensu też z punktu widzenia Grzegorza, no to byśmy tego po prostu nie zrobili, ale miało sens to z każdej strony i tak to powstało, że w miarę z tym zwiększaniem rzeczy, którymi ja się zajmowałem, no przeszliśmy na inny sposób rozliczania, a później właśnie już dostałem udziały i potem jeszcze zostały one zwiększone. Nie? Więc... I jaki to jest dzisiaj podział? Dzisiaj jest 25% firmy jest moje, ale będziemy to jeszcze zwiększać do
40. Okej. Docelowo myślisz, że dojdziecie do układu 50-50? Czy nie wiem, nie rozmawialiśmy o tym. To Nie. znaczy Grzegorz zasugerował, że być może to by było coś bo też w którymś momencie chciałby się trochę mniej angażować w firmę. Nie? Więc może tak być, że tak by to wyszło, ale nie chcę tutaj za dużo o tym mówić, jasne, bo po prostu nie rozmawialiśmy o tym. To jak o tym nie rozmawialiście, to jest fair enough. To znaczy była taka sugestia po prostu, ale to jest taka luźny pomysł. Zobaczymy, co będzie się dalej po prostu działo. Tak jak powiedziałem, przyszłość jest za po prostu mgłą niepewności i co się będzie działo, to zobaczymy, jak będziemy reagować na to, co przyniesie rzeczywistość. I dzisiaj pracujecie na spółce ZOO, tak? Tak. I to jest tak, że to jakoś ewoluowało. I ewoluowało to prawdopodobnie z rzeczy z twojej jakiejś pensji w firmie do rozliczenia dzisiaj odzysków? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Okay. Więc nawet na początku, jak przeszliśmy z rozliczenia takiego godzinowego na te procenty, no to teoretycznie to był dla mnie minus, nie? Więc część osób, która się nie za bardzo zna na biznesie i też trochę ma inne myślenie, mogłaby się puknąć w czoło, w sensie powiedzieć mi, żebym się puknął w czoło, bo finalnie miałem po prostu mniej kasy, nie? Ale to tak jest. Jako właściciel chciałeś mieć więcej niż w początkującej firmie. Nie, no super, fajnie, że to mówisz, bo to jest mega ważne. No więc to jest coś za coś, nie? To jest coś za coś i też w tej pierwszej firmie nieruchomościowej, w której pracowałem, było takie powiedzenie, że żeby dostać ten pierwszy procent udziałów, a później można było jeszcze drugi, ale to jak się pracowało tam, nie pamiętam, już rok, czy jeszcze 2 lata, czy coś tam. W każdym razie, żeby dostać jakiekolwiek procenty, to nie był jakiś tam okres, że nie wiem, po roku się dostaje albo coś takiego, tylko trzeba pracować tak, jak właściciel. I jeżeli pracujesz tak jak właściciel, to dostaniesz procent, żebyś mógł się czuć, że jesteś właścicielem. Nie? Więc ja też przyniosłem taką etykę pracy ze sobą do Brandive, bo tak się nazywa nasza firma. I to jest coś, co ja zawsze robiłem. Nie? Czyli ja mam takie nastawienie na bycie lojalnym pracownikiem, na wykonywanie swoich zadań, a teraz na bycie lojalnym współwłaścicielem, bo też mam inne jakieś, ze względu na to, że mam swój kanał, to pojawiają się jakieś inne okazje biznesowe, które mógłbym w jakiś sposób starać się wykorzystać, ale ja raczej skupiam się na tym, co robimy razem i już, nie? Co nie jest może... Niektórzy mają inne podejście, nie? Czyli na przykład jest coś takiego jak job hopping, szczególnie u etatowych pracowników, że tu popracuję rok albo 1,5 i potem mogę iść sobie dostać podwyżkę, bo zrobić firmy dźwignię. zazwyczaj tak jak rekrutują, to dają po prostu lepsze warunki i tak po prostu skakać. Ja nigdy tego nie robiłem. Jak ktoś chce, to można, ale nie moje podejście. Nie? I myślę, że dlatego też miałem szansę, żeby zostać po prostu współwłaścicielem i udziałowcem, a gdybym miał inne podejście, no to by to nie było możliwe. No i też drugą sprawą jest to, że musi to być mała firma, bo jeśli ktoś by chciał coś takiego powtórzyć i przyjdzie do Microsoftu, to może sobie akcje kupić na giełdzie i tyle, nie? Więc to musi być mała firma i trzeba... No chyba, że wchodzisz jako CEO do Microsoftu, nie? Tak. Wtedy ale dostaniesz. To raczej nie dotyczy dużego procentu słuchaczy. Chociaż może ktoś z słuchaczy zarekrutuje na CEO Microsoftu. W każdym razie w małej firmie takie rzeczy mogą się wydarzyć i dlatego też ja uważam, że szczególnie jak się jest taką osobą młodą, to mała firma może być fajnym miejscem do tego, żeby zobaczyć, jak firma wygląda, bo w dużej firmie mamy swoją wąską działkę, którą się zajmujemy, ale jak mamy do czynienia z małą firmą, to tam się dzieją różne rzeczy i mamy okazję podpatrzeć różne tematy, mamy często dostęp bezpośrednio do właściciela, możemy sobie z nim porozmawiać, możemy zobaczyć, jak on funkcjonuje, jakie ma podejście do różnych spraw i tak dalej, co może się przydać do tego, żeby rozpocząć swoją własną działalność w przyszłości, a może się okazać, że będziemy mieli okazję w jakiś znaczący sposób wpłynąć na tą organizację, w której już jesteśmy. Skąd u ciebie ten mindset przedsiębiorcy? Bo
kurczę, przychodząc do kogoś do firmy, ty widzę, że już miałeś ten mindset praktycznie na samym początku. Takie mam wrażenie, czy nie? Nie wiem, ja mam takie podejście po prostu, że jak mam jakąś pracę, to biorę za nią odpowiedzialność i staram się zrobić co mogę, żeby to było po prostu robione dobrze. I to jest taka kompletna podstawa, taki fundament, który wymaga tego, żeby móc przejść do bycia przedsiębiorcą w ten sposób, przy tej drodze. A druga rzecz jest taka, że nie boję się nowych wyzwań i tak jak głosi nasza ta wartość firmowa, wyzwania przyjmuję z entuzjazmem i już, tak, traktuję jako okazję. Wyniosłeś to z domu? Jaka w ogóle była relacja twoja z rodzicami? Nie wiem, czy wyniosłem to z domu. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, a relacja moja z rodzicami jest super. Więc byli pomocni w całej ścieżce? Tak, oni już kibicowali na etapie technikum mniej więcej powiedzieli, że słuchaj, ty wiesz najlepiej, co masz robić i rób, co uważasz za słuszne. Oczywiście starali mi się w jakiś sposób podpowiedzieć, jeśli mieli coś do powiedzenia, to jakieś tam swoje podpowiedzi mi zostawiali, ale czy ja ich słuchałem, czy nie słuchałem, to już było w mojej gestii. To twoi rodzice mają coś wspólnego właśnie z własnym biznesem? Nie. Okay. Pracują obydwoje w budżetówce. Mama pracuje w urzędzie, a tata w GDDKiA, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad. Okej, czyli to nie oni zaszczepili ten mindset? Nie, u mnie w rodzinie nie było żadnych przedsiębiorców. Nie ma takiej tak jak powiedziałem, tam jedyną osobą, która była w jakiś sposób dla mnie autorytetem tak w jakimś tam kontekście finansowym, to był właśnie wujek, który był inżynierem w korporacji, nie? Żadnych przedsiębiorców nie było. Ciekawe, nie? No. Myślę, że to jest łatwiejsze, jak ma się właśnie takie doświadczenia z przedsiębiorcami czy coś, ale no ja nie miałem. Mama wcześniej, zanim pracowała w urzędzie, to przez moje większość dzieciństwa pracowała w handlu, czyli pracowała w drogerii, później pracowała w Piotrze i Pawle, później Piotr i Paweł zbankrutował, więc w różnych innych miejscach. Natomiast ogólnie to były takie prace, więc też wiem, jaka różnica jest między pracowaniem właśnie przy takich rzeczach, a bardziej tych budżetówce. Więc to jest też ciekawe. Szczerze to ja się zastanawiam nad tym, czy jest łatwiej w momencie, w którym masz wzorce przedsiębiorcy gdzieś w rodzinie, bo coraz częściej widzę, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają typowy mindset przedsiębiorczy, to przeważnie nie wiem, czy to jest zasada, nie? No to jest, wiesz, jakiś wycinek, nie mam badań, ale przeważnie właśnie oni nie mają takiego wzorca i wydaje mi się, że ludzie, którzy w ogóle pochodzą z rodzin, które nie są ultramajętne, bardziej na średnim poziomie, a nawet niższym, są trochę głodniejsi tego sukcesu i może coś też w tym być. Może okazać się, że najlepszym rozwiązaniem jest taki mikroprzedsiębiorca, któremu nie do końca się jakoś super wiedzie, bo wtedy mamy połączenie, mamy trochę tego głodu, a z drugiej strony trochę inny mental, ale nie mam za dużo doświadczeń i nie mam tylu jakichś znajomych, czy ten, żeby jakieś tutaj wnioski wyciągnąć. No na pewno ja przez długi czas po prostu nawet nie wiedziałem, że jest jakaś inna droga i tak jak wspomniałem na początku, skupiałem się studia, oceny, dobra praca i to był jedyny mój taki wyznacznik i ścieżka. Dopiero będąc już w miarę świadomą osobą sobie doszedłem do tego, że jest inna droga. Pamiętam, jak czytałem taką książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec, jakoś jak byłem w technikum i przyniosłem rodzicom, mówię, słuchajcie, kurczę, to musicie przeczytać, to w ogóle i rodzice mi powiedzieli, nie, wiesz co, synek, to nie jest takie łatwe. I tyle, nie? I później to sprawdziłem i się okazało, że no pewnie nie jest takie łatwe, ale też nie jest takie trudne, nie? Więc to jest dobre skwitowanie. Tak.
Dobra, jak wygląda praca w waszej agencji na co dzień? Jakbyś miał to opisać przy współpracy z Grzegorzem? Czy to jest tak, mówiłeś o spotkaniach cyklicznych z waszymi ludźmi, gdzie synchronizujecie w jakiś sposób swoją kulturę? Ja mam, tak, to znaczy to jest Spotkania w firmie są takie, że mamy jedno w tygodniu, gdzie wszyscy się łączymy. Ono nie jest długie, myślę, że 15-20 minut przeciętnie trwa. Powtarzamy sobie wartości. Ja robię jakiś taki update odnośnie tego, co się dzieje, czy mamy nowych klientów, albo że będzie więcej pracy, mniej pracy, jakieś zmiany organizacyjne, no tego typu taki update'ik. Wprowadzamy, czasem tam jest takie coś jak recognition system, czyli możemy albo ja, albo pracownicy siebie nawzajem docenić za jakieś fajną postawę w poprzednim tygodniu, czyli na przykład przestrzeganie tych naszych wartości. Czasem może być to coś innego, czyli ktoś zrobił po prostu jakąś super robotę, zrobił super miniaturkę, zrobił super montaż i ktoś może powiedzieć, słuchajcie, zobaczcie, Dawid zrobił super miniaturkę, tu ją podsyłam, zobaczcie sobie sami, wszyscy mówią, wow, ale super miniaturka, nie? Więc to jest taki recognition system, na który też jest miejsce, czasem to się udaje, czasem nie. To znaczy czasem po prostu nie ma aż tak dużo rzeczy do powiedzenia. Więc to, no i też trzeba jakby w ciągu tygodnia poświęcić czas, żeby przyjrzeć się pracy innych, żeby móc coś powiedzieć, nie? Więc to z tego powodu czasem jest po prostu za dużo takiej pracy bieżącej. No i ma to też budować trochę więź między tymi ludźmi, ale mniejsza. To jest to powtórzenie wartości i to jest jedno spotkanie. Mamy też te spotkania takie działowe, powiedzmy, czyli montażyści się spotykają tylko z montażystami, rozmawiamy o montażu. I ty też uczestniczysz w tych spotkaniach? Tak. Spoko. I do tego mamy spotkania, to już są takie tylko moje, jedna z tą osobą od koncepcji miniaturek i ogólnie od miniaturek, one są ważnym elementem, więc ja mam z tą osobą takie spotkania 1 na 1. Z Customer Success też mamy spotkania, gdzie robimy sobie update, co tam się dzieje u klientów, czy są jakieś niepokojące rzeczy, czy coś trzeba zmieniać, czy mamy jakieś fajne nowe pomysły i tego typu historie. No i ja mam spotkania z Grzegorzem, gdzie omawiamy sobie to, co się dzieje też w firmie, łączymy te wątki sprzedażowe z operacyjnymi w pozostałej działce firmy i my mówimy też o jakichś różnych strategiach, pomysłach na to, co będziemy robić dalej, więc to mniej więcej tak wyglądają te przeróżne spotkania. Spoko. Czego czujesz, że najbardziej boją się wasi klienci? Myślę, że najbardziej się boją tego, że za długo będą musieli czekać na wyniki. To jest coś takiego, co jest jakimś tam strachem. Czy to się zwróci, kiedy to się zwróci, no bo to nie jest tak jak z adsami albo nawet jakimiś cold mailami, że mamy od razu widzimy rezultaty. My też nie działamy na takiej zasadzie, że będziemy paper client na przykład, czyli jak pozyskamy ci klienta, to wtedy dopiero nam zapłacisz. Nie działamy na takiej zasadzie, bo widzieliśmy, że były wtedy słabsze rezultaty. Ciężko to było mierzyć, bo często jest tak, że klient po prostu, szczególnie na początku, ten YouTube zwiększa jakieś konwersje, że klient na przykład przechodzi z maila na YouTube'a i wtedy się umawia, albo z YouTube'a na maila i tam się umawia. Po prostu ciężko było to w jakiś sensowny sposób mierzyć. Są oczywiście do tego oprogramowania odpowiednie, ale no ciężko to zrobić tak, żeby każdy czuł, że wszystko jest uczciwie zrobione. Nie? Więc po prostu mamy flat fee, miesięczną opłatę i dla kogoś może to być jakieś tam ryzyko. W tym modelu wydaje się to bardzo logiczne. Tak. Dobrze to jest przemyślane. Od początku tak pracowaliście? Czy pracowaliście inaczej? Tak, to znaczy od kiedy ja pracuję, to tak. Wcześniej na samym początku, no to ta firma też troszeczkę ewoluowała, bo na samym początku Grzegorz robił montaż, a on był jedynym montażystą, odezwał się, że może komuś zmontować coś tam i coś tam troszeczkę zmontował, że tak powiem, więc to była praca po prostu paper video, później doszły do tego miniaturki, optymalizacja i tak dalej, więc to trochę ewoluowało, ale tak od kiedy powstał taka już prawdziwa oferta, to tak to zawsze wygląda. Super. Powiedziałeś w jednym filmie, że patrząc na waszych klientów, to ty sam mniej zarabiasz niż oni i zakładam, bo
gdzieś wyczułem taką miękką sugestię, że ty też bardzo mocno uczysz się od swoich klientów, no bo od swojego klienta mówiłeś, że kupiliście konsultacje. To jest w ogóle ciekawe. I czego w takim razie ty się uczysz od swoich klientów? Czy to jest tak, że wy rośniecie razem i jest ten transfer wiedzy między wami i to jest jakaś taka jeszcze kolejna główna siła napędowa? W pewnym stopniu. Do pewnego stopnia na pewno. Klienci, no na pewno część z nich jest dużo, dużo dalej. Mamy takich klientów właśnie, tam czasem lubię na filmach o tym wspomnieć. Mamy Justina, który kupił sobie niedawno Porszaka 911. Myślę, że teraz nie chcę skłamać, albo 2, albo 3 lata młodszy jest ode mnie Justin. Mamy Nika, który jeździ teraz, też niedawno kupił sobie, Boże, żebym nie skłamał, Corvette. To jest w moim wieku. Mieliśmy też, to w zasadzie mamy, bo to była taka drobna pauza, ale jest też taki klient Jason, który z kolei McLarenem sobie śmiga i też jest w moim wieku, więc no, ja mówiąc, że nie mam aż tak bardzo się czym chwalić, jeśli chodzi o swój jakiś tam poziom finansowy, to nie ściemniam, tak naprawdę tak uważam. Widzę, że można robić dużo więcej, dużo lepiej, dużo szybciej i już. No więc są też rzeczy, których możemy się uczyć od naszych klientów i na pewno jakiś tam transfer wiedzy jest, ale też nie taki duży, no bo no, większość naszych klientów po prostu jest zajęta i też nie siedzi z nami na Slacku, nie robimy jakichś długich rozmów i tak dalej. Czasem jest tak, że nawet mamy takie feedback formy i wysyłamy feedback form, którego wypełnienie zajmuje tam, nie wiem, 3 minuty i klient pisze, słuchaj, nie mam czasu na to, ale powiem ci tak, to fajnie, to możecie zmienić. I to on nie wypełnia tego feedback formu, bo nie ma czasu kliknąć w link. Nie? Więc jest też tak, że dużo naszych klientów, jak my mamy jakąś prośbę, żeby coś zrobić inaczej, coś dograć, o czymś pogadać, to czasem oni nie mają po prostu czasu na to. Nie? Oni mają swoje biznesy, są zajęci. Naszym zadaniem jest ściągnąć z nich jak najwięcej, jeśli chodzi o YouTube'a. Ale z drugiej strony obserwując ich biznes od jakby w kuchni, to, pewnie, że tak. To i tak ten transfer istnieje. W 100%. Do pewnego stopnia. Myślałem, że on jest większy, ale no rozumiem. Tak, dlatego na przykład z Rejem no, działamy tak, że my po prostu też płacimy jego za consulting, tak żeby mieć taki już dostęp w pełni. Nie? Bo to też nie jest tak, że po prostu chcemy, żeby ktoś nam płacił, a my tam będziemy do niego, ej słuchaj, jakbyś zrobił to, a jakbyś tamto. Zdarza się, tak? Też miałem taką sytuację. Mamy takiego klienta, który jest ekspertem właśnie od cold mailingu i ogólnie takiego cold outreachu nawet bardziej. I też o coś tam go podpytałem, bo się zastanawiałem, jak coś zrobić i już dostałem odpowiedź. Nie? Więc zdarza się, ale to nie jest też tak, że jakoś tam pasożytujemy po prostu na swoich klientach. Miałem, Hubert, pytać o to, czy to jest tak, że klienci ci właśnie zapewniają trochę taką potrzebę przebywania wśród przedsiębiorców, ale już widzę, że nie, bo z tego, co powiedziałeś, to nie jest aż tak głęboki kontakt, bo tak jak mówisz, oni nie mają za bardzo czasu. Czy jest gdzieś jakieś takie miejsce, gdzie adresujesz tą potrzebę, czy w ogóle masz na to czas, żeby przebywać z innymi przedsiębiorcami? Czy wierzysz w to, że to jest ważne w robieniu swojego biznesu, żeby trochę się zarażać mindsetem? Myślę, że jest na to miejsce, natomiast ja się bardziej zarażam właśnie tym contentem, czyli to pranie mózgu poprzez książki i inne materiały. Niekoniecznie te interakcje z prawdziwą osobą. Z bardzo prostego powodu, no tak jest łatwiej, szybciej i wygodniej. Po prostu można to odpalić wtedy, kiedy mamy chwilę albo usiąść chwilę z książką i już. Pewnie jakbym chciał, to by się znalazł czas na to, żeby sobie zorganizować więcej takich kontaktów już prawdziwych, face to face z przedsiębiorcami, ale nie mam też jakiejś takiej ogromnej potrzeby. Myślę, że gdybyśmy od początku byli firmą pracującą w Polsce, to miałoby to więcej sensu, no bo wtedy też część tych osób mogłaby zostać potencjalnymi klientami albo mieć znajomych, którzy mogliby zostać potencjalnymi klientami i tak dalej. Więc to ma wtedy też ten networking taki dodatkowe znaczenie. A u nas tego no nie było. Do tego roku byliśmy tylko i wyłącznie na zagranicę, więc tego nie było.
i za dużo takich kontaktów face to face z przedsiębiorcami nie mam. No, mam kontakt z Grzegorzem, ale to jest wspólnik, więc to jest zupełnie co innego. Mam też kontakt ze swoim kuzynem, który prowadzi własną firmę w branży e-commerce'owej i też tam to bardzo fajnie idzie, ale nawet jak się spotykamy, to tak dużo nie rozmawiamy o biznesie tylko i tak dalej. Zawsze coś się znajdzie, ale nie jest to jakiś taki jedyny temat, więc myślę, że to by było fajne, szczególnie jakieś takie wyjazdy nawet grupowe mogą mieć fajny efekt, ale no do tej pory akurat nie miałem na to przestrzeni, czasu, pomysłu, nie wiem, no w każdym razie nie wydarzyło się to. Kurde, ciekawe czasy przyszły, że da się mieć dostęp właśnie do takiej wiedzy poprzez content i w sumie zaopiekować to właśnie tym. Myślę, że to nie jest też tak 1 do 1, nie? Możemy... Czasem w kontencie różne rzeczy się mówi, a inaczej wygląda prawdziwe życie, nie? Więc to też trzeba wziąć sobie na to jakąś poprawkę, ale czasem może nawet być tak, że ten kontent tak naprawdę będzie lepszy, bo ktoś może mówić, o tym myślę, bo masz z całego świata dostęp. Co się w ogóle celuje i nawet samemu tak nie żyć zgodnie ze wszystkimi swoimi zasadami, bo może są zbyt wyśrubowane, ale wierząc, że ta osoba tak żyje, to próbujemy tak samo i nawet robimy lepiej niż byśmy robili. W tym kontekście, dobre. Natomiast no pewnie tak kontakt z prawdziwymi ludźmi też ma jednak no, taką swoją przewagę i byłby na pewno fajny. Tak, to mi mówił Łukasz Gągała, że on obejrzał swój odcinek, w którym on był gościem i mówi, kurde, ale ja się od siebie nauczyłem, bo niby to wszystko wiesz i tak dalej, ale jeżeli to przekazywał to na żywo, mówi, kurde, mam taki zasób frameworków w głowie, a nie ze wszystkich korzystam. I to jest to, czasem tak jest. To jest coś takiego, że czasem potrafimy dać lepsze rady komuś, ktoś przychodzi do nas z problemem i my mamy tak, nie, no to musisz tak, pach i już będzie rozwiązane. A zaraz się okazuje, że my sami mamy ten sam problem i nie korzystamy z tego. Mamy rozwiązanie, ale no nie wiem, tak jest po prostu, że lepsze rady daje się komuś. Można mieć na to też taki framework, że właśnie samemu sobie się udziela rad i jakoś to sobie rozwiązać. Natomiast no tak. To co jest takiego, co działa u twoich klientów i robicie u twoich klientów i super się sprawdza, ale nie działa u ciebie na przykład na kanale? Bo po prostu tego nie robisz... z jakiegoś zaniedbania. Na pewno nie, takiego czegoś nie mam. No ja mam trochę inny format, to znaczy nie format, tylko inny cel kanału, bo nie mam oferty, nie? Więc u klientów my mamy call to action, gdzie mówimy o tym, że można z klientem pracować albo odsyłamy do jakiegoś darmowego tam lead magnetu. No, ale u ciebie też jest call to action, po każdym filmie widzę, że przekierowanie do innego filmu, więc... Dokładnie, ale u klientów robimy tak, że najpierw jest, czyli call to action jest podwójne, co może być trochę dziwne, bo no zazwyczaj call to action powinno być jedno, żeby nie robić takiego confusion, żeby się człowiek nie zastanawiał, co ma zrobić. Ale my widzieliśmy po naszych klientach, że lepiej to działa w ten sposób, że pierwsze call to action jest takie, czyli najpierw tworzymy próżnię jakąś, tworzymy taką potrzebę, czyli na przykład film dotyczy tematu jakiegoś A i mówimy, że ale to nie jest wystarczające, żeby cały ogólny twój cel się zrealizował, potrzebujesz jeszcze wiedzieć to i to. Jak chcesz się dowiedzieć, to umów się na bezpłatną konsultację i my ci podpowiemy, a jak tylko to zrobisz, to idź obejrzyj ten film o tym i on też ci się przyda. Będzie świetnym uzupełnieniem. Czyli najpierw chcemy, żeby oni przeszli do oferty, bo naszym głównym celem jest sprzedać jakiś produkt, albo do lead magnetu, zależy co tam jest pod spodem, zależy jak po prostu wygląda lejek klienta i też zbudować po prostu taką świadomość, że jest coś do kupienia. A później chcemy, żeby ci ludzie przeszli z jednego materiału do drugiego, bo to jest też bardzo ważne. Nie? Więc tak to mamy rozwiązane i takie rozwiązanie sugerujemy klientom. Zajebiste. Co było takie najbardziej nieoczekiwane we współpracy z klientami, którzy mają, nie wiem, większe kanały, większą kasę od was? Nie wiem, jak weszliście w ich analitykę albo jak zaczęliście z nimi pracować, coś, wiesz, co mogło zmigrować na was, co było dla was nieoczywiste? Teraz już sobie tego nie przypomnę, w takim sensie, że po prostu robimy już to tyle czasu,
Ale czujesz, że było takich rzeczy tak, trochę? że były pewne rzeczy, które też przekładaliśmy z jednego klienta na innego, zobaczyliśmy, że tu to działa i tak dalej, ale to już było na tyle dawno, że ciężko mi teraz wskazać jakieś takie konkrety. Jasne. Były takie inspiracje, ale w tym momencie no to już jest w miarę ułożone i sprawdzone i działa, więc nie ma... Też dużo jest klientów, z którymi pracujemy, którzy są zupełnie nowi, po prostu rozpoczynają swoją przygodę z YouTube'em z nami, więc oni po prostu mają nowy kanał i tam nic się od nich nie dowiemy. Oni się dowiadują od nas tylko i wyłącznie, po prostu nie ma szansy, żeby w drugą stronę się coś dowiedzieć, bo oni dopiero zaczynają. Okej, dobra, rozumiem. A co było takiego, w co ty, jak zakładałeś swój kanał, wierzyłeś, że tak jest? Albo tak rzeczywiście było w rzeczywistości, a dzisiaj już jest totalnie nieaktualne? Ja byłem na tyle zielony, że za wiele nie miałem jakichś przekonań o YouTubie, bo tak jak ci wspomniałem na początku, ja się w ogóle nie znałem na tym, kompletnie. Ja po prostu chciałem mieć kanał i tyle, ale nie miałem do tego kompletnie żadnych kompetencji zaczynając. A w co wierzyłeś na samym początku? To znaczy, czego się nauczyłeś na samym początku, co już dzisiaj nie działa, twoim zdaniem? Nie przypominam sobie nic takiego. Być może kiedyś trochę za bardzo wierzyłem w SEO, czyli to, że jak tam się zrobi odpowiednie tagi, zaczaruje to, że będzie z tego jakieś super rezultaty i SEO oczywiście jest fajne i warto to zrobić, bo to nie zajmuje dużo czasu. Myślę, że może dać jakieś tam dodatkowe 5-10%, wycisnąć troszeczkę więcej z kontentu, natomiast SEO na pewno nie uratuje słabego filmu. Nie? A co jest najważniejsze? Najważniejszą rzeczą jest pomysł na film odpowiedni. Czyli to jest ta największa dźwignia, jaką mamy. Pomysł, później no mamy dwie takie najważniejsze metryki, czyli pierwsza to jest click-through rate, na który wpływa pomysł, a druga utrzymanie uwagi odbiorcy, na co znowu trochę wpływa pomysł, nie? No bo jak pomysł jest ciekawy, to ludzie klikają i oglądają, dlatego to jest takie ważne. Inne rzeczy, które wpływają na click-through rate, to jest to, co już wspomniałem, czyli temat. Temat to jest pomysł, więc to jest to samo. Tytuł, miniaturka i to, na ile ludzie są zadowoleni z naszych poprzednich prac. A jeśli chodzi o utrzymanie uwagi, no to odpowiednia struktura filmu przede wszystkim, a do tego montaż. I to są jakieś takie elementy, które wpływają na cały sukces. No i fajny call to action. Jeżeli naszym celem jest pozyskanie klienta, to warto to call to action mieć i następne call to action do następnego filmu, bo tak naprawdę w dużym stopniu celem twórcy YouTube'owego jest z nowych widzów stworzyć widzów powracających, bo powracający widzowie mają wyższy CTR, click-through rate, dłużej oglądają filmy i są bardziej skłonni zostać naszymi klientami, rozpocząć z nami współpracę. Czyli celem w pewnym sensie jest z nowych ludzi zrobić powracających ludzi, bo oni mają wszystkie te metryki, o których mówimy, na wyższym poziomie. No więc warto przekierowywać ich do następnego filmu. Okej, dobra, czuję to. 189 shortów, tyle jest u ciebie na kanale, 211 filmów. Format od 4 do 30 minut. Wiem, że duża rozpiętość, ale średnia... No już teraz nieaktualnie musiałeś sprawdzić jeszcze przed tym piątkiem. Okay. Daj jeszcze chwilę dokończyć. Około 12 minut średniej. Ostatnio drugi film opublikowałeś lekko ponad godzinę, tak? Tak. I teraz... 4 godziny go nagrywałem. Okej. Czy tak będzie? Ten twój format będzie ewoluował? W którą stronę? Teraz jest taki trend na YouTubie, że ludzie lubią dłuższe rzeczy, więc robię dłuższe rzeczy. Poza tym też w pewnym stopniu wyczerpałem te krótkie rzeczy. Ludzie bardzo lubili to, że u mnie było tak krótko, zwięźle i na temat. Ale teraz spróbowałem sobie długich rzeczy, żeby po prostu czuli, że jest coś innego, coś świeżego. Na pewno to wymaga dużo więcej pracy, żeby taki materiał nagrać, ale jest też większy watch time. Ludziom też się to akurat podobało, było mile odebrane, więc spoko. Natomiast czy będę kontynuować? Zobaczymy. Te filmy, miałem na nie pomysł, a czy będę miał na następne? Tak jak mówię, zobaczymy. Ja jestem w tym swoim kontencie. Ze względu na to, że nie mam jakiegoś sztywnego celu, to mogę sobie pozwolić na różne zabawy i eksperymenty. Czyli to był eksperyment, tak, ewidentnie. W pewnym stopniu tak. No, był taki trend, więc ja jak widzę jakieś trendy, to sprawdzam je samemu. Polecam też klientom wtedy, jeżeli faktycznie to ma ręce i nogi i
i już. Fajne z trendami YouTube'owymi jest to, że one żyją dłużej niż, nie wiem, to nie jest tak, że one żyją tydzień, tylko mogą żyć pół roku albo rok, nie? I to jest cały czas trend, więc jest taki luz, że można sobie to spokojnie wdrożyć i można też wcześniej sprawdzić, więc ja jak takie rzeczy się dzieją, to testuję. Też miałem kilka osób, które mi mówiło, że za dużo się rzeczy powtarza na kanale, że już nic nowego się nie dowiadują, więc mówię, to najpierw zrobiłem inne tematy i to się w ogóle nie przyjęło. To znaczy nagrałem filmy na takie tematy, o których nigdy wcześniej nie mówiłem. Czyli na przykład? Na przykład o tym, dlaczego nie inwestuję w spółki dywidendowe. Nigdy nie poruszałem tematu dywidend na kanale. Albo inny materiał zrobiłem o 26 wskazówkach dla młodszego, biedniejszego siebie. Czyli taki bardziej ogólny film, którego nigdy też nie było czegoś takiego na kanale. Więc takie... I co? I to się nie przyjęło? Nie za bardzo. A później zrobiłem film, który był praktycznie remake'iem filmu, który zrobiłem nie wiem, 2 lata temu o rodzajach dźwigni. I ten film bardzo dobrze się przyjął, 40 000 wyświetleń chyba, więc mówię czyli to jednak nie chodzi o to, że ludzie potrzebują czegoś nowego, tylko trzeba im to trochę inaczej przedstawić i lepiej się skupić na tym, co działa, na tych najważniejszych 80% i w którymś momencie ważniejsze jest to, żeby ludziom przypominać o tym, co najważniejsze, niż kombinować. Nie? Więc mówię, to spróbuję to samo zrobić w trochę inny sposób. I tam na przykład też troszeczkę testowałem, czyli jak ludzie mi powiedzieli, że trochę czują, że się powtarzają rzeczy, to mówię, może jak nagram to w innym miejscu, to im to, poprawi ten odbiór. Czyli na przykład ten film z 26 wskazówkami nagrałem częściowo na zewnątrz. Pierwszy raz w ogóle w historii kanału, ale nie za bardzo to zadziałało. Czyli też jest taka informacja, że... Spodziewałbym się, że zadziała. Jest taka informacja, że czasem ludzie nie wiedzą, czego chcą. Więc ja te komentarze czytam, ale traktuję je z przymrużeniem oka, bo tutaj się okazało się, że jest zupełnie odwrotnie. Ludzie mówią, nie powtarzaj w kółko tego samego, po czym jak mówię o czymś nowym, to nie oglądają, a jak powtarzam w kółko to samo, to oglądają i dziękują, nie? Więc chodzi trochę o coś innego. Może po prostu nie do końca oni wiedzą sami, czego potrzebują, więc to w roli twórcy jest to, żeby to wykombinować. I kolejnym moim pomysłem było to, że może trzeba im dać więcej tego samego, ale w innej formie. Czyli były filmy krótkie, to teraz zrobimy długi i to się w miarę dobrze przyjęło. Te filmy miały bardzo pozytywny odbiór. Ludzie tam bardzo byli wdzięczni i im się podobało to, że w jednym miejscu mieli tak dużo informacji. Widziałem ponadgodzinny film o tym, jak działa giełda, akcje. O akcjach, tak. Jedyny film o akcjach, który musisz obejrzeć. Tak się nazywa. W ogóle tutaj też taka YouTube'owa, wykombinowałem sobie taki format, taką nazwę i później tylko zmieniałem rzeczy. Nie? Czyli jedyny film o obligacjach, który musisz obejrzeć, tam akurat o obligacjach skarbowych, jedyny film o lokatach i kontach oszczędnościowych, który musisz obejrzeć i kolejna rzecz to było jedyny film o akcjach, który musisz obejrzeć. Ten o akcjach był naprawdę rekordowo długi, bo tam godzina, także 4 godziny walki, żeby to nagrać. Byłem zmęczony, ale było warto. Ale to jest mega merytoryczny film. W sensie rzeczywiście mam wrażenie, że on dla młodych ludzi dowozi tą obietnicę, o której jest... Musi dowozić. Właśnie, nie? Tak, musi dowozić. Wszystko musi dowozić. To jest tak, że czasem ludzie też, wiadomo, zawsze tak się zdarza, że różne są opinie. Czasem ludzie mówią, że mój content jest clickbaitowy, bo oczywiście te tytuły są zoptymalizowane tak, żeby kogoś zachęcić do kliknięcia. Natomiast ja staram się za każdym razem dowieść te obietnice. Czyli jak mówię, że coś tam będzie, to mam nadzieję, że tak będzie. I czasem ktoś tego nie zrozumie. To znaczy, może to, co powiem, jest na zbyt ogólnym poziomie, żeby on wiedział, jak to zaaplikować i żeby faktycznie mieć z tego rezultaty, ale to też nie da się tego dopasować do każdego. Ktoś inny wejdzie i powie, wow, to jest to, czego potrzebowałem, teraz wiem, co robię źle albo co mogę zrobić inaczej, a dla kogoś innego to będzie za ogólne, więc tak jak mówię, nie da się tego dopasować. Wszyscy jesteśmy na innym poziomie naszej jakiejś tam rozwoju, czy nawet po prostu na jakiejś drodze, tej albo innej. I dla jednych osób to będzie ok, a dla innych nie da się tego dopasować. Trzeci raz już to powiedziałem. Więc. Kto jest twoją personą na tym twoim głównym kanale? To jest
To się zmieniło, No. bo jak zaczynałem, no to mówiłem tylko do młodych osób, z tego względu, że sam byłem młodą osobą, no nadal jestem względnie młodą osobą, ale jestem już trochę starszy i też mam więcej doświadczeń i okazuje się, że niektóre rzeczy w tym świecie finansów osobistych mam opanowane lepiej niż osoby, które są starsze, więc to się rozszerzyło wraz z moim zwiększaniem się kompetencji w obszarze finansów osobistych. No, tak jak mówiłeś na samym początku, ja rozpoczynałem pokazując swoją drogę i pokazując, jak ja się sam uczę tego tematu i jak się rozwijam. Ale w którymś momencie okazało się, że mam trochę tej wiedzy i mogę się nią podzielić i osoby, które są starsze, też chętnie to oglądają. Nie? Więc w tym momencie większość osób to pewnie są osoby gdzieś tam względnie młode, do 35, coś takiego, które po prostu chcą mieć więcej pieniędzy. I myślę, że dużo osób kojarzy mój kanał głównie z inwestowaniem, ale tak naprawdę on jest o ogólnie finansach osobistych, czyli mamy inwestowanie, oszczędzanie, zarabianie i do tego tak posypane szczyptą biznesu, nie? Bo lubię przemycać gdzieś to, że uważam, że to jest fajne i ciekawe, jeśli próbuje się swoich sił w biznesie, więc taka jest rola i nie wszystkie filmy też interesują każdą osobę, bo ktoś, kto się interesuje krypto, być może nie jest zainteresowany obligacjami skarbowymi, a ktoś, kto się interesuje obligacjami skarbowymi, być może nie jest zainteresowany tym, jak zarabiać dużo, nie? Więc czasem te rzeczy one się nie pokrywają w 100%, ale mimo wszystko można to połączyć jako osoba, która po prostu chce mieć więcej pieniędzy. Okej. Czy czujesz, że to jest tak, że twój content właśnie on rośnie z twoimi widzami i będzie się właśnie zmieniał, nie wiem, klocki Lego, tak? Dzisiaj nie kojarzymy klocków Lego z zabawkami dla dzieci, tylko ja chętnie kupuję zestawy klocków Lego, tak? Nie wiem. Zobaczymy po prostu. Tak jak powiedziałem, przyszłość jest niewiadomą i zobaczymy, dokąd to pójdzie i co się będzie działo. Ja oczywiście staram się w jakimś stopniu sugerować tym, co mówią mi ludzie. Jeżeli mówią, że chcieliby więcej tego albo tamtego, to jakby jestem skory sprawdzić, czy tak jest, więc ten content może delikatnie zbaczać w jakieś strony, ale musi być zawsze w jakiś sposób spójny ze mną, więc często ten content jest nagrywany tak naprawdę dla mnie z przeszłości, czyli coś, na co ja chciałbym trafić wcześniej. I myślisz, że to jest jeden z najlepszych kluczy, żeby tworzyć dobry content, żeby ludzie go oglądali? To zależy, bo jeżeli tworzymy content na przykład jako agencja marketingowa dla e-commerce'u, no to nie ma sensu nagrywać go dla siebie z przeszłości, bo prawdopodobnie nie jesteśmy właścicielem e-commerce'u, nie? Więc trzeba tu się zastanowić. Ja po prostu mam taki pomysł na to, że tworzę jakby dla siebie z przeszłości, czy dla siebie... Czyli twoja persona jest podobna do ciebie. Jest podobna do mnie, ale też nie do końca, bo jest dużo osób, które pewnie nie są podobne do mnie, no ale ja tak tworzę. Jak się zainteresują, to fajnie, jak nie, to trudno. I tak może powiem, że to nie musi być ja z przeszłości, to może być ja z alternatywnego rzeczywistości, może być starszy, ale po prostu brakuje mu tej jakiejś tam wiedzy albo czegoś, co mogę mu przekazać. Mówiłeś, że nie masz konkretnego horyzontu czasowego na nagrywanie tego kanału. Co musiałoby się stać, żebyś przestał nagrywać? Jakby przestali ludzie oglądać, to bym przestał nagrywać, nie? No bo jak nikt nie ogląda, to po co to robić? Więc tak jak kiedyś nagrywałem i nikt tego nie oglądał, to było spoko, bo zaczynałem, ale teraz jeśli okazałoby się, że to już nie jest potrzebne, może wszyscy już będą wiedzieć wszystko, co mam do powiedzenia, no to nie ma więcej sensu nagrywać, nie? Jakimi horyzontami czasu ty w ogóle myślisz, jeżeli chodzi o biznes, swoje życie? Czy to są lata, dekady? Raczej dekady. Okay. Nie mam jakichś takich celów na rok, na 2 lata. W zasadzie nie mam też na dekady takich stricte. No mniej więcej mam taką wizję. Tak, mam taką wizję, w jaką chciałbym iść i po drodze są jakieś takie milestone'y delikatne, które bym chciał odhaczać i już. Twój najbardziej zasięgowy film 322 000 wyświetleń w 3 lata. Czy to jest tak, że świadomie tworzysz taki content evergreenowy, żeby akumulować te wyświetlenia z czasem? Też, tak. Też. Część takich filmów duża część powstaje w sposób świadomy,
a część powstaje w sposób taki zupełnie spontaniczny, to znaczy nie wiedziałem, że będzie evergreenowy, ale jest evergreenowy i już, nie? Dlatego też mówiłem o tym, że niektóre filmy potrafią nas zaskoczyć, bo no nie wszystko się da przewidzieć, więc część mnie zaskoczyła, ale dużo była przygotowana w sposób bardzo świadomy. Natomiast ten film akurat o zarabianiu w młodym wieku przyniósł mi sporo kłopotów i nawet przez chwilę się zastanawiałem, czy go nie zdjąć z kanału. Dlaczego? Bo widzisz, to jest ten temat właściwej grupy odbiorców i to jest niewłaściwa grupa odbiorców, bo większość osób, która wchodzi na ten film, to są osoby w wieku tam, nie wiem, między 14 a nawet mniej może, między 12 a 17 lat powiedzmy i one są zainteresowane tym, ale nie są zainteresowane inwestowaniem, zarabianiem i tak dalej, czyli całą resztą moich filmów. Więc to, co się wydarzyło po tym filmie, kiedy on zyskiwał dużo wyświetleń i miał duży procent jakby udziału we wszystkich wyświetleniach na kanale, to ja pozyskiwałem subskrypcje od osób, które nie oglądały innych moich filmów. Więc YouTube mówił, czyli te filmy są nieinteresujące i niefajne, nie pokazuję ich nikomu innemu. I zastanawiałem się, czy powinienem ten najlepszy film, jaki stworzyłem, ściągnąć, bo niszczy mi całą resztę kanału, czy powinienem go zostawić. Ostatecznie go zostawiłem. W tym momencie nie ma to już żadnego znaczenia, bo po prostu kanał jest na tyle duży, że już te procenty są inaczej rozłożone i to, tak jak mówię, nie ma znaczenia, ale takie rzeczy mogą być niebezpieczne. Zajebiste. Dosyć głęboko widzę, wchodzisz w analitykę. Dobrze. Dlaczego w takim razie, dlaczego? No teraz już czuję, że to może nie był jakiś taki wyrachowany wybór, jeżeli chodzi o tą twoją grupę docelową, bo zastanawiam się, młodzi ludzie, dzieciaki ze szkoły, to trudna grupa, żeby ją zmonetyzować, nie? Tak, ja mówię, nie próbowałem monetyzować. To znaczy ja czuję. Czytałem taką książkę Michała Szafrańskiego, Zaufanie, czyli waluta przyszłości i tam jest ciekawy podtytuł Moja droga od 0 do 8 milionów z bloga, jakoś tak. W każdym razie jest 8 milionów, więc wiedziałem, że content finansowo osobisty można monetyzować na przykładzie Michała i wszyscy inni twórcy tak naprawdę monetyzują skutecznie swój content, jeśli chodzi o finanse osobiste, więc da się to robić. Jeżeli bym chciał, to mogę to zrobić i pewnie to zrobię w przyszłości. Natomiast nie był to nigdy plan jakiś taki na tu i teraz i to bardziej było po to, żeby pomóc w jakiś sposób tym osobom, którym mogę pomóc, a że to akurat były osoby młodsze, bo takie miałem kompetencje, to nie za bardzo miałem co wybrać. Nie mogłem podejść do jakiegoś zaawansowanego inwestora i powiedzieć, słuchaj stary, ty to robisz źle, tak, musisz robić, bo ja nie miałem po prostu wiedzy do tego. I już. Czyli rób content po prostu taki, na temacie, na którym się znasz i to jest klucz. Tak. Content powinien być oparty o własne doświadczenia i o rezultaty, albo pokazywać jakąś drogę, którą przechodzimy i co robimy po drodze, nie? Bo to też może być fajny content, jeżeli się nie znamy. Ale nie jestem wielkim fanem takiego contentu, gdzie mówimy coś, co nie ma pokrycia w rzeczywistości. Czyli tak jakbym na samym początku kanału zaczął mówić o tym, jak zostać milionerem i nie wiem, o tym, jak zarabiać 20-30 tysięcy miesięcznie, jak ja nie zarabiałem tyle i nie miałem pojęcia, jak tyle zarabiać, bo jakbym wiedział, to bym zarabiał. Nie? Czy czujesz, że to jest tak, że im więcej pracy włożysz w dany odcinek, tym większe prawdopodobieństwo, że on będzie miał większy impact? Mówiłeś o tym, że oczywiście nie, bo nie zawsze tak bywa, ale czy to jest tak, że ja już jestem na pewnym poziomie. Ja już jestem na pewnym poziomie zaawansowania, jeśli chodzi o YouTube. I w moim przypadku myślę, że to, że więcej poświęcę czasu na przygotowanie filmu, sprawia, że jest większa szansa, że on będzie sobie lepiej radził, ale to też nie jest 100% skuteczności. Jasne, czyli na samym początku tworzyć więcej niż jeżeli lepiej. W ogóle nie mamy, jeżeli w ogóle nie mamy wiedzy, to ja bym po prostu siał ziarno, żeby zobaczyć, gdzie ono zakiełkuje. Bo nie będziemy wiedzieć, co zadziała, a co nie zadziała, dopóki trochę tego nie posiejemy.
Co przerosło twoje oczekiwania w kontekście kanału na YouTube? Co zakładałeś, że się stanie? No na pewno tych zarobków się szybciej. nie spodziewałem. To znaczy dojście do na przykład tego miesiąca, gdzie było 10 000. Ja nie spodziewałem się, że to się... Że to się w ogóle wydarzy. No nie wiem, to się nie zakładałem niczego, więc nie mogę powiedzieć, że to nie spodziewałem się, ale też nie myślałem, no po prostu nie myślałem o tym za dużo, ale na pewno było to dla mnie delikatnym zaskoczeniem. I to był trochę taki lucky month, to znaczy no nie jest tak, że to jest powtarzalne co miesiąc i tak dalej, po prostu z jakiegoś powodu YouTube więcej płacił za reklamy, po prostu były wyższe te CPM-y, RPM-y i tyle, więc to było niezależne ode mnie, po prostu tak wyszło, YouTube więcej zapłacił i koniec i kropka. To znaczy to się oczywiście bierze z czegoś, więcej reklamodawców, oni płacili i tak dalej, no ale tak czy inaczej przyszło to zdecydowanie szybciej niż bym się spodziewał. A poza tym nie wiem, jakoś wiele rzeczy mnie nie zaskoczyło. Na pewno miłym zaskoczeniem było, jak pierwszy czy drugi raz mnie ktoś rozpoznał na ulicy. Miałem o to pytać. Tak, więc to się zdarzyło i czasem się... Często się to zdarza? Nie. Nie. Zdarza się od czasu do czasu. Okej. Że ktoś albo na siłowni mnie zaczepi, że ktoś mnie na siłowni zaczepi i zapyta. To chyba dobrze, że to się nie zdarza tak ultra często, nie? Tak, myślę, bo to jest bardziej klątwa chyba niż... Myślę, że jakby było tego za dużo, to było męczące, tak to jest sympatyczne. No, cieszę się, że ktoś tam ogląda i ci ludzie faktycznie istnieją w prawdziwym świecie, więc było mi bardzo miło właśnie, jak ostatnio ktoś tam mnie zaczepił na siłowni. Czasem ludzie wiem, że też mnie rozpoznają, ale się nie podchodzą wcale, nie? Czyli miałem też taką sytuację, że nie wiem, byłem w Biedronce i ktoś zaraz jak wyszedłem z Biedronki, tam moja narzeczona mówiła, że ktoś dziwnie na nas patrzy, ale to dopiero jak wyszliśmy, powiedziała, że ktoś dziwnie na nas patrzy, ja mówię, no nie wiem, no dobra. Pojechaliśmy i zobaczyłem komentarz tam pod jakimś filmem najnowszy, że wow, widziałem cię w Biedronce, ale nie wiedziałem, czy to ty, ale zobaczyłem Mazdę na parkingu, już wtedy jak wyszedłem, to wiedziałem, że to ty, nie? Więc widać, że ktoś tam czasem rozpoznaje. Nie każdy ma też na tyle dużo śmiałości, żeby podejść i się przywitać czy zagadać, więc nie wiem, na ile dużo osób mnie rozpoznaje, ale nie dużo osób mnie zaczepia. Czy myślisz, że każdy... Nie dawałem autografu. No. To wiesz, może trzeba książkę napisać i w książce dedykacji. Może, nie? tak. Wiesz. Czy myślisz, że każdy młody człowiek, który wpadnie na taki pomysł jak ty, może to powtórzyć? Co masz na myśli przez mój pomysł? Mam na myśli to, żeby stworzyć kanał, który będzie miał 60 000 subskrypcji albo zarobić, nie wiem, dychę miesięcznie na AdSensie. Nie wiem, nie mam, wiesz, odpowiedniej grupy i po prostu nie wiem. Dobra, czy wierzysz w to, że ten scenariusz, gdyby się powtórzył, gdyby ktoś go powtórzył prawie, no nie mówię 1 do 1, tylko dostosował go do nowych czasów i nowych warunków, to czy jest duże prawdopodobieństwo, że to by się wydarzyło? Czy to jest kwestia szczęścia, czy to jest kwestia, wiesz, po prostu nie, myślę, że to jest głównie kwestia tego właśnie umiejętności i konsekwencji, nie? Czyli trzeba się po prostu pokazywać. Był taki kanał, na który kiedyś patrzyłem właśnie, on już powstał przede mną i ja sobie patrzyłem na ten kanał, mówię, taki biznesowy. Kurczę, ten gość już tyle czasu daje, nic po prostu z tego nie ma, żadnych wyświetleń tam nie ma, no po prostu kicha. I on dalej publikuje. I ja wszedłem sobie ostatnio na ten kanał i ja patrzę, 12 000 subskrypcji chyba, czy jakoś tak, wyświetlenia pod filmami po kilka tysięcy, czy tam już kilkanaście to nawet. Nieźle. Zupełnie nieźle, nie? Kurczę. Czyli jednak trzeba było po prostu cisnąć. I tyle. No i jednemu to zajmie 2 lata, innemu zajmie 4 lata, innemu zajmie 10 lat. Nie? Ale wierzysz w to, że to jest kwestia właśnie umiejętności, czy jakiegoś tam szczęścia, czy da się... Przede wszystkim umiejętności. On był słabszy? Po prostu ten kanał? Tak. On obiektywnie biorąc. Obiektywnie. Miniaturki i tak dalej nie był optymalnie robiony. Nie? Więc to jest kwestia umiejętności i konsekwencji. Czyli to jest trochę tak jak, nie wiem, z treningiem na siłowni. Czyli z jednej strony jak trenujemy mądrzej, bardziej niż głupiej, to będziemy mieć rezultaty szybciej,
ale też trzeba po prostu się pojawiać i robić trening, nie? I to jest najważniejsze w ogóle, bym powiedział, czyli to, żeby przychodzić na trening. Ty masz to na tyle rozkminione, że jakby przyszedł do ciebie jakiś młodziak i powiedział, słuchaj, ja chcę to zrobić tak samo jak ty, nie wiem, płacę ci tyle, ile trzeba, żebyś skupił się na tym, żeby mnie konsultować w czasie rzeczywistym, to myślisz, że powtórzyłbyś to razy Raczej 10? byśmy zrobili po prostu done for you, nie? Do agencji i już, nie ma najmniejszego problemu. Zależy jaki jest cel, no bo zazwyczaj celem są klienci, ale jeżeli celem byłoby właśnie ta rozpoznawalność, 4 lata to jest długi czas i myślę, że spokojnie można by było to powtórzyć. Trzeba też wziąć pod uwagę, że zmienia się też krajobraz, nie? Więc to jest coś, co też jest nie jest czymś, co można kompletnie pominąć, więc kiedyś było mniej konkurencji, teraz jest więcej konkurencji. Kiedyś ta konkurencja była słabsza, teraz jest mocniejsza, więc są tutaj różne zmienne, które są niezależne, ale przypuszczam, że 4 lata to jest taki wystarczający czas, żeby coś fajnego z tego już zrobić. I mi to zajęło tyle, głównie też dlatego, że nie miałem na początku tych umiejętności, więc myślę, że w tym momencie mógłbym komuś z tym pomóc. Tak, żeby 4 lata to jest dużo. No właśnie Kamil Bolek o tym wspominał, że większość tych youtuberów, którzy mają naprawdę ogromne kanały, to jest po prostu taka ultra ciężka orka i że on nie rozumie, jak normalny człowiek może tyle pracować, nie? I tak mówi, że to jego zdaniem tak to wygląda. Czy to jest tak, że ile ty pracujesz w ogóle? Pracujesz w weekendy? Ile godzin dziennie pracujesz? Teraz pracuję trochę mniej. Czyli na przykład jak studiowałem, no to tego było bardzo dużo, bo miałem te dzienne studia, miałem pracę, jedną, później drugą, miałem w weekendy udzielałem korepetycji z angielskiego, więc i to nie mówię o jakiejś godzince, tylko 10 godzin, po prostu cała niedziela, co tydzień korepetycji. Więc tej pracy było bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i do tego kanał oczywiście, gdzie robiłem wszystko sam, montaż, miniaturki, wszystko SEO. Więc wtedy było tego bardzo dużo. Teraz mogę już pracować trochę mniej, no ale nadal jest tego sporo. Więc głównie pracuję tak naprawdę. Nie? Tak to wygląda. No, głównie pracuję. Ja tak naprawdę wychodzę z domu na siłownię, wracam i później jestem cały dzień w pracy, oczywiście z przerwami, nie? Więc to też nie jest tak, że siedzę po prostu bez przerwy. Nie da się kreatywnie całą dobę. Przychodzi z pracy moja narzeczona, to sobie odpalimy jakiś serial, zjemy coś, no i potem wracam do pracy, wieczorem mam te rozmowy, spotkania firmowe i tak dalej. No więc tak głównie jestem w pracy. No, wiadomo też, że czasem się rozpraszam jakimiś pierdołami, czasem sam zabłądzę gdzieś na YouTubie, wpadnę w jakieś filmiki i coś tam sobie obejrzę. Oczywiście robię co mogę, żeby tego nie robić i też myślę, że jestem w tym dosyć dobry, ale no nie zawsze to też się uda, szczególnie no jak nie ma się nikogo nad sobą, kto gdzieś tam stoi z batem, nie ma się często też w niektórych zadaniach, które robię, nie ma też żadnego takiego stricte deadline'u, tak? To nie jest tak. Niektóre zadania są takie, że na przykład mówię klientowi, na jutro ci wyślę pomysły na filmy, muszę je wysłać jutro, albo mam umówioną rozmowę z klientem, no to muszę przyjść na tą rozmowę i mieć przygotowane to, co miałem mieć przygotowane. Ale inne rzeczy są takie na przykład, że mam poprawić welcome sequence. Nie ma żadnego deadline'u na to. Po prostu dobrze było usiąść i to zrobić. Albo coś tam innego zmienić, czy przyjrzeć się procesom w firmie, coś takiego. No, niektóre te rzeczy po prostu nie mają żadnych deadline'ów. One, no trzeba mieć taką dyscyplinę trochę, żeby to zrobić i to nie jest proste, ale nie jest też trudne. No, zależy też o jakie zadania chodzi i zależy komu, ale odpowiadając na twoje pytanie, no to pracuję sporo. Głównie jestem właśnie dostępny na laptopie i trochę się stresuję czasem, jak właśnie odchodzę od laptopa i nie jestem przed laptopem, to że coś tam może będzie, co mógłbym w jakiś sposób zareagować i też lubię dawać taki przykład, że jestem dostępny i że ludzie widzą, że ja pracuję i oni też sobie pracują i wszyscy sobie pracujemy. Żeby to się przelewało na strukturę. Tak, dokładnie. Okej. Masz wolne weekendy?
Teraz już coraz częściej tak. Często w weekendy sobie jeździmy albo do mojej rodziny, albo do rodziny mojej narzeczonej. Natomiast no, nawet jak są... To znaczy w soboty mamy spotkania firmowe, więc one jakby do połowy dnia nie są zawsze zajęte, bo wtedy są te spotkania dla poszczególnych działów, czyli montażyści mają swoje spotkanie, SEO ma swoje spotkanie, miniaturki mają swoje spotkanie, ja we wszystkich nich uczestniczę, więc ja mam całą połowę dnia zajętą, ale niedzielę zazwyczaj mam wolne. Kiedyś nie miałem, bo miałem takie repetycje, więc teraz można powiedzieć, że się obijam i korzystam ze swojej, z tego, co udało się wypracować wcześniej. Totalnie rozumiem to, więc... No wiesz, z drugiej strony ja mam 26 lat, więc może powinienem zapierniczać każdy weekend cały czas, nie? Zależy, co kto chce i tak dalej. Tak, no właśnie nie wiadomo, nie? Tak, no nie ma dobrej odpowiedzi, to zależy od celów i tego, co chcemy mieć od życia, więc pewnie lepiej jakbym pracował więcej, pewnie lepiej jakbym pracował mądrzej. No i widać to też po mojej sytuacji finansowej, która, jak już uzgodniliśmy, mogłaby być lepsza, nie? Czyli na pewno można robić rzeczy lepiej. No ale też każdy jest człowiekiem. Tak. Czy to jest tak, że gdybyś widział właśnie, jak widzisz już drogi na skróty i rzeczywiście coś idzie szybciej, to właśnie wtedy trochę odpuszczasz i znajdujesz sobie tą przestrzeń, którą oszczędzasz dla siebie, czy zapychasz ją następnymi rzeczami właśnie, żeby wszystko szybciej szło? Nie wiem. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie do końca. Chodzi mi o to, że masz, załóżmy, że jakiś proces, nie wiem, u ciebie nie wiem, przy tworzeniu twojego kanału widzisz, że on zawiera konkretny blok czasowy, udało ci się to zautomatyzować, nie wiem, dzięki softowi, dzięki czemukolwiek i on zajmuje praktycznie zero. To wtedy zapychasz ten czas właśnie, żeby dodać kolejną rzecz? No zawsze jest coś do zrobienia, nie? Zawsze można zrobić więcej. No dobra, już rozumiem. Z jedną rzecz jak się odda, to zaraz tam się pojawia, że to jest ciekawe, bo no ja oddałem bardzo dużo rzeczy, które robiłem wcześniej w firmie. I nadal mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Nie wiadomo skąd się pojawiają, ale tamtych już nie robię, ale robię jakieś inne i tak jest zawsze. No dobra, czy miałeś czas kiedyś na, nie wiem, imprezowanie, wychodzenie ze znajomymi? Robisz to? Robicie to? Teraz nie za bardzo. No. Moi ci znajomi, z którymi też byłem nad jeziorem, czyli ta grupa moich znajomych, wszyscy się porozjeżdżali, nie? Tak jak to w życiu bywa. Część jest w Poznaniu, część w Warszawie, część we Wrocławiu, część w Łodzi. No po prostu wszyscy są gdzieś indziej, każdy ma swoją pracę, ciężko jest to pogodzić. Na studiach za dużo nie imprezowałem, bo wtedy to był taki okres, gdzie najwięcej pracowałem i tylko pracowałem tak naprawdę, no po prostu bardzo dużo tego było. Tak, żeby wszystko pogodzić i połączyć. Ale chodziłem na dużo imprez, jak byłem w technikum na przykład. W sensie imprezy to może jest trochę dużo powiedziane, no takie posiadówki ze znajomymi, no nie wiem, jak zwał, tak zwał, ale nie mogę powiedzieć, że jakoś tam nie przeżyłem tego, czy coś takiego. Mam bardzo dużo fajnych wspomnień z jakichś grillów, na których siedzieliśmy do rana, z jakichś spotkań właśnie domówek i tego typu historii. Nigdy nie byłem jakimś klubowym fanatykiem i tak naprawdę raz w życiu tylko byłem w klubie, a poza tym nie miałem więcej okazji. No i na studiach, tak jak powiedziałem, tam już zbytnio nie było czasu na imprezy. Ale też pijesz alkohol? Mało, bardzo rzadko i bardzo mało. Czasem się zdarzy, ale nawet jak się zdarzy, to zazwyczaj nie do jakiegoś poziomu upojenia alkoholowego nawet, tak po prostu tam, no nie wiem, byliśmy nad tym jeziorem, no to spróbowałem sobie czarkówki, czyli wyrobu taty mojej koleżanki, przyjaciółki, no bo warto by było spróbować coś takiego, co jest domowej roboty i nie ma tego w sklepie, albo nie wiem, były galaretki z wódką, no to też było coś, czego nigdy nie próbowałem, więc sobie kilka skosztowałem takich przekąsek, natomiast no to tak, że nawet nie czuję, że coś piłem, nie? Więc nie, ogólnie raczej nie piję. Wiadomo, każdemu się zdarzy czasem, ale rzadko. Czujesz, że to ci daje jakąś przewagę? W ogóle? Nie wiem. To nie był jakiś świadomy. Moja narzeczona nie pije nigdy niczego, nie piła w życiu w ogóle. W całym swoim życiu i trochę to po prostu jest taka nasza kultura domowa, że
się nie pije i to jakoś naturalnie wyszło. Ja wcześniej normalnie konsumowałem alkohol, ale przestałem. Nie wiem, to tak jakoś, wiesz, jedna osoba na drugą wpływa. Nigdy o tym chyba nawet jakoś bardzo nie rozmawialiśmy, ani nic. Po prostu tak jakoś jest przez osmozę, tak. Miałeś jakieś takie chwile, kiedy chciałeś rzucić ten kanał i coś musiałeś zrobić, żeby tego nie porzucić? Czy to było Zastanawiałem się nad tym na początku kanału. Miałem taki moment, że mówię, kurczę, jak za pół roku to coś z tego nie będzie, to chyba sobie dam spokój, bo tyle to wymaga pracy, a nie ma z tego za wiele. Okay. Ale cieszę się, że tego nie rzuciłem, bo było warto. Natomiast nic nie zmieniłem, po prostu powiedziałem sobie, że za pół roku zobaczę i nawet nie wróciłem do tego. Czyli dałeś sobie deadline. Tak, dałem sobie deadline i zapomniałem o tym deadline'ie, więc już nawet nie sprawdzałem, czy coś z tego było, czy nie było, bo pewnie by nic nie było nadal, ale ja już zapomniałem, po prostu miałem jakiś taki okres, że kurde, trochę mi się już tego nie chce robić, ale dobra, to jeszcze pół roku i po pół roku już nie miałem tego problemu. Sam się rozwiązał. Tak jak słucham, to jesteś taką chyba nietypową osobą, jesteś trochę takim ufoludem. To, co sobie zamierzysz, to robisz, mówisz sobie, zrobię to jeszcze przez pół roku, to nie jest, kurczę, mindset młodego człowieka, takie mam wrażenie. Sam się zastanawiam, skąd się to bierze. Ja zawsze byłem trochę inny, tak. Ja zawsze trochę byłem inny. Ty czujesz się takim introwertykiem, czy Ja czuję się, jakbym był takim pomiędzy. Właśnie to jest też śmieszne. Tak się czuję introwertykiem i ekstrawertykiem. Zależy. Czasem siedzę i po prostu słucham i w ogóle się nie odzywam, a innym razem po prostu przekrzykuję wszystkich i gadam, tylko takim jestem dziwnym gościem ogólnie. Ale widzisz, że to nie jest jakby takie standardowe. Tak, jak tak. Ale zawsze byłem do rzeczy. Trochę taki trochę dziwny, nie? Z różnymi rzeczami. Też miałem na przykład tak, że jak mówiłem o tej piłce i ogólnie o sporcie, no to też potrafiłem na przykład robić sobie treningi i mieć trening i dlatego nie wyjść ze znajomymi, nie? Oni tam wszyscy mówią, dobra, idziemy gdzieś, ja mówię, nie, sorry, ja mam trening, nie? Na który jestem umówiony sam ze sobą i nikt tego nie sprawdza w żaden sposób. Po prostu mam swój trening, robię trening i już. Nie wiem, mam taką jakąś sumienność, oczywiście też nie zawsze, generalizuję tutaj, w niektórych rzeczach się to pojawia, czasem tej sumienności mi braknie, nie? I coś zrobię nie tak, jak powinno być zrobione, albo coś, albo będę zmęczony i tak dalej, więc tak jak mówię, generalizuję, jestem człowiekiem, nie jestem robotem, ale no mam coś takiego, że raczej robię te rzeczy, które powinienem zrobić. Czy ty masz jakąś taką strategię kontentową, że byłbyś w stanie wymienić tytuł, nie wiem, odcinka na twoim kanale, bądź, nie wiem, jakiejś tematyki, którą odrzuciłbyś i dlaczego? Takie rzeczy, z którymi mam mało doświadczenia, nie? Czyli na przykład nie nagrywałem o krypto, jak nie inwestowałem w krypto. Okej, dobra, a załóżmy, że nawet masz doświadczenie, ale czujesz na przykład, nie wiem, że nie pasuje to do twojej publiki albo do twoich wartości, chociaż jak masz w czymś kompetencje, to pewnie pasuje to do twoich wartości. No nie wiem, są takie rzeczy na przykład o jakimś tam, nie wiem, siłowni, mógłbym coś może opowiedzieć i myślę, że to jest też ważny i fajny temat dla młodych osób, żeby ćwiczyć, żeby się zdrowo odżywiać, to gdzieś czasem tam dorzucę szczyptę w jakichś filmach, w których to pasuje, na przykład tym 26 wskazówek dla młodszego, biedniejszego siebie, ale no, to nie jest spójne z misją i wizją czyli kanału, to więc... musiałoby być core po prostu. Tak. Żeby on gdzieś się tam pojawił. można czasem coś dodać, może użyć tego jako analogii do czegoś innego, gdzieś tam zaszczepiać to podprogowo, ale no nie nagrywam na ten temat zbyt wiele, bo nie jest po prostu spójne z całą resztą kanału. Ale poza tym nie mówię, nie mam tak, że jakieś mam tematy, czarną listę. A czy jest ktoś, jakiś sponsor, który by do ciebie przyszedł i wiesz, wysypałby ci kasy takiej, taką kasę, żebyś się zastanowił nad współpracą, ale ze względów właśnie wartości nie zgodziłbyś się na współpracę? Na pewno, ale nie podam żadnej konkretnej nazwy, bo nie myślałem za dużo o sponsorach. Natomiast na pewno są tacy, z którymi bym nie pracował. Czyli jeżeli wartości... Naprawdę ich jest dosyć dużo. To znaczy...
jeżeli to nie jest coś, co ja bym polecił, z czego sam korzystam, to nie będę tego polecał innym, nawet jak ktoś mi zapłaci kasę, nie? Po prostu. Czyli może mieć, może być fajna oferta i w sensie dla mnie, ale jeśli ten produkt nie jest czymś, co ja bym polecił, to ja go raczej nie będę polecać, nie? Bo to nie jest fajne. My możemy coś zrobić razem, to znaczy możemy zrobić, nie wiem, jakąś akcję edukacyjną i pod jakby plakietką tej instytucji, tej firmy opowiedzieć o czymś, ale nie w takim sensie, że ja mówię, ej, załóżcie sobie konto, bo to jest super konto, jak nie jest super kontem. Jasne. Kogo ty oglądasz na YouTubie? Dużo oglądam YouTube'a, ale jakoś mi nie przyszły teraz do głowy. Polskiego w ogóle oglądasz? Po polsku? Rzadko? Okej. Oglądam też troszkę, ale nie aż tak dużo. Mówiłeś o Creative Booth, tak? Oj, tak, oglądam sobie. No. Mówiłeś o Aleksie. Leila Hormozi też swego czasu miała bardzo fajny content, taki bardzo taktyczny, jeśli chodzi o biznes. Teraz troszkę zmieniła kierunek bardziej tak do kobiet i na takie bardziej ogólne tematy i ja trochę przestałem oglądać, ale te stare materiały były. Chyba wróciła może, nie zaglądałem, no ale tam kiedyś miała takie mega taktyczne, nie? Więc to było fajne. Są takie kanały, ale kurczę, no nie wiem, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Myślę, że też wymieniałeś kilka, po drodze gdzieś. Były po drodze. Oglądam też trochę fitnessowego sobie kontentu. Tam jest taki gościu, który się nazywa Mike Israetel, Renaissance Periodization, tak się nazywa kanał. I ma też drugi kanał, na którym rozmawiał, w sensie mówi o, co się nazywa Mike Israetel progres, coś takiego i o takim, ciężko powiedzieć jak to nazwać, o takim progresie, ale z jednej strony osobistym, a z drugiej strony też takim społecznym. Porusza tam różne ciekawe tematy, więc to jest też taki fajny kanał, który jest trochę moim odkryciem, bo jest nieduży, z 80 000 subskrypcji chyba, coś takiego. Okay. No, ten drugi, dla porównania, ten drugi jego kanał ma chyba 2 400 000, więc jest duża różnica. No i tam nie założył drugi, ale przestał publikować na tym poprzednim? Nie, tamten ma taki stricte fitnessowy, a ten jest po prostu dotyczy zupełnie czego innego. Tylko no też trzeba to wziąć sobie z przymrużeniem oka, to są jakieś tam tematy, gdzie no, w tej tematyce fitnessowej, no to jest tam, nie wiem, doktorem czegoś tam, jakiś exercise scientist czy coś takiego, a w tym drugim no nie ma jakiegoś formalnego wykształcenia, więc to są po prostu przemyślenia randomowego człowieka z internetu i tak trzeba to traktować. Okej. Jak byś powiedział, że YouTube zewoluował przez te kilka lat, od kiedy go śledzisz, od kiedy na nim jesteś? Ja zauważyłem, że jest rzeczywiście ten nurt dłuższych treści. Widać, że takie treści slow life w ogóle weszły, który ja w ogóle nie spodziewałem się takiego kierunku, ale są takie filmy, gdzie na przykład kurczę, nie pamiętam jak się nazywa, ale to jakaś chyba japońska twórczyni tworzy takie treści, w których no nie wiem, jest pokazany jej dzień, jak ona sobie robi na przykład jajecznicę. Super piękny obrazek, ale no dziwny kierunek kontentowy. Ja powiem tak, że tego takiego najbardziej mainstreamowego YouTube'a, jakieś tam karty na czasie i tak dalej, ja nie wiem, co tam się dzieje. Ja tego nie śledzę, to mnie nie interesuje. Tam zazwyczaj nie ma fajnych rzeczy. Ja nie wiem. W sensie nawet kilka lat temu ktoś tam mi powiedział, że jest taki kanał Budda, coś tam podesłali mi chyba, że fajny montaż. Ja nie wiedziałem, kto to jest. Nie? Teraz już wiem, ale chyba w tym momencie to jest jeden z większych twórców w Polsce. Chyba tak. No więc ja kilka lat temu, to tak nie wiem, ze 2 lata temu po prostu nie wiedziałem, kto to jest, bo nie też śledzę. I już, więc ja bardziej śledzę ten biznesowy content i co tam się dzieje, a takie te ogólne trendy jakieś, to nie przyglądam się zbyt. Okej, nie patrzysz na to. Nie, dobra? Nie. Ja w ogóle w dziwny sposób konsumuję treści YouTube'owe i też nie rozumiem, czemu ludzie oglądają tak główne rzeczy, które mają duże wyświetlenia. No właśnie. Bo ja na przykład korzystam z YouTube'a tak, że głównie korzystam z karty subskrypcji, nie? Czyli ja sobie wchodzę na kartę subskrypcji. A te rzeczy, które mi wyskakują na YouTube, to są takie 3 kropki. I jak coś mi się nie podoba, to są takie 2 przyciski fajne, nie polecaj kanału i nie interesuje mnie to. Jak widzę, że coś jest nawet ciekawe dla mnie, bo algorytm oczywiście wie, co ja bym chciał obejrzeć, ale ja myślę sobie,
no to jest ciekawe, chciałbym to obejrzeć, ale w zasadzie to jest marnowanie czasu. Nie chcę tego obejrzeć. Świadomy, to ja po prostu to wywalam. Chcesz. Tak, chcę, ale nie chcę, wywalam. Nie usuwam i dziękuję, nie chcę tego na swoim page'u, więc głównie oglądam te kanały, które zasubskrybowałem, albo tematy, które YouTube mi podpowiedział, które są zgodne z tym, co chciałbym oglądać. Nie tylko są takie, że wow, co to jest? Muszę kliknąć, tylko takie, że jak sobie pomyślę, co dzisiaj oglądałem, to pomyślę sobie, okej, to były spoko To jest rzeczy. dobry content. Tak. Dobra, a wrzucasz to do jakichś właśnie playlist do obejrzenia i tak dalej? Rzadko. Nie, rzadko? Okay. Rzadko. Muzykę czasem wrzucam do playlisty z muzyką, szczególnie takie utwory, bo jak wiem, jak się nazywa i tak dalej, to zawsze mogę wrócić, ale czasem są takie, że słucham przez jakiś czas, później zapomnę i znam tylko tą piosenkę, nie pamiętam jakie były słowa, nie pamiętam kto to nagrał i już nie jestem w stanie jej odnaleźć, nie? Więc takie rzeczy po prostu zapisuję sobie na takiej playliście, żeby móc w razie czego to odkopać, ale tak to rzadko. Czasem mi się też zdarza jakieś biznesowe rzeczy, ale rzadko. To mnie zaskoczyłeś, bo ja mam, nie wiem, z 30 takich grup playlistowych. Nie, ja raczej nie korzystam. Raczej tak oglądam te rzeczy, co są na bieżąco z tych kanałów, które śledzę i rzeczy, które YouTube mi po prostu sam podrzuci. Kampanie i budżety. Ty rozwijasz 100% organicznie ten swój kanał, czy dopalasz? Ja mam. 100% organik. Tak, bawiłem się troszeczkę na samym początku. Coś tam dopalałem i jeden film bardzo fajnie mi się udało dopalić. Ja już teraz nie chcę skłamać, bo nie pamiętam, ale tam kilka groszy chyba, z 50 groszy płaciłem za subskrypcję, nie? Więc to było w ogóle fajnie się wstrzeliło, dużo wyświetleń, ale w tym momencie, jak się to porówna do wszystkich wyświetleń na kanale, to jest w ogóle... Nie ma to znaczenia. Nie, kropla, tam nie wiem, wtedy to było dużo, bo mówię na takich liczbach z głowy, nie pamiętam już, ale powiedzmy, że z 1000 na, nie wiem, 1300 subskrypcji się udało szybko przejść, nie? Więc to wtedy było dla mnie wow, ale tutaj jedziemy z koksem, ale w tym momencie to po prostu nie ma kompletnie znaczenia, nie wiem, tam w sumie może pozyskałem tymi reklamami z 500 osób. Nie ma to znaczenia kompletnie. Więc troszeczkę się bawiłem, ale tak to organicznie. Nic nie sprzedaję też, więc głupio było tam wkładać budżet w to, żeby to promować, jak i tak te wyświetlenia z reklam zazwyczaj wyglądają tak, że ludzie wchodzą i wychodzą, nie? Znam takich, którzy dopalają nawet. Ja też znam, ale czasem się to spina biznesowo bardziej niż cokolwiek innego, bo to jest ciekawe, bo tak naprawdę można by się było spodziewać, że jak reklama się wyświetla tak jak film, bo można wyświetlać reklamę komuś przed filmem, czyli ona po prostu film się startuje sam i wtedy ona musi obejrzeć tam kilka sekund i pomija, więc to jest jeden rodzaj reklam, ale drugi rodzaj to są takie, że po prostu mamy na górze tego paska z prawej strony w podpowiedziach, albo następny film, albo na głównej wyskakuje tam treść sponsorowana, i ktoś musi w to autentycznie kliknąć. To jest tak, że ktoś musi to zobaczyć, to jest dla mnie ciekawe, kliknąć i zostać. Można by się było spodziewać, że ta osoba trochę kawałek zobaczy. A często jest tak, że wchodzi i tam wychodzi zaraz od razu, nie? Więc nie wiem, można. Pewnie jest na to też miejsce i czasem u klientów też sobie bawimy. Czasem tak, ale rzadko. To jest taki dodatek, powiedzmy. Czasem jak coś nie idzie, to na przykład testujemy i patrzymy, czy wtedy trochę pójdzie lepiej. Czasem to pomaga takim małym kanałom, ale głównie się skupiamy na organicznym ruchu. Super. Jak w ogóle oceniasz analitykę YouTube'a? Pod jakim względem? Pod względem takim, czy jest wyczerpująca i czy daje rzeczywiście... Jak masz dwóch na przykład specjalistów, ciebie i twojego wspólnika, jak patrzycie na ten sam kanał i dane z niego, możecie wyciągnąć inne wnioski? Z danymi z YouTube'a jest trochę tak, że ciężko jest je w jednoznaczny sposób analizować, bo to jest tak, że ciężko przeprowadzić takie rzetelne jakieś AB testy, bo w tym momencie na miniaturkach można sobie robić fajne AB testy, ale poza tym jest ciężko, bo każdy inny film ma inny temat i został opublikowany w innym momencie. To, że jeden film ma gorszy CTR, to nie znaczy, że film musi być gorszy. Mam takie filmy, które mają słaby CTR i są super filmami, bo YouTube je pokazuje do nowych osób, które jeszcze mnie nie znały i CTR spada i średnia długość oglądania spada, ale czy to znaczy, że to jest źle? No nie, to po prostu ten film podany do nowych odbiorców, co jest fajne, to jest moim celem i się cieszę z tego, ale jakbym analizował CTR albo watch time, to bym powiedział, kurde, kiepski film. A inny film nie będzie podsunięty nikomu i będzie miał wysoki CTR i wysoki watch time, czyli te dwie najważniejsze metryki,
a mimo to będzie kiepskim filmem, nie? Więc ciężko jest patrzeć na te metryki wyrywkowo, bo dochodzimy do złych wniosków. Więc to jest... Mamy też czasem takich klientów, którzy są bardzo tacy data-driven i oni by chcieli mieć wszystko po prostu na twardych danych, ale YouTube to jest trochę sztuka i trochę nauka, nie? Więc tam trochę rzeczy trzeba zrobić na wyczucie i na jakby posłuchać intuicji i mieć jakieś doświadczenie z tym, w mojej opinii przynajmniej. I oczywiście fajnie, że te dane są i można się nimi kierować, ale właśnie patrzenie na dane wyrwane z kontekstów w przypadku YouTube'a może zaprowadzić w pole po prostu. I to jest coś, co należy pamiętać. Dwie najważniejsze metryki, jeśli chodzi o budowanie tej rozpoznawalności, bo jeżeli mówimy o metryce najważniejszej na pozyskiwanie klientów, to jest to, czy pozyskujemy klientów, nie? Jak naszym celem są klienci, to nie ma sensu tam się za bardzo, a czy tutaj był CTR dobry? No, nie wiem, to nie ma znaczenia. Ty chcesz mieć klientów, tak? Możesz mieć 10 wyświetleń, ale jak z tych 10 przyjdzie jeden klient, no to jest wszystko okej, nie? Good enough. Tak, więc musimy się zastanowić pod co tutaj sobie optymalizujemy. Ale jeśli chodzi o to budowanie jakby rozpoznawalności, tak ogólną tą stronę YouTube'a, no to najważniejsze jest to, czy filmy zyskują nadal wyświetlenia, czyli to są views per hour na przykład, czy tam views per day, czyli czy content, który nagrałem rok temu nadal zyskuje wyświetlenia. Jak zyskuje, no to fajnie. A drugie to są po prostu viewsy. Jak nie zyskuje, to co? No to nagrywamy następny film. Nie? Dlatego mówię, że tych filmów dobrze jest mieć dużo, bo może się okazać, że po prostu ten temat ludzi nie interesuje i już. Nam się wydawało, że będzie interesował, że to jest fajne, a nie będzie. No i tak było na przykład z tym filmem dywidendowym, o którym mówiłem. Wydawać by się mogło, że w Polsce jest w ogóle taki trend teraz trochę inwestowania dywidendowego. No ja mam tutaj taką contrarian opinię, czyli jestem przeciwnikiem. Więc wydawałoby się, że to jest ciekawe, nie? Że jest jakaś różnica w myśleniu, więc ludzie będą klikać. No ale nie, i już. Nie ma sensu się na to obrażać. Nie? Czasem nam się coś wydaje i to się nie okaże prawdą. A może wcale nie chodzi o to, że pomysł był zły, może coś jest złego w wykonaniu. Nie? Więc tu znowu ciężko jest na podstawie jednego filmu powiedzieć też, co zawiniło. Nie? Czy to jest pomysł, czy to jest miniaturka, czy to jest tytuł, czy to jest wykonanie, skrypt, montaż, co jest nie tak. Nie? Więc każdy film jest oddzielny i ciężko jest je porównywać. One też docierają do innych osób, czyli osoby, to o czym powiedziałem, osoby, które oglądają filmy o obligacjach skarbowych, to nie muszą być te same, które oglądają filmy o tym, jak zacząć własny biznes. Nie? I jak mogę porównywać CTR dla tej publiki, jak to są po prostu różne osoby. To nie ma sensu. Więc no, ciężkie są te dane. YouTube tam dużo fajnych daje informacji i można sobie na to patrzeć, ale tym, co warto sprawdzać, to jest to, czy po prostu idziemy do przodu. Nie? Czy kanał w jakimś tam dłuższym okresie czasu idzie do przodu, czy nie. Jak idzie do przodu, to raczej dobrze. To róbmy dalej. Tak, dokładnie. A jak nie, to coś zmieńmy. Okej. Ty z tego, co wiem, to ty studiowałeś właśnie na kierunku data science, tak? Tak, jestem data scientist. Czy te studia pomogły ci w ogóle w analizie tych danych, czy to jest raczej wiedza sprzed kilku lat? Coś innego. Nie, wiedza nawet nie była taka stara, była przydatna, natomiast to się opiera na trochę czymś innym, na takiej analizie danych z dużych zbiorów, na wrzuceniu tego do Pythona, zrobieniu odpowiednich skryptów i tu w przypadku tego YouTube'a to za bardzo nie trzeba tego robić, bo on nam już ładnie te dane ubiera i prezentuje. I to jest ale nie dało ci to trochę większego kontekstu na analizę danych? Może odrobinę, ale to nie jest to jakaś ogromna dźwignia. Jesteś zadowolony z tej funkcjonalności testów AB miniatur, o której wspomniałeś? Tak. Ja mam taką teorię swoją. Dobra, ja jestem bardzo zadowolony. No. Są niektóre osoby, które narzekają na te testy, bo one nie pokazują nam współczynnika klikalności, tylko pokazują nam coś innego. Oglądają nam procent obejrzenia. I ja, szczerze mówiąc, się cieszę z tego. Uważam, że to jest lepsza metryka i nawet z kimś rozmawiałem na ten temat i on powiedział, że zostanie przy takiej third party software'ze, dlatego że
no oni mu tam pokazują CTR, ale tak naprawdę tutaj jak patrzymy na te AB testy, to mamy dwie metryki, które są wzięte pod uwagę. Po pierwsze CTR, czyli to ile osób wejdzie do danego filmu, ale po drugie to ile te osoby oglądają ten film. Czyli mamy z jednej strony metrykę ilościową, z drugiej strony metrykę jakościową. I jeżeli mamy metrykę ilościową i jakościową, to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Dokładnie. To jest świetne. Wszyscy by chcieli, żeby to był CTR, a YouTube dał nam coś lepszego. I już. Ale część osób tego nie rozumie. I spoko. Nie? Dobra, ale to jest dobre. To jest bardzo dobre. Dobra, to bo nie chodzi też o to, żeby zrobić taką miniaturkę, która będzie miała wysoki click-through rate, bo będzie jakimś clickbaitem, ale ludzie wchodzą i wychodzą. Nie? To nawet z punktu widzenia widza to nie jest dobry pomysł. Tak. I operując na danej platformie, jakiej na przykład jest YouTube, ale też to dotyczy innych platform, Instagrama, LinkedIna, czegokolwiek, naszym celem jako twórcy jest jak gdyby ustawienie się w takiej samej linii, gdzie jest interes tej platformy. Czyli nasz interes i interes platformy powinien być spójny. I te AB testy nam pokazują, gdzie jest interes platformy i jeżeli my będziemy działać w interesie platformy, to platforma będzie działać w naszym interesie. Więc AB testy, które wprowadził YouTube, są świetne. Super. Mam dokładnie takie same zdanie. Byłem bardzo ciekawy, jak o tym myślisz, bo pojawiły się głosy i to nie od ludzi, którzy się na tym nie znają, tylko od ludzi, którzy są specjalistami od YouTube'a, że to jest bardzo słabe. Tak, nie wiem dokładnie, wiesz... Nie podam nazwisk, nie? Dobrze, ja chcę przeprosić, jeśli kogoś tutaj uraziłem, bo ja nie słyszałem aż tyle dużych opinii. To ty powiedziałeś, nie ja. Ale taka jest moja opinia. Podpisuję się pod tym, w razie czego. Zawsze jak chcemy coś zmierzyć, w sensie zawsze, zwykle dobrze jest mieć właśnie tę metrykę ilościową i jakościową, bo co z tego, że mamy ilość, jeśli nie mamy jakości, co z tego, że mamy jakość, jeśli nie mamy ilości. I tutaj YouTube nam podłożył coś, co w mojej opinii daje nam spojrzenie na obie te elementy. Hubert, mamy jeszcze trochę tematów, ale wiem, że czas nam się trochę kurczy. Chciałbym połączyć nas z naszym poprzednim gościem i zadać ci pytanie od niego. To bardziej dla naszych subskrybentów, ale zobaczymy, jak to zmontujemy, bo nie wiem jeszcze. Zadam ci pytanie od jednego z naszych gości. Jakbyś spotkał siebie za 10 lat, to co byś sobie powiedział? I jeśli byłoby to 10 lat temu, to takie same pytanie. Dobra, jeszcze raz. Co byś sobie powiedział, jakbyś spotkał siebie 10 lat młodszego i co byś sobie powiedział, jakbyś spotkał siebie 10 lat starszego? Gdybym spotkał siebie 10 lat młodszego, to powiedziałbym sobie... Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi,
podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.